się przywitać? Bardzo po mnie bosak. Rozpoczynamy tak live'a. Słuchajcie, za nami, cześć w ogóle, cześć kochani, za nami płynie pilot. Chcesz się przywitać? Bardzo. Cześć, witajcie. Słuchajcie, u nas jest równo 8:08 i właśnie dobija do nas powolutku pilot, tam o, jest dzisiaj z nami zupełnie inny pilot, nie wiadomo w sumie kto. Wczoraj pożegnaliśmy Hansa, więc dzisiaj zobaczymy kogo witamy. Ja właśnie zaczęłam tutaj robić śniadanie dla załogi, wybrali jajecznicę, tak? Jajecznicę. Jajecznica z szynką i z chlebem. Bardzo mnie zaskoczyło to, że każdy z nich chce po 2 jajka, gdzie ja na śniadanie wciągam 4-5 na spokojnie, więc no dobra. Ale co tu jeszcze więcej powiedzieć? No czekamy na pilota, także miłego oglądania. Dobra, pamiętaj, że to już jest wszystko żywo. O, wiecie co, witałam się z wami z dziobu, a pokazałam wam tylko rufę. Dobra, ale teraz już jest widok na 3 i po prostu zrobiłam teraz taką modyfikację, że jak ktoś będzie chciał obejrzeć tylko rufę, dziób albo kamerę z masztu, to mogę po prostu to przełączyć na pełen ekran. Ale na razie zostawmy tylko 3 i jest tak ok. Ten dywan jest wilgotny, on dobrze było, żeby poleżał godzinę na słońcu, żeby się przesypał, okej? Okej. Ja tutaj robię chłopakom jajeczniczkę. No, estos manes son como así chauceros. Son, ¿cuánto quieras contar? Vienen dos chauceros ahí. O, bardzo dziękujemy, że jesteście. Jest Figo Fago, Doris. Dajcie znać, czy wszystko słychać. Powinno być słychać. Po naszej lewej teraz dobija pilot do syrenki. Mogę wam pokazać perspektywę. Teraz to słuchajcie, możemy się naprawdę bawić. O, możecie zobaczyć, jak to wygląda z innej perspektywy zupełnie. Wow. Słuchajcie, myślę, że między jakby przejściem tych scen to jest pewnie jakieś tam przycinanie. Ale teraz możecie zobaczyć, jak to wygląda z innej perspektywy właśnie. Dobra, ja tutaj już nie gadam, idę robić jajeczniczkę na masełku, jak powinno być. Wstępnie nam What? Wstępnie nam panowie powiedzieli, że ta misja drugiego dnia będzie trwała jakieś 4-5 godzin. Więc najwytrwalsi pewnie znowu zostaną tak jak wczoraj.
Staruszek mi gdzieś zniknął. Co, dobili już? O, super, Doris, że będziesz jechał z nami na żywo. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że wytrwasz do końca tutaj z nami. Dajcie mi znać, czy dobrze mnie słychać i czy dobrze widać, nie zacina nic. Dobra, pilot już chyba teraz powoli będzie dobijał do nas, także zmieniam perspektywę powolutku. O, proszę nam tu... A, bo nie zmieniłam kamery, słuchajcie. Co tu się zadziało? Dobra, pilot jak widzicie już dobija do nas. A ja właśnie wlewam jajeczka na patelnię. Hello, Hi, hi. What is your name? Jamie. Jamie, okay. Dobra. Mateusz? Mateus? Yes. This is Monika. Monica and Mateus. Dobra, nasz nowy You know pilot the Jamie. right colors or all the right colors, you know? Yeah, Yeah, because Come you know on. them. No? Okay. Rock, should I start the engine? I'll let you know. Okay. Let me just... Chcesz mi pomóc przy śniadaniu? Dobra. Weź talerz i wyłóż pomidora, sałatę. Ten płaski taki. A daj mi taki, o taki no. I taki drugi jeszcze mi daj. Dobra, dwa, tak? To daj. Trzymaj. Tomato. ¿Cómo fue ayer? Nie wiem, to znaczy dla nich starsze, dla mnie się musi jeść na małych talerzach. A, Bo dwa talerze chyba się stukły, czy trzy nawet. znaczy ja mogę jeść na tym, na głębokim talerzu. No, jak bok miał tak mniejszy. Pokrój pomidora i sałatę. Umycie? To jest już umyte. Nie są myte, musisz umyć. No słuchajcie, u nas jest dopiero 8 z kawałkiem, 8:20 prawie że, więc naprawdę wcześnie. Ja dzisiaj wstałam 6:20 i tutaj z moimi ziomeczkami wypiłam już kawkę. Ale noc była bardzo trudna, bo strasznie nami szarpało na tej boi. Było bardzo gorąco, nie można było pootwierać okien, bo padało co chwilę, tak więc noc była ciężka. Spałam naprawdę dość krótko i tak średnio, na czujce.
Tutaj pokrój na ten talerz. Okay, Mateus, Yes. this is the plan for today. Okay. Is this your first time transiting? Yes. Yes. Where are you from? From Poland. Poland. Yes, Poland. Okay. Welcome to the family of Poland. Thank you. very much. Okay, the plan for today, we should be locking down close to 2 o'clock. Masz? Okay. The first set of locks, Pedro Miguel. Okay. And we should be clearing the second set of locks around 5. So the last load will be around 5 plus the 5 final. Going out. Oh, going out. Okay. 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 So that's the plan. What's your cruising speed? Yesterday was 6 knots. Okay. Yesterday is a short one, actually. Yeah, but we Today's don't mind number. the speed for a long We distance. could be doing probably around, if it's okay, around 6.5. I think it's okay. Okej, właśnie nam tutaj pilot powiedział, że You want to start the engine now? Okay, no problem. możemy zaczynać odpalać silniki. Ile to będzie trwało? O 14 będziemy na pierwszej śluzie. O 14, słuchajcie, dobijemy do pierwszej śluzy, Llamo a iniciar. więc jeżeli 14, u nas 8, no to kawał jeszcze. Mamy bardzo daleko, żeby przepłynąć. Soltar la línea. A widzicie, chciałam, żeby staruszek śniadanie tutaj pomógł, ale musi iść niestety do steru. We're gonna be heading this way. Okay, yeah, let's go, let's go. Let's go in between these two big ones. The orange and the red. Just in between. Dobra, teraz tutaj Jamie nam tłumaczy, w którą stronę dokładnie płynąć, co i jak. Dobra, jajeczniczka jest gotowa. Słuchajcie, jeżeli chodzi o czas, bo ktoś tutaj napisał o 14, a w Polsce jest 15:20, ja mówię o czasie lokalnym, który jest wyświetlany przy kamerze masztowej. Transit control, good morning. This is South 28 Delta Alpha. Radio check. Okay, roger on that. Copy already underway. Słuchajcie, nie wiem jakim cudem to przerywa. Powinno być ok, bo ja tutaj mam wszystko ok, więc nie wiem. No i też mamy internet Starlinka, pełen zasięg.
Więc, no nie wiem, no nie mam na to wpływu, nie wiem nawet co mogłabym zrobić. Co? No już teraz to... No i zobaczcie, czy teraz musi nie być spotkać, tak? Jest okej. Good morning, Ita Alice. Ita Alice, you are Delta 2 for North 9 Bravo. 9 Bravo, entering Buena Vista, meeting point 25, over. We go to route 6 and half now. What speed are you doing? We're okay. Słuchajcie, wiecie co, może ten live musi się, że tak powiem, rozgrzać. Teraz już jest chyba okej, no ja nic nie zrobiłam tak naprawdę. Tak jak wspominałam, robimy tutaj śniadanie. Kiedy planujecie wrócić do Polski? No słuchaj, szczerze ciężko określić, bo tak jak mówiliśmy w odcinku Q&A, wyprawa była planowana na mniej więcej 2 lata, a w tym momencie no, minęły już 2 lata. Więc ciężko określić, ale mniej więcej ma to jeszcze trwać około 2. Right now it's around that. Yeah, I think it's around 9. Maybe a little money from us. What's the power? Each engine has 30 horsepower, so both has 60. 60. Do you have bow thrusters? No, to ma Wiesz co, jeżeli chodzi o zasięg internetu, to tak naprawdę dla Starlinka nie ma to znaczenia. Ma to tylko znaczenie odległość od lądu i wtedy po prostu przełącza się na dany pakiet i nawet na środku Oceanu Atlantyckiego mieliśmy full zasięg, że tak powiem, internetowy i też w sumie nadawaliśmy cały czas do widzów różne tam rzeczy, dzienniki, ale to było akurat na Facebooku wtedy. A teraz jak płynęliśmy z brytyjskich Wysp Dziewiczych do Panamy, to też codziennie, prawie że 2 tygodnie nadawaliśmy codziennie takie dzienniki internetowe i one są już dostępne na YouTubie. And that one anchor, that's the one. Not that big, but that's the one. No słuchajcie, z tego co wiem, to właśnie chyba nikt z Polski nie zrobił nigdy live'a z kanału panamskiego. The big ship. Także Now we go ahead of them. niesamowita sprawa. Going out, we go ahead. It's gonna start a little bit later. So what we're gonna do, we're gonna go right behind it. Alright, so, yeah. Słuchajcie, ja robię śniadanie i od czasu do czasu zaglądam, co tam się dzieje.
Troya. Ajá. Oye, Tym razem syrenka płynie za nami. ayer ustedes, que es el Charlie, llevaron el control. ¿Cuánto está pesando el tuyo? Słuchajcie, no narzeczony jest... No jest tu i wspiera, tak jak napisał. Sí, pesa más. Ok, ¿y cuántos caballos? Czy wszędzie się zatrzymujemy? Staramy się jak najwięcej miejsc zobaczyć mimo wszystko, szczególnie właśnie wzdłuż równika. Więc nie jest to może wszędzie, ale no można powiedzieć, że prawie, że wszędzie, bo widzieliśmy prawie wszystkie wyspy karaibskie. Plus minus. Gdzie jest telefon? Co? Gdzie? Tam szoknie, tam. A, Eso ni estoy con ahí para Vas a tener que usar el motor de acá. ¿Cuánto han llevado ya? do you want something to drink? We have the juice down there. Ahí estamos apoyando. Entonces, Can you take this? vamos. We have the plates. Mientras estemos allá, Okay, aha. You want this? Okay. ¿sabes? Que le seguimos. O sea, tenemos que estar allá antes que nosotros hay gente que está aquí lado. Can you pass me the cheese in here? Oh, sorry. Yes, I forgot. And one ham is here, okay? Słuchajcie, jeżeli chodzi o rejs dookoła świata, tak naprawdę można to zrobić w rok. My chcemy jak najwięcej miejsc zobaczyć, więc dlatego to tak długo trwa. No i tak jak tutaj napisał Figo Fago, dokładnie, nie mamy limitu czasu i nie mamy żadnych jakby głów nad sobą, nie mamy żadnych sponsorów i tak dalej, więc no, że tak powiem, no limit. Cześć, witamy, Gok, Szary Kowalski. Kurczę, dziwnie, że tak zacina, no ale no nie, co mogę zrobić? The same, the same. Just milk. And one. Rock. Do you want something to drink? Maybe a cup. Coke? Cup. Ah, okay. Yeah, we're gonna head to the Red Bull. See the Red Bull? Go for the one in the middle. This? There's three, right? There's three. Go for the one. And you maybe Richard? Ah, okay. The Buick should be enough to start with. Let's Here. slow down a little because I see this And coffee. What? Ah, yes. might probably go to anchor. Dobra, chłopaki sobie tutaj śniadanie jedzą. Ja coś zjem zaraz w locie. Słuchajcie, chcieli jajecznicę z 8 jajek. Ja zrobiłam z 12. Zobaczymy, czy wciągną. Yeah, let's put it in one. Ya voy. W sumie jestem ciekawa od Jem Ciastko, dlaczego kilka lat na katamaranie jest przewalone i dla zdrowia.
To jestem bardzo ciekawa, dlaczego tak uważasz. Nie, ale ty, widziałam to. Właśnie tutaj jem ciastko dalej nam nie wyjaśnił, dlaczego życie na katamaranie jest przewalone dla zdrowia także. Tak, ekspres dokładnie, bo tutaj Alex poprosił o kawkę, także się robi. Jimmy, do you want cafe, tea? Coffee with milk? Okay. With sugar? No sugar. Okay. Słuchajcie, tyle ludzi, że mi się kubki tutaj powoli kończą. Dobra, damy mu jakieś ładne kwiatuszki. Szkorbut, zaburzenia psychiczne, syndrom wyokrętowania, zaburzenia równowagi i tak dalej. Słuchaj, jak na 2 lata żeglugi, być może nie jest to dużo, nie jest to mało, to wcale nie mam żadnych z tych rzeczy. Mam jedynie, co rzeczywiście mi doskwiera, to choroba morska. No ale to od zawsze tak mam, więc nie jest to wynik jakby... Od zawsze mam po prostu chorobę lokomocyjną, czy w samochodzie, w samolocie, zawsze. A jeżeli chodzi o szkorbut, to nie wiem, jak w tych czasach trzeba się zaniedbać, żeby mieć szkorbut. Jest. Uno azúcar. Alex? Yes, very hot. Znaczy wiecie, to nie jest tak, że my jesteśmy na morzu 24 na dobę przez 2 lata, tylko my normalnie schodzimy bardzo często na ląd. Oczywiście kupujemy bardzo dużo owoców, warzyw, mamy oczywiście na jachcie też mineralizator.
które nam tutaj jakby dobogaca wodę z odsalarki. Więc też staramy się na przykład dużo jeść kapusty kiszonej. Tak jak mówię, no owoce, warzywa to podstawa, staramy się jeść tego naprawdę dużo. Więc tak jak ktoś rzeczywiście napisał, szkorbut może być także i na lądzie. No po prostu jest to kwestia ubogiej, monotonnej diety typu, nie wiem, McDonaldy. No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o brak lądu, to taki najdłuższy czas, jaki mieliśmy, to z 2 tygodnie. W sumie to 18 dni na Atlantyku i poza chorobą morską nie było aż tak źle tak naprawdę. No jeżeli chodzi o zdanie, to bardzo zgodzę się z DAAA, że no ten szkorbut teraz to raczej bardzo rzadka sprawa. Znaczy, dalej nie rozumiem, dlaczego Jem Ciastko uważa, że życie na morzu zabiera wam zdrowie. Tego naprawdę nie rozumiem. Un salmoncito y ensalada así de más fácil de medio, pero no te la mitad, peleando así, peleado. Pan Jem Ciastko chyba za bardzo bierze wszystko do siebie tutaj. I w sumie jestem bardzo ciekawa pańskiego doświadczenia. Może pan nam tutaj poopisywać, gdzie pan popływał, co pan zdobył? Bo z tego co wiem, to pan AAA też ma bardzo duże doświadczenie. Jest naprawdę żeglarzem. Jimmy, is your coffee? Wiesz co, nie wiem, czy za 2 tygodnie będziemy robić stream, ale z tego co wiem, to na pewno będziemy robić raczej dzienniki pokładowe z przepłynięcia z Panamy na Galapagos, więc uprzedzam, że mogę mieć chorobę morską, ale to tak jak mówię wszędzie, no to po prostu mi się zdarza. Ostatnio mam naprawdę dobre leki, lekarstwa, tabletki i mi się sprawdzają, ale tak poza tym z tych rzeczy, które wypisujesz, no nie doskwierają nam te rzeczy. Kilkadziesiąt razy przepłynąłem Pacyfik, no to jest duże doświadczenie. No i jest mi przykro, że musiałeś doświadczyć pewnych rzeczy z tych, których wymieniłeś. No tak jak mówię, no czy na Pacyfiku, czy na Atlantyku trochę tego doświadczenia mamy. W sensie na Pacyfiku rzeczywiście jeszcze nie, ale z tego, co mówili nam inni żeglarze, to Pacyfik jest nawet jeszcze lepszy niż Atlantyk, jeżeli chodzi o warunki takie spokojniejsze i tak dalej. Yo pensaba que era el otro que te lo hicieron, pero una vez ya un poquito más adentro,
Cześć! Dobrze, że oglądasz, dobrze, że jesteś z nami, bo tutaj duże przedsięwzięcie się ogarnia. Dobra, panie jem ciastko, bo tutaj trzeba to podkreślić. Bardzo proszę nie wybiegać w przód, jeżeli chodzi o konkretną jednostkę, bo każdy przede wszystkim jest inny, każdy ma inne predyspozycje, niektórzy są słabsi psychicznie, niektórzy no po prostu mocniejsi, silniejsi. Ja mam takie doświadczenia życiowe, że tym bym się naprawdę na pańskim miejscu nie martwiła. Tutaj Marcin odpowiada, mała ilość ruchu, tak, z tym się zgodzę niestety. Staramy się wykonywać różne ćwiczenia na pokładzie, no ale jest tego zdecydowanie mniej niż jakbyśmy byli na lądzie. Mała różnorodność pożywienia, z tym się nie zgodzę, bo tak jak powiedziałam wiele razy, my nie żyjemy 24 godziny na dobę, że nie mamy w ogóle możliwości pójść do sklepu, coś kupić. Teraz zrobiliśmy zakupy dosłownie tuż przed wypłynięciem z Shelter Bay. Byliśmy na dużych zakupach. Mamy bardzo dużo owoców, warzyw, jakichś suchych produktów i tak dalej. Rzeczywiście w przypadku przepłynięcia z jakiegoś takiego, nie wiem, miejsca typu Brytyjskie Wyspy Dziewicze czy Panama, to tam byliśmy troszkę na wodzie, tam z 2 tygodnie. No i ja ze względu na chorobę morską mam bardziej monotonną dietę na morzu, jak już płynę gdzieś tam kilkanaście dni, ale tak ogólnie to nie brakuje mi niczego. Powiem szczerze, że jem podobnie jakbym jadła w Polsce. Duża przestrzeń to mogą być problemy z psychiką, brak regularnego snu. Jeżeli chodzi o sen, to nawet w przypadku różnych dłuższych przelotów śpimy bardzo dobrze. I to w sumie możecie wszystko zobaczyć z dziennika pokładowego. Rzeczywiście są takie momenty, że mniej się śpi, tak jak na przykład dzisiaj, ale to są naprawdę bardzo wyjątkowe sytuacje. Jem ciastko. Okej, spoko, ale i tak jest mi miło, że wy jesteście dla mnie mili. Słuchaj, no ja bym chciała, żeby tutaj była jak najmilsza atmosfera, bo nie wiem po co zarażać kogoś takim negatywnym podejściem, no. Mamy się tutaj bawić, dobrze się tutaj czuć przede wszystkim. Staram się pokazać wam jak najwięcej z tego, jak rzeczywiście żyjemy aktualnie. No cały czas tutaj jesteśmy w ruchu. Dlaczego nie streamujecie codziennie? No, bo jest to dość męczące takie siedzenie i cały czas rozmawianie. I też uważam, że tak jak w domu, każdy chciałby mieć chwilę prywatności. Więc na tyle, ile mogę, pokazuję wam tego mojego dnia, czy nagrywając jakieś vlogi z podróży, z wycieczki, czy właśnie nagrywając codziennie w przypadku dłuższych przelotów dzienniki oceaniczne. Ale jeżeli chodzi o takie streamowanie na żywo codziennie, chyba nie znam youtubera, który by tak robił w jakiejkolwiek dziedzinie. Tutaj Sherry Kowalski mówi, że ma pan pewne doświadczenie, ale oni też pewnie zdobywają i wszystko jest przed nimi. Jak ich oglądam, to widzę, że starają się dbać o siebie. No tak, no staramy się dbać o siebie, no. Tak, to jest prawda. I sami zobaczcie w ogóle na stole, co mają nasi goście. Mimo że przynieśli ze sobą tylko chleb i jajka, no to staramy się przemycać zawsze właśnie jakąś zieleninę, jabłuszko, pomidory, soki różne. Chociaż my tych soków akurat nie pijemy, bo to pełno cukru mają. Także fajnie, że pan Jem Ciastko już trochę tutaj stonował. O, Doris tutaj dobrze napisała, że na jachcie nie ma fast foodów. To prawda, ciężko tutaj dobić do McDrive'a, ale tak, to jest rzeczywiście. I też nie ukrywam, że często zdarza się tak, że mam niesamowitą ochotę, żeby pójść na przykład do KFC czy do McDonalda. Naprawdę, bo takie jedzenie, no nie oszukujmy się, trochę uzależnia. To w sumie też ciekawe, bo jeżeli masz doświadczenie, panie Jem Ciastko, to też możesz nam napisać, dlaczego katamaranem jest ciężej na Pacyfiku.
Więc możesz nam opisać, no bo wiesz, my jednak rzeczywiście no nie mamy tego doświadczenia z Pacyfikiem, nigdy tam nie byliśmy. Ty kilkanaście razy byłeś, więc poopowiadaj nam tutaj. Tutaj wycieczkowców nie widziałam. Nie wiem, czy wycieczkowce przepływają kanał panamski, raczej chyba nie, ale tutaj mówię raczej, duże raczej. Everything is okay? Is good? Jak się czujesz psychicznie? Bardzo dobrze. Na pewno? Nie, bardzo źle. Muszę opuścić pokład. Dobra. Jestem zarażony. Czym? Chorobą psychiczną. Przestań. Dobra, słuchajcie, przed nami ogromny kontenerowiec. Ma na swoim pokładzie bardzo dużo pudełek. Płyniemy za nim, tak? Czy mamy go minąć? Czy... Płynie na kotwicę, a my płyniemy tam na boje. Widzisz, tam jest taka boja. Ale nie stoimy na boi. Nie, kierujemy się na boje, tak? Nie, no to... A syrenka dogania nas? Daje radę. Wow, no zobaczcie ile kontenerów. Też chcesz poopowiadać? Ja pójdę zapisuję się na nie może? Dobra, coś A, powiadam. tylko dodam, że zjedli 12 jajek, a miało być 8. Musieliśmy teraz trochę poczekać. Tutaj znaczy nie agent, tylko pilot kazał nam zwolnić, ponieważ ten statek, który jest przed nami, Mall Celebration, on tutaj płynął w kierunku kotwicowiska bardzo wolno i musieliśmy po prostu go przepuścić. A teraz już on się usunął z toru wodnego, płynie na kotwicowisko i my możemy przyspieszyć, tak więc teraz już płyniemy 6 węzłów i kierujemy się na kolejną boję na torze wodnym. Za nami z kolei płynie Seren, jacht Seren, którego wczoraj mieliśmy okazję poznać, właściciela. Pewnie. Ja tylko tutaj dodam, że było pytanie, jakim cudem, albo jak wpięliście tyle kamer do live'a na YouTubie. Ja tylko dodam, że korzystam z programu OBS Studio i jest to chyba najbardziej popularny program do streamingowania, live'owania na YouTubie. A jak podpięliśmy te kamery, to powie staruszek. Tak, 3 kamery mamy, jedna jest na maszcie, 2 są na pokładzie, znaczy druga jest też na maszcie, ale bardzo nisko, bo ta pierwsza jest na topie masztu, a trzecia jest tutaj w kokpicie, którą nie możecie zobaczyć na tej kamerze. I połączyliśmy, to są kamery w ogóle sieciowe IP, które są zasilane przez Power over Ethernet, czyli po prostu są podłączone do przełącznika, który ma taką funkcję Power over Ethernet. To jest chyba najprostsze podłączenie, bo na jednym kablu macie zarówno transmisję, jak i zasilanie, tak więc skrętka jest bardzo łatwo ją przeprowadzić, jest to kabel dosyć cienki, łatwo go zarobić, łatwo dociąć do odpowiedniej długości, tak więc jest to bardzo wygodne rozwiązanie. No i całość jest podpięta do switcha, a switch z kolei jest podpięty do routera Starlink. I tutaj jeszcze musieliśmy użyć takiego adaptera Starlink Ethernet adapter, który łączy, bo normalnie taki zwykły router Starlinka nie ma wejścia na kabel sieciowy. Natomiast musicie sobie dokupić ten jeszcze Ethernet adapter do Starlinka i wtedy macie już wejście na kabel sieciowy na zwykłą skrętkę i możecie podłączyć do waszego Starlinka zwykły przełącznik sieciowy, a do tego przełącznika możecie podłączyć na przykład kamery czy dowolne urządzenie sieciowe, nie? Więc jest to bardzo, bardzo wygodne i elastyczna konfiguracja. Możemy tych kamer podłączyć w sumie, mamy chyba 8 wejść w naszym przełączniku, nawet nie wiem czy nie 16. Monika, ile mamy wejść w przełączniku? Jest 8, tak? 8 wejść, okej. Teoretycznie możemy podłączyć 8 kamer, czy tam 8 urządzeń, a na razie mamy tylko 3. Więc jeszcze mamy wejście na kolejne kamery, jakby w przyszłości była taka potrzeba. No i wszystko jest przez OBS Studio, to już Monika wszystko skonfigurowała. No i jeszcze mikrofony, które trzymam w ręce. To są mikrofony DJI i one też są podłączone z OBS Studio przez
przez USB, nie? Przez USB, przez mikrofony są przez USB, nie? Tak. Znaczy przez USB jest taki kontroler do laptopa wpięty, a mikrofon, który trzymam, się komunikuje przez Bluetooth z tym kontrolerem. You have place there. Monika, jest tam gdzieś taki krem do... Mam, na razie schowałem. Krem do tego, do skóry? Taki przeciwsłoneczny. Chcesz krem do opalania? Zaraz. No, wait, jest full. Słuchajcie, zaraz usiądę. Ło, ale się fala zrobiła. Staruszek? O, dziękujemy bardzo za wpłatę. O, arbuz mi tutaj leci. Jest naprawdę jakaś taka fala się zrobiła teraz. Dobra, patrzę, co wy tutaj piszecie. O proszę, właśnie się dowiedziałam, że wycieczkowce regularnie przepływają przez kanał panamski. Bardzo ciekawe. Rzeczywiście to musi być naprawdę spektakularne, szczególnie właśnie dla turystów. Wow. Odpowiedź temu komuś, że tacy, którzy żyli ponad 10 lat, są na łodzi, katamaranie czy monokadłubie i mają się bardzo dobrze. Szczerze też znam takie osoby, które długo pływają i mają się dobrze. Choćby nawet ostatnio spotkaliśmy się z załogą Poli, czyli z kanałem Jachtem przez Świat. Też było ok. Czy wszystkie kamery są takie same? Nie. Kamera masztowa pochodzi z marki Hikvision, a te dwie, które widzicie po prawej stronie, są z marki High albo Hiklook, coś takiego, Hilook. Więc dwie kamery są takie same, a masztowa jest inna. Ciekawe z tymi wycieczkowymi. Z tego tutaj co widzę, Wodny Komandos pyta, jakie plany, następne treści na YouTubie. Słuchaj, będę nagrywać praktycznie, że wszystkie miejsca, które będziemy mogli zobaczyć. Bardzo bym chciała mieć taki duży, obszerny materiał na temat Galapagos, bo jest to moje ogromne marzenie. I bardzo bym chciała jak najwięcej, żeby mieć do czego wracać, bo tak jak już mówiłam wielokrotnie, nasz kanał jest przede wszystkim naszym pamiętnikiem
i bardzo się cieszę, że mogę się z Wami z tym wszystkim dzielić. Z tego, co polecam do zobaczenia... Czekaj, co? Co? Jestem potrzebna? Co? Ciągnij tą, bo ona już się ta jedna, to wiesz? Can you Szybko się ciągnie, dobra? You wanna take it out? take off? This Yes. one, because it started to, because over the wind. Ese nada más, ese nada más. Wracam już tutaj do wodnego komandosa. Z tego, co polecacie zobaczyć, z tego, co już jest publicznie. O wow, tyle już tych treści, powiem Wam szczerze, było. Ale co bym Wam poleciła? Muszę się coś zastanowić. Na pewno bym poleciła wieloryby, bo to było moje ogromne marzenie i to było chyba polowanie z aparatem na Cabo Verde. To było naprawdę super. Jeżeli chodzi o takie rzeczy techniczne, dużo tak podpowiadamy, to wszelkie serwisy. Teraz wyszedł pierwszy serwis z Panamy, ale odcinków chyba będzie łącznie 3, bo drugi odcinek będzie opierał się dalej na naprawach, a trzeci to już trochę napraw, ale bardziej już kosztorys. Polecam Wam też Q&A w sumie, bo możemy się troszkę lepiej właśnie poznać. Bardzo polecam Wam USA, Camper, było super i to też było jedno z moich takich marzeń. Na przyszłość to polecam dzienniki internetowe, bo zawsze jak jest dłuższy przelot, to staramy się nagrywać, czy tak jak w przypadku przepłynięcia Atlantyku nagrywaliśmy codziennie na Facebooka, tak w przypadku z BVI na Panamę nagrywaliśmy na YouTube'a. Hawaje były wielkim marzeniem staruszka, też bardzo Wam polecam. Jeżeli ktoś jest na przykład ciekawy, jak wyglądają na przykład różne koszta pod względem spożywki, to też kilka odcinków się pojawiło z takim haulem zakupowym. Odcinki są naprawdę przeróżne. Bardzo na przykład mi się podobała wyprawa na bezludną wyspę z moim narzeczonym. Świetnie spędziliśmy czas, gdzie tego czasu razem mamy bardzo mało niestety. I super, że mogliśmy w takie regiony się wybrać razem. No i Cabo Verde też jest bardzo fajne, też Wam polecam. Dalej, Sagittario i dodaj, że 50 lat w mieście to pyły, smog, hałas, no i żarcie sieciowe jak zamiast rybki z morza. Wy akurat nie gostujecie, co wiem, ale większość jednak tak. Nie, my bardzo lubimy ryby, naprawdę bardzo lubimy. No zwykle jemy gdzieś tam w restauracjach czy coś, bo my jakoś tak nie mamy szczęścia do połowu. Ale jak uda nam się gdzieś złapać, tak jak ostatnio właśnie w dzienniku internetowym na żywo dosłownie, że sprzed kamery udało nam się złapać tuńczyka z ogromnej ławicy tuńczyków i to byłby wstyd, gdyby nam się nie udało. Więc udało nam się wtedy i to było takie wow. Możecie zobaczyć to właśnie w jednym z dzienników internetowym, już nie pamiętam który numer, ale na pewno na miniaturce jesteśmy razem ze staruszkiem właśnie z rybą w rękach. Nie wiem, Ciastko, jak Ty sądzisz, że na Bałtyku rybkę z morza, z wędzarni na wakacjach, to jesteś naiwny. O. Do Figofago, dziękuję za informację, bo nie wiedziałam, że takie przeprawy są organizowane. Myślałem, że jednak koszty takiej przeprawy to jednak duże. No też mi się wydaje, że takie przepłynięcie, z tego co czytałam, to taki kontenerowiec płaci nawet $500 000 za przepłynięcie Panamy. No ale w sumie jak na wycieczkowce mają bardzo dużo załogi i tak dalej, to może im się to opłaca. Jak załodze pomocniczej spało się w kokpicie? Słuchajcie, sprawa się wyjaśniła dość inaczej. Mianowicie udało nam się posprzątać jedną kajutę rufową i tam spał Alex w tej białej koszulce takiej, co siedzi teraz przed kamerą na rufie. Razem z synem, bo tu jest też jego syn, więc oni spali w tej jednej kajucie, a dwóch pozostałych naszych tutaj, no można powiedzieć, że znajomych spali w salonie, no. Jeden spał na kanapie, a drugi rozłożył sobie poduszki z kokpitu na podłodze i tak sobie spali. Ale w sumie też potem jak już przestało padać, to przenieśli się na zewnątrz na kanapy, tam gdzie teraz siedzą. I mówili, że było naprawdę bardzo dobrze. Wodny Komandos, no też bardzo dziękujemy za wsparcie i że planujesz nas oglądać. Bardzo, bardzo dziękujemy.
Jeżeli chodzi o wody wokół Italii, to tak, potwierdzam, tam była jedna z bardziej czystej wody, jeżeli chodzi o właśnie tamte regiony. Naprawdę byliśmy zachwyceni czystością wody właśnie wkoło tej Italii. Obecny pilot jest taki mniej ciekawy, jeżeli chodzi o nas. Wczoraj Hans tak dużo nam pytań zadawał, takich bardziej osobistych i tak dalej, a dzisiejszy Jimmy skupia się przede wszystkim na swojej pracy. W sumie nawet nie wiem, gdzie on jest. Czy wy go widzicie? Chyba gdzieś się tutaj schował. A nie, jest przed kamerą. Wystaje mu głowa tutaj. To jakieś papiery teraz wypełnia. O, tutaj ktoś, znaczy Paweł, przepraszam, Paweł mówi, że dzień 12 to dzień złowienia ryby. Możecie zobaczyć, naprawdę niesamowite to było. Dosłownie nagrywamy wam odpowiedzi na wasze pytania i nagle bum, rwanie na wędce. Niesamowite to było. Co na obiad? Nie wiem, szczerze nie wiem. Zobaczymy, co tu się rozwinie. Wiem, że mają ze sobą taką ogromną tackę ryżu, chyba jakiegoś kurczaka, nie wiem, nie zaglądałam tam. To, co chyba wczoraj jedli, to wzięli chyba 2 takie zestawy na wczoraj i na dzisiaj. No to mieli pełen wypas, no naprawdę. Sytuacja miała wyglądać tak, że mieli spać po prostu gdzieś tam na pokładzie. Ale nie ma co. Jest okej. Dobra, idę, kochani, trochę usiąść do staruszka. Tak więc potem przyjdę i odpowiadam wam na pytania. Ewentualnie jak macie pytania do staruszka, to zadawajcie, to wezmę ze sobą telefon i coś tam wam poodpowiada. O, akurat staruszek uciekł mi. Idziesz do steru? Chcesz iść do steru? Nie, pytam się, czy ty idziesz. No i chyba spowodowanie, wiesz? Tango Alpha. Weźmiesz? Muszę wziąć puszka, bo tak wieje dzisiaj. You will be following 23 Bravo. Through the cut. Already. No powiem wam, że tak, że siedzę tutaj przed komputerem w salonie i widzę wszystko, co gdzie się dzieje. Nawet nie muszę się rozglądać, tylko po prostu widzę na ekranie. Ale dokładnie tak jak wy, wszystko widzicie. Słuchajcie, biorę puszka na wiatr, bo strasznie wieje dzisiaj. Jedyny minus nowego pilota to jest głośność radia. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale mnie już powoli głowa trochę boli. A miałam wziąć telefon. O. Prawie, żem spadło. We have Alemán Prieta Artillery. Please channel to the west Strasznie głośno to radio ma, nie? and also go by Google. I don't know how to stop the people. Tak przyszłam do ciebie, bo powiedziałam, że jak ktoś ma jakieś pytania do ciebie, to jest ten moment. Także czekamy. Dopijam kawkę i co? Wypadałoby jakieś śniadanie powoli zjeść. Jeszcze nic nie jadłam. Wczoraj wam powiem, że poza śniadaniem nic zupełnie. Tam jedną babeczkę zjadłam. No i dzisiaj też jeszcze nic. Ale to po prostu ze względu, że jakoś tak też człowiek apetytu nie ma. Tak dzisiaj, bo wczoraj byłam rzeczywiście głodna, ale dzisiaj jakoś tak apetytu. Ale coś tam zjem zaraz. A wczoraj też tylko śniadanie jadłem. Też tylko śniadanie? Wczoraj? Tak. No widzicie, tak to u nas wygląda. Potrzymasz? Znaczy położysz? Albo tam połóż na stole. Na dole? Dobra. Dobra, pojawiły się pierwsze pytania do ciebie. Niech nam opowie o najbardziej stresującej historii spod żagli.
Jaka była najbardziej stresująca historia? Myślę, że chyba taką najbardziej ze wszystkich to było wpłynięcie na mieliznę na wyspie Union na Grenadynach. Jest nawet, nie, filmu z tego nie mamy, nie? Na Facebooku jest film, na Facebooku. Wpłynięcie na mieliznę. No. No więc tak, byliśmy na wyspie Union, to było tuż zaraz po Tobago Cays. W sumie z Tobago Cays płynęliśmy na Union i byliśmy już blisko brzegu, tam było kotwicowisko, kilka jachtów stało. Stał taki jeden monohull, no i ja go chciałem ominąć, a wtedy akurat mieliśmy takiego pecha, że nie mieliśmy tutaj mapy na ploterze karaibskiej, tylko mieliśmy ją w telefonie. I patrzenie w ten telefon, jeszcze kiedy było słońce, dosyć tak ostre słońce, i ja omijałem tego monohula i patrzę na mapie w telefonie, tam jest 2 z kawałkiem, nie? Omijałem tego monohula, nie wiem, może od niego płynęliśmy, nie wiem, z 10 metrów może od tego monohula. No monohul ma większe zanurzenie, ma około 2 metrów przeważnie. I omijaliśmy go z prawej strony, od strony lądu i nagle słyszę, że zaczynamy szurać po dnie, nie? I ja tak patrzę, kurczę, powinno być tutaj 2,5 metra. A się okazuje, że ta mapa była źle zmapowana, bo to było miejsce, gdzie rok temu był huragan, nawet przez Wyspę Union przechodził huragan 5. kategorii Beryl i z powodu tego huraganu tam dno się zmieniło, jakieś bardzo silne, naniosło jakiegoś materiału, chyba coś takiego. I po prostu tam była głębokość na poziomie metra, zamiast 2,5 było tylko metr. No i wpłynęliśmy na tą mieliznę, zatrzymaliśmy się, ten jacht osiadł, tam były takie kamyczki na tym dnie, znaczy to były takie fragmenty rafy koralowej martwej. No i nie byliśmy w stanie spłynąć, bo jacht osiadł na tym dnie. I zaraz obok nas pojawiło się pełno takich łódek lokalców, którzy oferowali swoją pomoc, oczywiście za drobną opłatą na poziomie chyba, nie wiem, iluś tam set EC za jedną łódkę. No ale ja mówię, dobra, poczekamy, bo zobaczyłem tabelę pływów, że przepływ idzie do góry, tak? Czyli za jakieś 2-3 godziny powinno być te 15-20 cm więcej wody. Zanurkowałem jeszcze znaczy nawet nie musiałem nurkować, bo tam było tylko metr z kawałkiem głębokości, to wystarczyło tylko się zanurzyć. I zacząłem wyciągać takie kamienie spod kili, bo ta łódka kilami osiadła na dnie. No i kilka takich większych kamyczków wyciągnąłem. Ta łódka w zasadzie tak była, że jeden kil był tak powiedzmy stabilnie na tym dnie, a drugi tak się co chwilę unosił, czyli był tak stykał się z dnem, ale co chwila się unosił nad tym dnem. Tak więc było to tak pół na pół. No i ja wiedziałem, że za godzinę, za 2, jak będzie te 10-15 cm wyższa woda, no to ta łódka pewnie już będzie znowu pływać. No i ci oczywiście wszyscy lokalsi byli bardzo, bardzo niezadowoleni, jak powiedziałem, że nie skorzystam z ich pomocy. Mówię, że poczekamy godzinę czy 2. Strasznie byli wkurzeni, no więc po chyba godzinie przekonywania nas w końcu odpłynęli. Przekonywania, żeby skorzystać z ich pomocy. W ogóle zaczęli tam lamentować, że my im niszczymy rafę koralową, że oni teraz nie będą mieli co jeść i tak dalej. Taki straszna ściema w ogóle. No ale po godzinie, może półtorej, ten poziom wody się trochę podniósł i ruszyliśmy, po prostu wycofaliśmy się do tyłu. Okazało się, że leciutko są zadrapane kile tylko od spodu. Ten żelkot, warstwa żelkotu się lekko starła. A to wpłynięcie na mieliznę było dosłownie kilka dni przed tym, jak płynęliśmy na Grenadę na serwis jachtu, bo tam mieliśmy właśnie wyciągać na Grenadzie jacht i go malować od spodu i tak dalej, cały serwis robić. No tak więc bardzo fortunnie się to wydarzyło, że kilka dni później byliśmy już w Grenadzie, wyciągnęliśmy jacht, te kile naprawiliśmy, tam naprawa kosztowała dosłownie grosze, bo jakieś, nie wiem, paręset dolarów. No i tyle. I to była taka najbardziej chyba stresująca historia. Jeszcze na Zakynthos też się zdarzyło, znaczy ja tego nawet nie czułem, ale Monika była w kabinie wtedy, jak płynęliśmy też przez taką płytką wodę i Monika mówiła, że o coś zahaczyliśmy lekko, nie? Ale to było tak leciutko, że nawet nie było śladu żadnego na kilu, nie? No i to były takie sytuacje. Znaczy generalnie laguny są tak projektowane, że każdą lagunę możesz tak naprawdę, tak to się nazywa beaching, czyli możesz ją dopłynąć do plaży, osiąść na dnie, na piasku najlepiej, żeby właśnie tych kili nie porysować i ona normalnie może sobie, jak poziom wody opadnie, możesz normalnie tą lagunę zostawić na dnie. Nic się nie stanie, nie?
Tylko że problem był taki, że tam nie było piasku, tylko były takie kamyczki i one trochę porysowały te kile, nie? I to tylko musieliśmy naprawić z tego wpłynięcia na mieliznę. Jaka jeszcze była taka historia stresująca? Zatopienie telefonu na... Znaczy to nie było związane z jachtem, tylko po prostu byliśmy na Zakynthos też i Monika, tam były żółwie niby. Tam była taka wyspa żółwi. Wyspa żółwi, podobno te żółwie tam były i tam było pełno turystów, którzy przypływali tam właśnie po to, żeby te żółwie zobaczyć. I my też przypłynęliśmy, zostawiliśmy jacht na kotwicy tam 200 metrów dalej, przepłynęliśmy dinghy na tą wyspę. Dinghy czy supem? Chyba dinghy. Dinghy, tak. Jeszcze naszym starym dinghy, bo to było... Tak, to było w Grecji jeszcze. Przed rejsem w sumie, w 23 roku. Przed rejsem dookoła świata. No i ja mówię, że kupiłem na Allegro takie pokrowce wodoodporne na telefon. I mówię Monice, to możesz, jak chcesz zrobić zdjęcia, to weź telefon i sobie włożysz do pokrowca, nie? I sobie będziesz zrobić zdjęcia. No to Monika włożyła ten swój nowiutki telefon Xiaomi, który kupiła chyba za 2,5 tysiąca w Polsce, do tego pokrowca. No i Ale poszliśmy... wcześniej też dodam, że ten pokrowiec sprawdzałam na papierze toaletowym, sadziłam i po prostu zanurkowałam razem z tym papierem i ten papier był suchy. Ja mówię, o super pokrowiec, tym bardziej, że ten pokrowiec był taki jeden z tych droższych. I kurczę, opowiedz dalej. No i wyszliśmy do wody, zaczęliśmy nurkować, szukać tych żółwi i Monika razem z tym pokrowcem nurkowała, telefon był w pokrowcu. Tylko nie wiem co się stało, czy rzeczywiście ten pokrowiec był jakiś wadliwy, czy może jakoś niedokładnie go zamknęliśmy. No i zobaczyła po kilkunastu minutach, że normalnie w tym pokrowcu jest woda. Okej. Że w tym pokrowcu jest woda. I to była słona woda z oceanu. No i dostała się, bo niestety ten telefon nie był wodoodporny. Ta woda dostała się do środka, tam do tych wszystkich szczelin. No i niestety ten telefon przestał działać. Ta woda chyba dostała się do elektroniki. I następnego dnia udaliśmy się do serwisu jakiegoś, takiego telefonów. Oni powiedzieli, no dobra, zobaczmy, spróbują go tam rozkręcić, przyczyścić. Takie jakieś ultradźwiękowe czyszczenie mieli zaoferować. Kosztowało to kilkadziesiąt euro chyba, nie wiem, 40 euro jakoś tak. No i ja mówię, dobra, to spróbujemy, ale nie dali nam gwarancji, nie? Nie dali nam gwarancji, że to poskutkuje. Ja mówię, dobrze, no to zaryzykujemy. No i okazało się następnego dnia, że nic z tego. Po tym czyszczeniu telefon dalej nie działa. Tak więc nowiutki telefon za 2,5 tysiąca złotych po prostu popsuł się poprzez nurkowanie na Zakynthos z żółwiami. I tyle, to była też taka historia. Mieliśmy jeszcze ten słynny sztorm na Balarach. Słynny sztorm na Balarach w 24 roku, który wiał do 80 węzłów. I ten sztorm spotkał nas jak płynęliśmy z Minorki na Majorkę. Najsilniejszy jakby jego przebieg miał miejsce na Formenterze. Tam miał 80 węzłów i tam dużo jachtów zostało wyrzuconych na brzeg. Natomiast tam, gdzie my byliśmy, było tylko 40 węzłów. No ale i tak dosyć mocno wiało. To już było widać, że on się zbliża, bo widzieliśmy na niebie potężne formacje burzowe się zbliżały. Zrzuciliśmy wcześniej żagle i tak dalej. A co więcej, w ogóle my byliśmy, jak ten sztorm się zbliżał, my byliśmy na Minorce na takim kotwicowisku. To było kotwicowisko bardzo takie gęste, tuż przy skałach. Tam było dużo jachtów. I jak zobaczyłem, bo mieliśmy płynąć na Majorkę, ale jak zobaczyłem tą burzę się zbliżającą do nas, ja mówię, dobra, zwijamy się stąd, bo jak to tutaj uderzy, to jachty były jeden obok drugiego. Niektóre w ogóle, znaczy dużo było czarterowych jachtów z jakimiś tam zwykłymi standardowymi kotwicami. Ja mówię, dobra, jak to tutaj uderzy, to będzie tutaj Armagedon. No więc trzeba płynąć na otwarte morze. No i popłynęliśmy i ten sztorm nas złapał na otwartym morzu. Już byliśmy kilka mil od brzegu. Kilka, może nawet 5 mil, może więcej. Może nawet to była połowa drogi między Minorką a Majorką. No i uderzył nas siłą 40 węzłów. A na tym kotwicowisku na Minorce, tam co wypłynęliśmy z tego kotwicowiska, no to tam
z tego co wiem, to działy się naprawdę cuda. Te jachty się zrywały z kotwicy, uderzały jeden od drugi. Tam więc gdybyśmy tam zostali, to byłoby bardzo niefajnie, nie? Ale ponieważ nas ten sztorm złapał na otwartym morzu, no więc byliśmy bez żagli, 40 węzłów uderzyło, powiało parę minut, później stopniowo zaczęło słabnąć do 30, później 20, no i tyle. No i po, nie wiem, kilkudziestu minutach się rozpogodziło i płynęliśmy dalej już na żaglach, tak więc to była też taka sytuacja. Może ty jeszcze jakąś pamiętasz, czy nie, Monika? A co opowiadałeś? Stresujące sytuacje. Mówiłem o sztormie na Formenterze, na Balarach jeszcze tornado było. No więc jak płynęliśmy dalej to już było chyba z Majorki na Ibizę płynęliśmy. I normalnie przepłynęliśmy przez trąbę wodną. Ta trąba dopiero się formowała i mieliśmy tutaj na Bimini taki koc, tak więc nie było widać co jest na górze. Ja miałem zakryte pole widzenia, widziałem tylko to co jest na horyzoncie, bo tutaj laguna ma jakby nad pokładem ma Bimini i widzisz tylko taki wąski jakby zakres horyzontu przed sobą, a nie widzisz tego co jest na górze, nad tobą. Tak więc ja nagle patrzę, że przed nami jest jakiś taki woda się podwiewa, tak jakby, nie wiem, jakiś taki szkwał idzie. Zacząłem zwijać genuę. No i szybko zwijałem tą genuę i wpływamy w to miejsce, gdzie jest ten szkwał i nagle zaczęły się bardzo silny wiatr wiać. Nawet nie zdążyłem spojrzeć na wiatromierz, bo to było dosłownie kilkanaście sekund. Kończę zwijać tą genuę, już tam ten shot, czy tam shot i V genuły zamykam w knadze. No i zaczyna się straszny wiatr, w ogóle wszystko na pokładzie, te koce, te jakieś różne rzeczy, które były luzem, strasznie zaczynało łopotać. Było to może z paręnaście sekund i spokój. A mówię, co się dzieje? Taki szybki szkwał i koniec, i znowu spokój. I dopiero, nie wiem, jakieś minutę, 2 minuty później, jak spojrzałem za jacht, patrzę, a tam już trąba wodna się uformowała. A więc my po prostu przepłynęliśmy przez sam środek trąby wodnej, która się dopiero formowała i dlatego był taki silny wiatr przez kilkanaście sekund. No i to też była taka sytuacja bardzo nietypowa, która nas spotkała. A, jeszcze było pytanie, czy będziemy na Tahiti? Oczywiście, że będziemy na Tahiti, na Polinezji. Pytasz dzika? Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, bo tam pamiętam to Tahiti to było takie starsze pytanie. Ja tylko powiem, na Tahiti na pewno będziemy, natomiast Tahiti jest to tak popularna destynacja, że dla nas na pewno będzie to ciekawe miejsce do zobaczenia, ale my chyba najbardziej lubimy odwiedzać miejsca, które są totalnie dzikie, totalnie bez turystów, zupełnie puste. Takie miejsca są dla nas chyba najpiękniejsze. Bo takie miejsca, gdzie jest naprawdę są tysiące turystów, okej, można je zobaczyć, tam pobyć trochę, podwiedzać, ale to nie jest jednak, nie robi takiego wrażenia jak miejsce, które jest zupełnie puste. Jeszcze jak masz świadomość, że jesteś w miejscu, w którym stopa ludzka stawia swój odcisk raz na, nie wiem, ileś na przykład lat. To jest... Fala przyszła. No, fala od statku. Natomiast to jest coś, co nas najbardziej właśnie przyciąga. Takie miejsca zupełnie zdziczałe. Patrz, jakieś ptaszki. To są jaskółki, czy co to jest za... Okej. Dobra, kochani, więc Staruszek tutaj opowiedział o najbardziej stresujących sytuacjach. Dalej, Figo Fago, jak przebiega przeprawa, kapitanie? Przeprawa przebiega bez najmniejszych problemów. Płyniemy, jest ładna pogoda, nawet słońce wyszło. Niestety mamy zasłonięte panele. Z racji tego, że wczoraj je zasłoniliśmy na śluzę, bo tam na śluzie rzucają takie liny, żeby na pokład i żeby przypadkiem nie uszkodzić paneli, to je zasłoniliśmy. Natomiast mamy tylko dosłownie odsłonięte teraz 1/4 paneli.
bo jeden materac ściągnęliśmy, bo wiatr go zaczął podwiewać. Założymy go znowu, jak będziemy na śluzie po stronie Pacyfiku. No i co, no płyniemy. Coś tam się pojawiło, nie wiem, czy to nie był jakiś krokodyl albo żółw. Coś się z wody jakby wychyliło i zanurzyło z powrotem. Coś malutkie, nie wiem. Nie wiem, czy to... To chyba nie krokodyl. Może sam pysk krokodyla. Dobra, już? Tak więc jest naprawdę, warunki są idealne. Statków prawie nie ma, raz na jakiś czas mijamy jakiś statek. Z nami płynie jacht Serena, którego poznaliśmy wczoraj. Kanał przed nami jest pusty, to widzicie na kamerze dziobowej, tak? Widzą kamerę dziobowej? Tak. Tak więc jest naprawdę, warunki są idealne. Wiatr wieje na poziomie, teraz jest jakieś 6 węzłów. Tak więc nie ma silnego wiatru. Wcześniej było trochę mocniej, bo było jakieś 15 węzłów, jak wyruszaliśmy z boi dzisiaj, to było około 15 węzłów rano, a teraz już trochę osłabł. No i naprawdę są warunki idealne. Okej, tutaj też pan AA powiedział, że pewnie pilot nie mówi, żebyście nie rozmawiali. Nie, wydaje mi się, że po prostu jest taki bardziej wycofany i mniej zainteresowany nami niż Hans. Aż to zależy też na jakim etapie jesteśmy, bo teraz jest taki etap, że naprawdę nie ma nic, nie ma żadnych... Yes? Yes, I know, yes. Thank you for advice. Jesteśmy teraz w takim miejscu, że nie ma żadnego jakiegoś ryzyka, jakichś niebezpieczeństw, płyniemy po pustym torze wodnym i nic się nie dzieje. Natomiast jak będziemy doprowadzić do śluzy, to wtedy już pewnie będziemy... Tak, wiem. Trzymaj. Tutaj jeszcze Marcin 3655 pyta, czy pan tata coś jadł? Czy tata coś jadł? Ostatni posiłek jaki jadłem to było wczorajsze śniadanie, tam jest ponad 24 godziny już nic nie jadłem. Słuchajcie, ale posty takie są dobre, no nie ma co się oszukiwać. Kolejne pytanie od DAA. Ile jeszcze mil przez jezioro zostało? O, w milach to ciężko powiedzieć. Łącznie z tego co widziałem na mapie jest jakieś 60 km, czyli jakieś może 35 mil, a płyniemy już ile? Godzinę, tak? Czyli płyniemy z prędkością około, no średnio trochę, nie mieliśmy przez jakiś czas pełnej prędkości, bo tam musieliśmy czekać na statek taki, który płynął na kotwicowisko. Tam mieliśmy taką prędkość na poziomie kilku węzłów przez chwilę, tam z 3 węzły może było, nawet może mniej. Więc przepłynęliśmy, zaraz zobaczymy ile. Teraz wam powiem. Tutaj 4, no dobrze, no przepłynęliśmy już w sumie jakieś 8 mil, tak? 8, może 9. Możecie na ICE zobaczyć, gdzie jesteśmy, na Marine Traffic. Ja tylko dodam, że teraz na kamerze rufowej widać naszą syrenkę, naszego znajomego Johna, który płynie właśnie monohulem za nami. Jest naszym wiernym towarzyszem tutaj tej wyprawy panamskiej. Tak, bardzo miły skipper ze Stanów, z Florydy. Mieliśmy okazję zamienić parę słów. Tak więc tak, myślę, że mamy jakieś 8 mil dobre przepłynięte. Bo tutaj do tego zakrętu mamy 4 i tu jeszcze będzie z 3. Może więcej, to tak, jest gdzieś tak. Z nami, bo nie słyszałam? Wiesz co, no to jak jest 35 łącznie i przepłynęliśmy może z 7-8, no to jeszcze zostało 28 mil. Przy takiej prędkości to jest jakieś 4,5 godziny, może niecałe 5. Czyli tam będziemy koło 14:30, tak? Jest 9:30 do 14:30. Czyli tak jak powiedział pilot, około 14:30 mamy planowane dotarcie do pierwszej śluzy. No słuchajcie, dzisiejszy live będzie trochę taki nudniejszy, bo jedyne co będziemy praktycznie że widzieć, no to co jest teraz na kamerze dziobowej. Nie ma praktycznie nikogo, niczego, ale jest pięknie. Jezioro jest naprawdę bardzo imponujące. Niesamowite, rozległe tereny, które, tak jak się wczoraj dowiedziałam, jest to po prostu zalany las. Więc jeszcze Hans tam wczoraj mówił, że są gdzieś momentami drzewa, gdzieś tam jeszcze, które wystają z dna i które są bardzo twarde, tak jakby zakonserwowane. I to jest niesamowite. Ciekawe, że ten monohul tam nie przyhaczył, bo się kręcił. Jeżeli chodzi Ci, Gok, o głębokość,
to raczej nie ma szans, bo tutaj jest tak stale między 14 a 17 metrów, więc raczej nie ma szans. Szczególnie jak się, przede wszystkim trzeba się trzymać toru. Tutaj mamy tor ściśle określony. A tutaj właśnie może jest takie drzewo, patrzcie, jest wszędzie 20 metrów, a tu jest nagle 5. No to jakaś albo mielizna, albo właśnie jakaś wysepka czy coś. Janusz z triatlonu Marunia. Pierwszy live, końcówkę oglądałem z nagrania, z drugiego będę musiał z odtworzenia początek. No nie no, koniecznie, trzeba nadrobić. Kolejne pytanie do Ciebie. O, czy staruszek wyobraża sobie płynięcie samotnie? Znaczy, na pewno byłoby trudniej. Czekaj, wyszłam sobie. Na pewno byłoby trudniej samotnie płynąć, natomiast no... Ja generalnie pływałem już trochę samotnie, może nie takie duże dystanse, ale Monika, jak wiecie, nie wiem czy wiecie, dołączyła się dopiero na Sycylii, natomiast ja wypływałem z Grecji, z Aten, w sumie dokładnie okolicy Poros. Tam jest do Sycylii płynąłem sam przez jakiś prawie miesiąc i tak więc pływałem na jachcie już nieraz samotnie przez dłuższe dystanse, nie? Okej, kolejne pytanko od Doris. Z jaką prędkością teraz płyniecie? I drugie, czy w czasie takiego przelotu używacie dwóch silników, czy raz jeden, a raz drugi? Jeżeli chodzi o prędkość, to płyniemy teraz, no cały czas mniej więcej utrzymujemy się około 6 węzłów, a jeżeli chodzi o silniki, to teraz używamy dwóch naraz, ale jak na przykład płyniemy gdzieś z wyspy do wyspy, czy ważkę mamy teraz na pokładzie, nie podoba mi się to, ale jak płyniemy z wyspy do wyspy, czy z miejsca do miejsca, to często jest tak, że używamy jednego silnika. Po prostu staramy się, żeby oba silniki miały podobną ilość wypływanych godzin. Ilu, witajcie, witamy Cię, Ilu. Albo Lu, przepraszam, nie wiem. Lu albo Ilu, nie wiem czy to jest I czy L, chyba L. Często łowicie rybki na obiad? Nie, w sumie to bardzo tak sporadycznie. I częściej mi się zdarza łowić ryby na kotwicę z zwykłej żyłki haczyka niż z wędki. Jakoś tak najbardziej to lubię. Ale jak płyniemy gdzieś, tak jak mówię, z wyspy do wyspy, to zarzucamy zazwyczaj wędkę. A czy coś się złowi? No rzadko, bardzo rzadko. Na 14 dni między BVI a Panamą złowiliśmy jednego tuńczyka. I też mamy taką zasadę, że jak złowimy taką większą rybę, no to nie łowimy kolejnej, dopóki nie zjemy tej pierwszej. Więc jak na razie mamy jeszcze dużo tuńczyka w zamrażarce i nie będziemy na razie łowić. Marunio, cześć. Sail Ocean dożeglował do Panamy. Mieli w planach przepłynąć kanał panamski, ale silnik im padł i chyba w tym roku zrezygnują z Pacyfiku. Jeżeli chodzi o jachtę przez świat, no nie wypowiadamy się o ich planach. Rozmawialiśmy oczywiście z nimi na temat różnych rzeczy, ale co będą chcieli powiedzieć, to powiedzą już sami. Ale tak, są teraz w Panamie, w marinie Shelter Bay. Kapitan Statwood, dzień dobry, witamy. Figo Fago czeka na najbardziej odludne rejony. No my też w sumie czekamy, bo to są takie regiony, gdzie człowiek stawia stopiszcze raz na ileś lat. Dexter, patrząc radarowo, to jeszcze niezły kawał. Jaki jest planowany czas zakończenia? Ogólnie całego dnia myślę, że 21, nie? No więc tak, pilot powiedział, że na pierwszej śluzie mamy być około 14:30. Natomiast ostatnią śluzę mamy opuścić około godziny 17. Naszego czasu oczywiście, nie? Tam jest w Polsce, będzie to 24. Pelikan? On mówił tak 3 metry, 3 do 5 metrów. Pilot tak mówił. Pelikana mijamy. Nie, to jest głuptak. A, głuptak, okej. Tak, tak. Kapitan Stratford, imię nowego szefa i nie mówcie, że Jurgen czy Wolfgang. Nie, tym razem nie jest to niemieckie pochodzenie, tym razem jest to Jimmy, czyli takie bardziej amerykańskie. Trzeba nakarmić kapitana. No trzeba. Ale kapitan może przez kilka dni nic nie jeść i czuje się dobrze. No, powiem wam, że takie posty są naprawdę bardzo dobre. Lasa w lesie zamiast wilków krokodyle. No dokładnie, krokodyle pływają między drzewami.
No, pilot jest taki spokojny, mało z nami rozmawia, no po prostu skupia się na swojej pracy, słucha sobie radia, siedzi, odpoczywa. Jest niedziela, więc zachowuje się tak, jak powinien się zachowywać. Wczorajszy pilot był bardziej taki, że wiecie, no tak jak widzieliście, stał bardziej tak przy sterze i bardziej nas, że tak powiem, kontrolował. A teraz jest jak jest. Słuchajcie, jak macie naprawdę jakieś pytania do nas, to bardzo chętnie odpowiadamy. I też podkreślam, nie ma głupich pytań. Absolutnie. Żeby pilot wam nie usnął. Wiesz co, słuchaj, teraz akurat w sumie ten pilot jest... No czasem nam coś tam mówi, żeby trzymać się mniej więcej 3 metry od prawej strony tego szlaku wyznaczonego i tak dalej. Ale tak poza tym na razie dajemy, że tak powiem, rady. To jest na razie taki, że tak powiem, prosty etap, gdzie trzymasz się po prostu szlaku i nic się nie dzieje. Tutaj też chłopaki, wy ich nie widzicie chyba. No w sumie nie widzicie, widzicie tylko pilota. Chłopaki sobie tutaj leżą, odpoczywają, nawet chyba 2 z nich śpi, więc też pogoda tak nie sprzyja do tego, jest tak bardzo gorąco, tak wiecie, sennie, wilgotno. Nic, tylko trzepnąć się pod palmą i odpoczywać. Więc pilot najbardziej przyda się wtedy, kiedy będziemy już no, bliżej tych śluz i już na samych śluzach. It's okay? Okay? Yeah. Do you want something to drink, eat? Right now I'm fine. Okay. And you guys, amigos? Good? Dobra, załoga jest zaspokojona. Super robotę mają. No powiem szczerze, że tak, że jak na warunki ogólnie panamskie zarobkowe mają bardzo dobre warunki. Każdy z nich dostaje $120 na osobę. A z tego, co nam wczoraj mówił Hans, tutaj miesięczne zarobki, takiej wiecie, pracy, nie wiem jak to powiedzieć, jakiej pracy, takiej bez kwalifikacji, najniżej płatna, tak, dokładnie, wynosi $300 na miesiąc, więc oni zarabiają prawie, że połowę tego w ciągu jednego takiego przelotu. I praca nie jest bardzo ciężka fizycznie, ani absolutnie umysłowo. Po prostu no, trzeba pilnować rzucania liny, łapać i tutaj knagować. A tak poza tym, tak jak teraz płyniemy przez to jezioro przez kolejne kilka godzin, no to głównie leżą, oglądają YouTube'a, no tak po prostu sobie. O, będziemy mijać jakiś duży statek. O, masz Tomasz, aloha, Koszalin pozdrawia. Pozdrawiamy z Koszalina. Opowiedz nam, jaka jest pogoda teraz w naszym pięknym mieście. Kapitan Stratford, robota w sam raz dla mnie. No, też bym w sumie taką robotą nie pogardziła. Szczególnie, tak jak mówię, no warunki tutaj finansowe mają naprawdę świetnie. Co? A Tomasz to jest mój kolega w ogóle z Koszalina, też z branży IT. Spotkaliśmy się razem na Spark Campie na takiej imprezie w Koszalinie. Już dawno go nie widziałem, ale też żegluję, tak więc możesz pozdrowić. no, pozdrawiam Ciebie, Tomek. Super, fajnie Tomek, że nas oglądasz. Widać głowę tego przy pilocie, wielcy bracia obserwują. No powiem wam, te kamery są świetne. Jesteśmy teraz bardzo blisko brzegu, chyba najbliżej brzegu też całego jakby... No tak jak widzicie, właśnie jesteśmy naprawdę blisko brzegu. Możesz powiedzieć ile mniej więcej? No, nie widać. Ile od brzegu? No. Będziemy od brzegu, nie wiem, może z 20 metrów? No słuchajcie, brzeg jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Według mapy tak mniej więcej jakieś 20 metrów. Jesteśmy teraz może już 50, a zaraz będziemy jeszcze bliżej. Ale głębokość jest spokojna, bo mamy 17 metrów, więc super. Coś tam było, widzisz? No było. Wiecie, tutaj albo jakieś krokodyle, albo ryby. Coś non-stop coś rzuca na wodzie. Teraz możecie zobaczyć po prawej stronie, coś tam się rzuca. Na dziobie. Ja powoli chyba będę szła sprzątać.
Masz Tomasz, piękne słoneczko, wróciłem z koło brzegu sklejenia żywicy na moim statku. O, super. Możesz nam opowiedzieć, jaki masz jachcik? Bardzo fajnie. Marunio, dzięki za odpowiedź. Przeżeglowałem z Dawidowskimi Atlantyk, a w 19 Karaiby. Pozdro z USA. Pozdrawiamy USA. I bardzo fajnie, że miałeś okazję z nimi popływać. Pozdrowienia z Rzeszowa. Pozdrawiamy Rzeszów. Znam bardzo dobrze te okolice, bo w ogóle z Podkarpacia jest mój narzeczony. I w każdej wolnej chwili od nauki, od studiowania, bo studiowałam w Krakowie, jeździliśmy właśnie pociągiem na Podkarpacie. Bardzo dobrze wspominam te regiony, piękne tereny, szczególnie, że akurat Paweł mieszkał na totalnej wsi, takiej wiecie, totalnej wsi podkarpackiej i normalnie przecudnie się tam czułam, bardzo odpoczywałam, naprawdę miałam niesamowity reset od stresu, od tego wszystkiego i bardzo się cieszę, że miałam okazję pobyć trochę na Podkarpaciu. Jeśli pływasz na pierwszy i ostatni raz będzie na jeziorze w swojej karierze. AA się pyta, czy poinformowaliście załogę pomocniczą oraz pilota, że będą występować na YouTubie? Tak, oczywiście, że tak. Informowaliśmy. Poza tym cały czas widzą też, że nawijamy sami do siebie, że tak powiem, więc... Ale tak, ogólnie są poinformowani. Nawet wczoraj Hans brał od nas dane do konta. Dane do konta, no już. Dane do konta, żeby pooglądać w ogóle całego tego streama, więc tak. Statek Creole Sun? No być może, tak się nazywa. Dobra, przejęłam teraz na chwilkę ster, bo staruszek chce sobie tutaj jakieś zdjątka porobić. Fregata jakaś. Staruszek się zawsze pyta, jak widzi jakieś zwierzę. Co to za zwierzę? Także muszę być tutaj przyrodniczą encyklopedią. Będzie fala, bo statek przepłynął i właśnie fala do nas dochodzi. Ale taka łagodna. Widzę. 25. Following 31 Tango Alpha through the cut. 31 Tango Alpha, this moment appropriately more Płyniemy sobie spokojnie, 6 węzłów, głębokość 17, w koło piękna zieleń, niesamowita zieleń. Chyba jeszcze nigdy w naszym rejsie nie było tak zielono, tak różnorodnie jak tutaj. I tak gorąco, bo stwierdzamy oboje wspólnie, że nigdy nie było tak gorąco nigdzie jak w Panamie. Co się stało? Telefonem uderzyłeś. Nie. Wygięło się? Znaczy, wiesz, bo tu jest podparte jakby tutaj, a tu już końcówka nie jest podparta. Jak się usiądzie na samym skraju, to się już powygina. Wiatr mamy idealnie od dziobu. A w sumie to jak to jest teraz? Odrufy. Teraz jest odrufy. A czemu jest to? No bo aparent, bo A, bo wiatru my prawie nie płyniemy- ma. Wiatru tak, prawie nie ma dokładnie. i mamy tu wiatr własny w zasadzie. Dobra, słuchajcie, to jednak nie, jest wiatr od Półtorej węzła, czyli rufy, ale w sumie mamy też, generujemy wiatr własny, że tak powiem i no tak, no jest od dziobu. Nie zwróciłam już tam uwagi. leci. No. Wiesz co, możesz poczytać, że tu się pojawia? Dobra, daj. Pilot mówi, żeby trzymać tak 3 do 5 metrów Okej, od okej. tych, nie? Hej Mateusz, możesz czytać. Dobra. Hej Mateusz, hej wszyscy. Dzięki za odpowiedź, przeżeglowałem z Dawidowskimi Atlantyk, A to już było, to weź, masz tutaj mikro... Ten statek to Creole Sun. Tak, właśnie tak. Dokładnie. Raz na pół roku wchodzę na kanał, znaczy dobrze, będę czytał w ogóle, tak, Niki. Kapitan Stratford 5212.
A raz na pół roku wchodzę na kanał Dawidowskich i trafiłem na odcinek, jak wykręcają kasę przez wkręcanie widzów w leczniczą wodę lub inne badziewie. Widocznie mają luster na pokładzie. No, tylko czytam po prostu posty, komentarze, nie? No to już każdy sam uważa to, co kupuje. Nie będziemy tego komentować. I tu też kapitan Stratford 5212 napisał Dawidowskich, żegnam. Puma. Marcin S7735. Puma. To pozdrawiam z podkarpackiej wsi, obecnie z Krakowa. Nie mów, że muszę teraz jacht kupić. No tak to jest. Najpierw Kraków, potem Podkarpacie i potem żegluga dookoła świata. No tak to u mnie wyglądało. Ja też muszę przyznać, że bardzo nie lubiłam Krakowa. Znaczy na początku byłam taka bardzo zachłyśnięta wielkim miastem, no bo pochodzę z Koszalina, tak, to tam wiele, że tak powiem, atrakcji nie mamy i bardzo chciałam doświadczyć w życiu takiej, nie wiem, zastrzyku cywilizacji, nazwijmy to. I bardzo chciałam właśnie studiować w większym mieście. No i zdecydowałam się, dalej nie mogłam. Zdecydowałam się właśnie na Kraków, tam studiowałam 4 lata, 4 lata mieszkałam właśnie w tym dużym mieście. I tak jak pierwszy rok, 2 lata były w miarę okej, tak potem już tylko kiedy mogłam, to po prostu uciekałam z Krakowa, głównie na Podkarpacie, bo do domu miałam bardzo daleko. Więc tam, to były takie okolice Sieniawy, Leżajska, czyli jak jesteś z Podkarpacia, to kojarzysz na pewno, czyli już takie naprawdę wsie. I super było, naprawdę super było. Ale jest pięknie. Potem wstawię Wam posta na Instagramie i na Facebooku. No to jest staruszek robi cały czas jakieś zdjęcia, to powstawiam. Naprawdę jest przepięknie. No i tak jeszcze a propos jachtem przez świat, no zrozumcie, że po prostu nie chcemy komentować ich treści, bo to jest ich kanał, ich sprawa i z jedynymi osobami, z jakimi się, że tak powiem, rozliczają, no to z Wami, z widzami, tak? I Wasz wybór, czy chcecie oglądać, czy nie. Tak jak nasze treści po prostu. Póki nie dotyczy to nas, jeżeli chodzi o jakieś tam komentarze w naszą stronę, no to my też nie będziemy tego komentować. I mam nadzieję, że rozumiecie. No, syrenka tak trochę nas zostawiła w tyle. Oni płyną 6 węzłów, ale jakoś tak... Co? Syrenka nas zostawiła w tyle. A, no rzeczywiście. Dobra, no źle sformułowałam zdanie, rzeczywiście. My zostawiliśmy w tyle syrenkę, a syrenka została w tyle. Dokładnie. Przed nami duży statek o nazwie Secreto. A z ciekawości sprawdźcie, ile Secreto płynie. Dobra, już patrzę. 11,2. O, on płynie 11 węzłów, więc prawie 2 razy szybciej niż my. Taki typowy tankowiec, 225 metrów i 36 metrów szerokości. Wow, po prostu wow. Niesamowite tutaj to jest. Zobacz, tam coś się pojawiło nowego. Dobra, już patrzę. Chcę zrobić to zdjęcie. To są jakieś takie owady chyba bardziej. Nie ma żadnego krokodyla, który by się tutaj wygrzewał na słoneczku. Gdybyśmy nie widzieli krokodyla na własne oczy w marynie Shelter Bay, to byśmy nie wierzyli, że tutaj są. Dobra. Czyli tak, było o... Weźmiesz mikrofon? Dobra, daj. Było o Marcin, tak, Podkarpacie, Kraków. Paweł Jotka
Aha, jeszcze tutaj komentarz Figo Fago 1. Patrząc na mapę, to jesteście w połowie drogi na jeziorze. No nie wiem, czy już jesteśmy w połowie, może jesteśmy trochę przed połową, ale powoli się zbliżamy pewnie do połowy. Paweł JK99. Dzień dobry staruszek. Dzień dobry Paweł. Witam. To jest Paweł. Wiem, no mówię właśnie, dzień dobry Paweł. Ale to jest Paweł. Paweł. Pawela? Pawela. Maniutek. Figo Fago 1. 1 Figo Fago 1. Części jeziornej. Czyli to jest jakby kontynuacja poprzedniego komentarza, czyli patrząc na mapę, to jesteście w połowie drogi na części jeziornej. Aha, tak, bo później jakby to jest jezioro, a później już jest taki kanał, dużo węższy, nie? Na razie mamy jeszcze takie szerokie jezioro, a później jest kanał. Sorry, gracias. Dobra, kontynuujemy. Paweł JK99, znowu Marcin 7735, pozdrawiam. Marcin S. Znaczy pozdrawiam Marcina, Paweł. Malinkos, Pozdrawiamy Marcina. Malinkos, pozdrawiam Marcina. Malinkos 741, Siemka, pozdrawiam. Witamy, pozdrawiamy. Marcin S 7735. Do Krakowa fajnie na chwilę przyjechać. Jeszcze raz? Do Krakowa fajnie na chwilę przyjechać. Na chwilę, dokładnie na chwilę. Na parę dni. Na początku powiem tylko tak, na początku Monika była bardzo, bardzo zafascynowana. Mówiła, że to jest jej marzenie mieszkać w tym mieście. Mówiła, że jak pierwszy raz wyszła się na dworcu w Krakowie, to czuła się fantastycznie. Ale to się szybko zmieniło. No, że tak jak mówiłam wam tutaj, że no tak jak pierwszy raz, no to byłam taka zachłyśnięta, nie? Że wow, są tramwaje, jest tyle połączeń autobusowych, tyle możliwości, tyle sklepów, tyle, nie wiem, jakieś sklepy całodobowe, no jakoś tak tego w Koszalinie nie było, tak? Więc no, tak jak mówię, no byłam rzeczywiście zachwycona, ale bardzo szybko zrozumiałam, że życie w mieście zupełnie nie jest dla mnie, szczególnie w takim dużym mieście, tak? I bardzo się cieszyłam, ale fala... I bardzo się cieszyłam w momencie, kiedy wracałam do Koszalina, do tej mojej spokojnej wiochy, że tak powiem. No i tak, no. Więc tak jak mówię, byłam na początku zachłyśnięta, ale szybko mi wróciły ustawienia fabryczne. Dobrze, Paweł JK99, czyli tam, gdzie najpiękniej, jak w całej pięknej Polsce. 1 Figo Fago 1. Mogłabyś masztową zbliżenie na te wysepki zrobić. O, możesz porobić. Dobra. Ale to wiesz co? Musisz najpierw przełączyć w programie na No, maszt. dobra, okej, ja nie wiem jak to zrobić. Po lewej stronie masz wypisane sceny. Monika, możesz to zrobić sama? Okej? Możesz? No, ja przechwycę ster, bo ty wiesz o co chodzi i nie chcę... Dobra, słuchajcie kochani, teraz zrobimy takie zbliżenia, przybliżenia na maszcie, na nasze wysepki, bo rzeczywiście teraz się w sumie mało co dzieje. Już wam tutaj... Nie wiem czemu jest nieaktualny widok, proszę Państwa. O! Jest aktualny. Dobra, jest aktualny. 9:52, to się zgadza. I teraz zrobimy przeróżne jakieś ustawienia tutaj. Tak widać dziób. A tak widać horyzont. Możemy się tutaj pobawić troszeczkę, zobaczyć. O, widać akurat maszt troszeczkę. Ale o. Patrzcie jak pięknie. Czytam dalej, z widokiem na wysepki tutaj. Marcin, ja bardziej na południe, okolice Sanoka, ale to też moje miejsce na ziemi. No wcale się nie dziwię, naprawdę Podkarpacie jedno z piękniejszych województw, jakie miałam okazję zobaczyć.
Nie jest to mój numer 1, jeżeli chodzi o Polskę, ale top. Hubert, przed wami statek Secreto. No tak, właśnie nas minął. Paweł, Monika to może słowo o naszej pierwszej szalonej wyprawie, ale na kołach. No, mieliśmy super wyprawę. Całe studia za mną chodziło. W sumie nawet przed studiami zrodził się taki pomysł, że bardzo bym chciała gdzieś się przejechać na rowerze, ale tak przejechać, wiecie, tak dłużej niż 50 czy tam 60 kilometrów. I w końcu jak już zaczęłam studiować, to cały czas ta myśl do mnie wracała i miałam okazję mieć rower w Krakowie, bo przywiozłam sobie z Koszalina Crossa 2.0, z tego co pamiętam. Bardzo fajny rower. I namówiłam Pawła, że co jeśli byśmy się przejechali, zrobili taką wyprawę z Krakowa do Koszalina na tych rowerach. No i tak ten plan nam się co chwilę jakby rodził w głowach, że fajnie by było i tak dalej, no ale wiecie, studia, jeszcze połączyć pracę i tak dalej. Czasami było ciężko, ale w momencie, kiedy wracał do nas ten pomysł, to siadaliśmy przed komputerami i zamawialiśmy przeróżne rzeczy, akcesoria i tak dalej. I w końcu bodajże 1 lipca, który to był rok, chyba 23, Paweł popraw mnie, jeżeli mylę, ale 1 lipca chyba na 90% wyruszyliśmy właśnie z Krakowa do Koszalina i zajęło nam to 2 tygodnie. Można byłoby to zrobić pewnie w kilka dni, ale my spaliśmy zupełnie na dziko, tylko i wyłącznie w lesie, w namiocie. I w sumie chyba tylko 1 czy 2 nockę mieliśmy w agroturystyce, ale w takiej bardzo fajnej agroturystyce. Mieliśmy tam być 1 nockę, ale tak nam się spodobał prysznic, że zostaliśmy 2 noce. A tak poza tym to tylko i wyłącznie namiot, kąpiele w rzece, jeziorze. Bardzo fajnie było. Chociaż byłam zaskoczona, że w lipcu, mimo że było bardzo gorąco w ciągu dnia, bo tak 25-30 stopni, to nocą bardzo zmarzliśmy. Dalej, od Pawła jeszcze. Tam też jest pięknie, myślę, że jeszcze nie raz zobaczymy, chociaż czekam też na polecajki najbardziej wyjątkowych miejsc w okolicy. No, byłoby fajnie. Gdzieś tu na jeziorze jest Isla Puma. Tak, to wczoraj na live'ie mówiłam, że jest właśnie moja wyspa. Doris. No właśnie, na ten temat siusiu i dwójki, czy na trasie kanału trzeba używać ubikacji wewnętrznej, czy można morskiej? Wiesz co? Doris mnie zagięła albo zagiął, bo nie wiem, czym różni się ubikacja wewnętrzna od morskiej. Ale ogólnie używamy tych naszych 2 toalet, które mamy, tylko że mamy zamknięty obieg, że tak to nazwę. Zbiorniki mamy zamknięte, ogólnie mamy na każdą 1 toaletę przypada zbiornik 80-litrowy i bez problemu to starczy, myślę, że na tydzień. Także przed wpłynięciem albo nawet i nie, bo w sumie jak będziemy w Marinie to kilka dni, to jeszcze nam wystarczy ten zbiornik. Figo fago, ładnie widać, o to chodziło. Dobra, super, że wam się podoba. Taś, krokodyl. Ile kosztuje przejście przez kanał? Wiesz co, na Facebooku i na Instagramie chyba wstawiłam posta z Shelter Bay. To chyba jeszcze było przed zdjęciem z Dawidowskimi. Możesz sprawdzić, chyba na ostatnim kafelku jest cały wyciąg od agenta, jaki dostaliśmy, ale całe koszta, przejścia i tak dalej, wszystko będziemy uwzględniać w pełnym takim odcinku, żeby nic nie pominąć. Lu, Koszalin pozdrawia, pozdrawiamy serdecznie, naprawdę jak widzę słowo Koszalin, to się buźka cieszy. Na dziko najlepiej, przygody. Dziękujemy bardzo, kapitanie Stratford. Tak, rowerowa wyprawa była 1 lipca 23. Słuchajcie, ogląda nas w ogóle 57 osób i bardzo jestem wdzięczna za każdą 1 osóbkę, bardzo. Najdłużej przejeżdżaliśmy przez Łódzkie tymi rowerami, no zdecydowanie powiem wam, że strasznie nam się dłużyło i strasznie była monotonia, bo tam po prostu lasy sosnowe wzdłuż i wszerz. Morska, to jak w starym PKP, siup prosto do morza. Nie, akurat teraz mamy zamknięty obieg, ale no... Jak mamy przeloty, to mamy otwarte zbiorniki. Nie Fortuna Tuńczyk. Dzień dobry, witam serdecznie pana Tuńczyka z nami.
Dajcie znać, jak chcecie jakiś inny obrót kamery. Na razie się nic u nas nie dzieje na pokładzie. Chłopaki sobie część śpi, część ogląda rolki. Pilot nasz tutaj pije sobie wodę, odpoczywa. Sagittario, morska, bo Dawidowcy mają jedną zwykłą dziurę, przecież miliardy ryb, w tym wieloryby, nie lecą do toalety. No tak, no oczywiście, że tak. Ale chyba z tego co wiem, to z tego co oglądałam na ich kanale, chyba taki był pokaz jakby całego jachtu, taki room tour, że to nazwę, to raczej mają dwie toalety. Na pewno jedną taką z dziurą, a drugą chyba taką normalną, ale czy mają zbiornik? Nie każdy jacht ma, nie każdy jacht, który ma toaletę, ma też zbiornik. Niektórzy od razu jakby mają do wody, że tak to nazwę. Nie wiem jak w ich przypadku, ale tak, no na pewno mają jakąś tam dziurę. Nawet chyba raz na odcinku mówili, że było przez to problemy na przelocie między BVI a Panamą, bo cały czas mi się tam gdzieś ta woda wdzierała na pokład przez tą toaletę. Coś mieli problem, żeby ją zamknąć. No, ale to z odcinka, z tego co kojarzę. No i też ważne, jeżeli chodzi o toaletę, to bardzo staramy się, w sumie jak do tej pory przez te 2 lata udaje nam się to, że mamy papier toaletowy 100% celuloza, bez żadnych jakichś wybielaczy czy jakichś takich różnych rzeczy. Staramy się jakiś taki bardziej eko papier kupować, no bo jednak ta nasza przyroda dostaje strasznie po tyłku, że tak to nazwę. Doris, już melduje, chodzi o to, czy można robić bezpośrednio do wody, czy tylko do zbiorników. Na trimaranie mają tak i tak, a u was? U nas też. Możesz bezpośrednio robić do wody, w sensie normalnie w toalecie i to wszystko z toalety idzie przez zbiornik, przez otwarty zawór do oceanu, morza i tak dalej. Albo po prostu możesz ten zawór przy zbiorniku zakręcić i wtedy zostaje wszystko, że tak powiem, no, na pokładzie w zbiorniku. I tak jak mówiłam, mamy 80 litrów na każdą toaletę, czyli 160 litrów łącznie na pokładzie pojemności tych ścieków, nazwijmy to. I jak na przykład jesteśmy w marinie, czy tak jak tutaj na kanale, no to mamy pozamykane te zbiorniki i gdzieś tam zgodnie z odległością należytą, no spuszczamy je gdzieś tam. Każdy kraj, z tego co wiem, ma różne regulacje, różne przepisy. Na przykład, nie wiem czy pomylę, może ktoś mnie poprawi, że chyba w Chorwacji jest to, nie wiem, 2 mile od brzegu, jeżeli chodzi o spuszczanie ścieków, a na przykład Galapagos już ma tam bardziej restrykcyjnie, bo kurczę, wiecie co, wyleciało mi z głowy, a nawet 15 mil, coś takiego, bardzo daleko mają od brzegu. Nie, Fortuna Tuńczyk, to ja się też skuszę na pytanie, śledzicie czasem podróż kapitana Baranowskiego, nie minęliście się, widziałem, że z Sails Ocean udało się spotkać. O proszę, tego nie wiedziałam, że się spotkali, jakoś to mi umknęło. Przyznamy szczerze, że nie śledzimy codziennie losów. Ja tyle co śledzę, co wyskakuje mi na Facebooku i naprawdę bardzo wspieram kapitana Baranowskiego, trzymam za niego niesamowicie kciuki, ale no nie śledzę tak bardzo aktywnie. Może rzeczywiście powinnam częściej zaglądać. Było blisko, żeby spotkać się na Martynice. W momencie, kiedy kapitan mówił, że będzie na Martynice robił jakieś rejsy, to mieliśmy szansę, mielibyśmy szansę się spotkać, ale coś tam nie wypaliło i tych rejsów nie robił i płynął od razu, więc no minęliśmy się dosłownie. I raczej już nie będzie szansy, żeby się spotkać, bo kapitan Baranowski zasuwa dosłownie. Dawidowcy mają 2 w portach i na redach, nie wolno używać WC morskich. Mówili kiedyś o tym, pozdrawiam wszystkich. No jeżeli chodzi o te porty i tak dalej, jak masz zamknięty zbiornik i nic ci, że tak powiem, nie wycieka, nie kapie, no to nie ma problemu. Hubert jakiś, czy pan pilot jest tylko na słuchu, czy nadaje coś przez radio? Jak na razie tylko słucha sobie.
Kapitan Stratford chyba 20. Coś właśnie, te odległości były duże, jeżeli chodzi o Galapagos. 20 mil od brzegu, bardzo, bardzo możliwe, że trzeba tyle odpłynąć, żeby spuścić zbiornik. You are expected at Gamboa 1240, 1240. Your second control at 1245, 1245, desde el Diablo por dirección Paraíso. You are expected at Gamboa at 1240. Więc jak na razie no spokojnie, powolutku sobie płyniemy. You guys are following South 10. You're gonna have 1405 local time. Normal traffic, 17 Bravo, Northern Peña Blanca, 15 Bravo, entering Peña Blanca City. Next, southbound is South 14. So it's clear at the moment that room west. So the order is 14, South 12 Tango, and then you, South 30 Alpha. Over. Tango is Peña Blanca anchorage on their way. Following 8. Doris jeszcze tutaj dodaje, że oni mają zbiorniki i dziurę. Jak były małe dzieci, to wrzucały tam zabawki i było zabawnie. Właśnie o to mi chodziło, czy można załatwić się na trasie kanału Pana. Tak, bez problemu. Jeżeli zamkniesz zbiorniki, to bez problemu. Chociaż też powiem szczerze, że jeżeli chodzi o toaletę elektryczną, to ona tak mieli to wszystko, że to jest, no jak to staruszek nazywa, taki pyłek. No dosłownie jest to taki pyłek, że nawet gdyby otwarty był zbiornik, to szybko, że tak powiem, zginie w tej wodzie, bo to jest taka, taki pyłek, no dosłownie. Ale no mamy zamknięte. Ja powiem szczerze, że ta dziura w toalecie trochę taka jest dla mnie przerażająca. Szczególnie jak gdzieś tam w filmie była mowa o tym, że przy większych falach dosłownie otwiera się ta toaleta i zalewa cały pokład. To tym bardziej jest to dla mnie takie bardziej przerażające. A Niefortuna Tuńczyk się poprawił, że widziałem, że wam udało się spotkać Sail Ocean, ale nie wiem, czy widzieliście z kapitanem Baranowskim. Ja powiem w ciemno, że nie widziałam, znaczy nie, że powiem w ciemno, tylko szczerze nie widziałam, żeby oni widzieli się z kapitanem Baranowskim. Może mi to umknęło? Nie mam, ale się rozbujało, fala jest jakaś. Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że chyba nie, ale to może jakieś takie przeoczenie. Nam oczywiście udało się spotkać z Jachtem przez Świat, tak jak już mówiłam. Doris, zanim zadałem pytanie, wyjaśniła się płeć, czyli pan Doris. Dostałem od ciebie odpowiedź, dziękuję, nie nadążę. Na spokojnie tutaj, na spokojnie. Także jak macie jakieś pytanka, to śmiało. Powiem wam, że tak usiadłam sobie i chyba kawka wleci. U nas dopiero 10. Coś się dzisiaj dłuży. Przy falach toaleta z funkcją bidetu. No to prawda. To prawda. No jakoś tak przeraża mnie to.
Do you want something to eat, drink? Rock, do you want something? No, it's okay. A ty? Coś chcesz? Chciałbyś coś? No, zrobić herbatę tą imbirową. Okej? Muszę jeszcze pozmywać naczynia tutaj, słuchajcie, bo taki się tutaj burdel zrobił po śniadanku. Od czasu do czasu będę do Was tutaj zaglądać, ale jak na razie nic nowego się chyba nie pojawiło. A staruszek? Bo kupiłam kilka kartonów mleka. Jeszcze raz. Kupiłam kilka kartonów mleka, ale nie mogę nic znaleźć. Nie wiem, u Pauliny nie ma, w Ogiście nie ma. Gdzieś pewnie jest, ale raczej nie była, bo tutaj jest. Nie ma. No u Pauliny też nie ma. Nie mam żadnego pojęcia. No kupiłam, ale w lodówce nie ma. Sytuacja awaryjna, nie ma mleka do kawy. No, godzina na kawę, tak. Moja chyba też już. U Was 17 w sumie. Ja o 17 będę piła pewnie już ostatnią kawkę. Ale dzisiaj tej kawy wleci dużo. No, co tam? No? Na chwilę, dobra? A gdzie idziesz? Ja muszę ściągnąć z paneli te czerwone. Już bo... Mamy super ładowanie, jest nasze super słońce, jest tylko, że właśnie nie korzystamy z No tego. to czemu nie powiedziałeś? Zobaczę, właściwie teraz jest ładowanie. No to 480, tak? Słuchajcie, staruszek ściąga te maty z paneli, bo będziemy płynąć jeszcze kilka godzin, a mamy bardzo mocne słońce, więc fajnie byłoby to wykorzystać, bo mamy jakieś 30-40% naładowania akumulatorów, więc bardzo słabo. Trochę silnik nas ładuje, ale mimo wszystko też ostatnie dni były bardzo pochmurne i to naładowanie chyba przez ostatnie kilka dni w ogóle nie chciało nam dojść do 100%, więc trzeba skorzystać. Potem przed śluzami znowu się zabezpieczymy, bo dla tych, którzy nie wiedzą, to chodzi o to, że nie wiem jak to powiedzieć, rzucacze, ci, którzy są na ścianach kanału, rzucają takie twarde kulki, żeby trafić bezpośrednio na pokład jachtu i do tych kulek my się przyczepiamy i wtedy wciągają te cumy. I żeby po prostu ta kulka nie uszkodziła nam paneli i okien, to je zabezpieczamy w taki sposób. Ale gorąco jest, po prostu ludzie się tutaj tak pocą. I jeden pan nie wytrzymał i z masztu, a nie widzicie teraz, ale położył się obok masztu, w cieniu. To będziemy mieli 4 godziny ładowania takiego dobrego, nawet 4,5. Powinniśmy naładować myślę do 80% naprawdę. Teraz też ściągnę. Słońce tutaj się wdziera niemożliwie, paląc stopy. Wszystko pali.
statek przed nami bierze taki ostry zakręt. Znaczy w sumie nie ostry, tylko taki łagodny w sumie zakręt. Taki powolny zakręt. Ktoś na spokojnie przepłynął sobie przez kanał. Słuchajcie, nie wiem co się tam dzieje na czacie, ale tylko dodam, że za nami płynie nasza syrenka, ale trochę współczuję, bo na pokładzie jest tylko i wyłącznie John plus line handlerzy i pilot, ale pilot, no, można powiedzieć, że no, nie ma prawa brać steru do rąk, bo nie odpowiada w ogóle za cokolwiek, więc jestem ciekawa, czy John jak załatwia sprawę, choćby pójście do toalety, czy może poprosić pilota o zastąpienie na chwilę, czy jak to działa. Słuchajcie, będzie duża fala. Duża fala. A huge wave. No, słuchajcie, ustawić tak trochę może bardziej. O. Ale fala będzie. No powiem ci, fala fest. Bardziej tak dziobem próbuję. Be careful! Okay? Yeah. Jest okay?
Dobra, wracamy na tory. Musiałam się bardziej dziobem ustawić, bo by nas zmiotł tutaj. Wiesz co można też zrobić? Co? Jak widać, że tak powinien zwolnić troszkę, bo im szybciej powinien będą palić, tym szybciej i ją No w sumie Wiesz, tak, ale wyskakujemy. przeszło i poszło. Właśnie, Też jestem w razie czego gotowy. a, to mogę iść już? Bo chciałam sobie kawkę. A możesz mi poszukać tego mleka? Ta herbata. A, dobra. No kurczę, Dobra, nie mogę, dobra. nie wiem gdzie jest to mleko. U Pauliny szukałam, nie ma. W Bakiście tutaj, gdzie siedzi Jimmy, nie ma, nie wiem gdzie. A mleko było nieotwarte, więc bez lodówki gdzieś leży. W tej Bakiście? Czy tam razem z płetwami? Przed nami ostry zakręt w lewo. Garbię się dzisiaj, bo jakoś tak bez energii. Słuchajcie, przydałoby mi się na ploterze czat z YouTube'a, żeby mogła zobaczyć, co piszecie. A co? Szukałem mleka, ale jeszcze na razie przełożyłem tam kilka rzeczy do innej kajuty i zaraz to Kupowałam na pewno 3-4 kartony. Słuchajcie, mijamy bojkę o numerze 58. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś może zweryfikować, ile bojek jest na jeziorze Gatun, takich bojek nawigacyjnych, pław w sumie nawigacyjnych. Teraz jest 58, zaraz 9.
czy jest gdzieś jakaś oficjalna informacja, to w sumie by nam zobrazowało, ile jeszcze przed nami. Teraz mamy taki zakręt o kącie prostym. No co gdzie to mleko jest? Ja nie mogę. W szafie też nie? A u Pawła? Co? Skręcamy tam. No ja wiem, gdzie skręcamy. Ale tylko mówię, żebyś powiedział. Nie, to ja to wiem. Dlatego nie chcę tak, wiesz, robię delikatnie, nie? Nie ma na pewno Pauliny na materacu, nie ma pod materacem, w szafce też nie ma. Chyba, że tam przy oknie, a tam przy oknie to musiała być na samym dole, żeby nie wpadała się na dole. A tam gdzie pralnia? Tam gdzie rzeczy do prania? Pod oknem? Pod oknem? Nie, pod oknem. Na zdrowie. U Pauliny pod oknem. Pauliny, to nie masz tam przy oknie. Kurczę, kupiłam 3-4 kartony mleka i nie ma. No jaki absurd. Ja z czym ja mam pić kawę? A w tej siatce niebieskiej tutaj co jest? Jest? Gadasz? A! Słuchajcie, jest mleko. Cały czas było pod ręką. No może ja przez przypadek wrzuciłam. Co? Chodź, to ja ci zrobię już. Znaczy ja bym chciała już sobie kawkę zrobić, ale jak chcesz to... Pozmywam naczynia. Chcesz? Dzięki. Wykonałam najtrudniejszy manewr, także już sobie poradzisz. A kamerę maktową masz na, że widzą ten? Wyspy teraz widzą, znaczy krajobraz. Dobra, słuchajcie, wróciłam. Popatrzę na wasze komentarze, co tu się dzieje. Słuchajcie, mleko się znalazło, także super. Jako człowiek słusznej daty zawsze się zastanawiam, dlaczego do ojca zwracasz się jako staruszek. Nie jest to mój ojciec, tylko tata, zawsze to podkreślam, bo jest jak dla mnie różnica, ale to tak prześmiewcze po prostu, no. Spójrzcie na staruszka, czemu wygląda na staruszka? Marcin, Puma, to może po naszemu piwo, wódka, inny alkohol, tylko nie wiem, czy wtedy w kanał trafić. Nie, wszystko pójdzie właśnie w kanał. Wiecie co, mam chyba tam pół litra rumu, zostało mi jeszcze z Martyniki, więc prawie rok leży. Nabiera smaku, że tak powiem, ale u nas alkohol w ogóle nie wchodzi. Nawet mam problemy, żeby płukać zęby płynem takim do płukania z alkoholem, bo idzie mi w łeb, nie? Także bardzo unikam alkoholu, nie lubię. Kuda ryba. To jak co uaktywnić kapitana, jak ogarnie panele, nie kusi was czasem popłynąć na taki jak kapitan Baranowski na prędkość? Nie jest, no problem. Czy wyobrażacie sobie płynąć bez siebie albo przerwać, język mi się plącze.
albo przerwać podróż i wrócić do Polski. Czy kusi nas na prędkości? Nie, bo w sumie nigdy nie było takiego planu, że chcemy przepłynąć na prędkości. Więc raczej znaczy czasem rzeczywiście jest coś takiego, że kurczę, może byśmy mniej rzeczy zobaczyli, może szybciej, ale z drugiej strony szybko się jakby reflektujemy tym, że być może to jest nasz pierwszy... Czy wy widzieliście jaskółkę, która przeleciała przed kamerą? Być może jest to nasz pierwszy i być może ostatni rejs dookoła świata, więc no trzeba korzystać. Czy wyobrażasz sobie płynąć bez siebie albo przerwać podróż i wrócić do Polski? Powiem wam szczerze, że czasem uważam, że byłoby... Yeah, on the live. Że czasem byłoby... Jakby to powiedzieć? Sorry, jestem tutaj wyrywana z kontekstu. What? What? If you have any questions, Okay, wait. you can ask me. I'll be happy to answer. I have written 3 books about the canal. 3 books? Yes. Okej, słuchajcie, tutaj Jimmy mówi, że jak macie pytania do kwalifikowanego pilota kanału panamskiego, to zadajcie mu śmiało wszystkie pytania. Co to było? Jakie macie ochotę, bo mówi, że wie wszystko, nawet przeczytał 3 książki na temat kanału panamskiego, także zadawajcie mu trudne pytania teraz. Kontynuując, bez siebie albo przerwać podróż, tak, no mam takie dylematy. Nawet bym powiedziała, że dość często. Czasem uważam, że byłoby łatwiej płynąć samemu niż z osobą towarzyszącą, szczególnie tak samo upartą jak ja. Także tak, są takie dylematy. Bardzo, bardzo często. Moniko, kawa z mlekiem, ale bez cukru. Nie, ja to jestem taka łakomczuszek. Zawsze tam troszkę sobie słodzę. Musi być mleko i kawka. Mleko i cukier. No. Słuchajcie, po lewej stronie mają być jakieś małpiszony. Ale gdzie po lewej? Tutaj Monkey Sightseeing. Nie tutaj, trochę dalej, o tam gdzieś. Ale mówisz o tej stronie, tak? Tak, no. Słuchajcie, no jak coś zobaczymy, to będziemy tam pokazywać. Na razie lewy brzeg jest trochę dalej niż prawy, więc bardziej kamera jest na prawy. A, jeżeli chodzi o Doris, to partnerka zakładała kanał. Dobra, już coś takiego pamiętam, ale wybacz, nie do końca. A coś takiego było rzeczywiście. Kiedy jakiś rejs dla gości? Myślę, że najwcześniej dopiero na Polinezji. Monika kiedyś wyjaśniała, no dlaczego staruszek, tak, no już to mówiłam, ale to po prostu tak, oboje nam to rzeczywiście, obojgu nam to pasuje i tak o. Co dalej po Galapagos? Wyspa Wielkanocna, Pitcairn i Polinezja. To takie najbliższe miesiące. Dla odróżnienia, bo tata też piękny i młody, tak, zgodzę się. W polskiej kulturze kobiece imiona kończą się na A. No właśnie myślałam, że Doris to może być i mężczyzna, i kobieta, w sumie nie wiem, dlatego zwracałam się tak z różnymi końcówkami. Na maszcie co chwilę jakieś takie białe pasy, no nie wiem, co mogę zrobić z tym. Rzadko, ale się zdarza. No leżała 2 lata w bakiście dosłownie, w magazynie. Monika zadała pytanie, jestem ciekawa, jakie języki waszym zdaniem się przydają po drodze. Angielski wiadomo, a potem hiszpański czy francuski wam się przydaje? No mówiłam wczoraj chyba, tak, wczoraj na live, że gdybyś umiała 3 języki, angielski przede wszystkim, hiszpański, francuski, to cały świat można zwiedzać bez żadnego ale. Szczególnie właśnie angielski i hiszpański. Tutaj na przykład w Panamie wszyscy jak jeden mąż mówią po hiszpańsku. Rzadko się zdarza, żeby ktoś mówił po angielsku. Teraz jest taka okazja, że jak macie ochotę zadawać pytania, to Jimmy odpowie, no w języku angielskim poodpowiada. My na razie we Francji, uczymy się hiszpańskiego, może myśleliśmy, żeby ruszyli dalej, ale na razie na plan tylko śródziemny. Oglądam was Idony, podziwiam, pozdrawiam z Gardela, bardzo pozdrawiamy serdecznie i każda nauka czegokolwiek bardzo wspomaga mózg. Ja też uczę się hiszpańskiego obecnie, idzie mi jako tako, podstawowe zwroty znam, coś tam z załogą, czasem się dogaduję. Dookoła dżungla, no dokładnie.
i pod wodą, ale zalana. No to jest dla mnie niesamowite, że zalali las. No jesteśmy dosłownie tuż obok brzegu, naprawdę. Kapitan Stratford. Strzelam, ale się nie znam, że może kabelki mają niestyki, ale nikogo nie oskarżam. No, ja robiłam te kabelki, ja je zarabiałam, także rozumiem, ale no, testy przeszły dobrze, no. Ale rzeczywiście, może na drganiach, szczególnie jakiś silnik włączony, to są jakieś tam niestyki, chociaż kurczę, no, starałam się. Połączenia kablowe, najmniej odporne na zakłócenia. Najlepsze byłoby. No, ja odbieram teraz sygnał z Wi-Fi, no. Właśnie chyba też mi się wydaje, że AA ma rację, bo napisał chyba najbardziej. Uciekło mi pytanie. Dona ma dość żeglowania. No rozumiem, każdy po prostu ma swoje predyspozycje do różnych rzeczy. No i też sporo lat z tego co wiem, co tam żeglowali. 10 lat, Benetu 42. No widzicie, 10 lat. I trzeba się ich zapytać, jak zdrowie psychiczne. Zakłócenia nie są częste. Super. I przeniesie się na katamaran Zatara. Ciekawe bardzo. No, jaskółkę było widać, tak dosłownie tuż przed kamerą. Obraz ma częste zakłócenia. Co ja mogę zrobić, kochani? Nie wiem, co mogę zrobić. Doris, my tu za oceanem i za ekranem nie możemy poczuć tej temperatury i wilgotności. Czy możesz to odpowiedzieć? Niestety jeszcze nie potrafimy tego doznać. Oglądających zapach kawy mogę sobie wyobrażać. Jest niesamowicie gorąco. Ja wam tylko powiem, ile jest na pokładzie. Na pokładzie obecnie jest 34 stopnie. Czasem, no myślę, że w Polsce bywa tak latem. Rzadko, bo rzadko, ale bywa. Ale najgorsza jest chyba ta wilgotność. Bo wszędzie, gdzieniegdzie pojawia się jakiś grzyb, wszystko tak jakby pleśnieje. Ten klimat jest najbardziej wymagający, jak do tej... Thank you very much. Ten klimat jest jak najbardziej, jak do tej pory najbardziej wymagający. Wiecie co, nie wiem, czy można poprawić ten obraz. Mogę jedynie co zrobić, to przełączyć na trójdzielny obraz i tak też zrobię teraz. Tylko muszę tutaj kamerę zmienić. Może tak będzie lepiej, zobaczymy. Dajcie mi znać. Chyba z tego co widzę, to tylko ta masztowa ma jakieś problemy. Dajcie znać, czy się nie mylę. Dobra, słuchajcie, jak macie jakieś pytania do pilota, to możecie zadawać. Z tego co widzę, było pytanie, ile lat jest pilotem. No to tak jak mówiłam, temperatura i wilgotność są powalające. Nie idzie wysiedzieć, pospacerować gdzieś na słońcu, bo po prostu jest to wręcz niebezpieczne, bardzo męczące. Powiem brzydko, ja się w życiu tak nie pociłam jak tutaj, dosłownie. Bardzo jest uciążliwy ten upał.
Okay, dobra. Okay, so we have a few questions. Can you sit here? That we will see you. Okay, first question. How many years you are at the pilot? I have been in the canal for 27 years. 27 years? Yeah. Yes, I am 26. Wow. Okay, next question is... Zapytaj pilota, czy ma nieprzyjemnych gospodarzy. Okej. Okej. In your whole career, jakby to powiedzieć? Co? Jakby miałeś. Czekaj. A miałeś kiedy? No, że w całej karierze. Całe pytanie Czy w całej karierze miał... nawet po polsku mi ciężko. Niemiłych załogantów i z jakiej narodowości? In your whole career, did you have some Unpolite. not nice people Oh, yeah. or unpleasant, And which country? which were angry at you know what I mean? Actually, maybe out of 100%, I think for me, in my case, about 98% very good. About 2%. It doesn't matter the country they're from. Nationality, No, it's just the mood they're in. So, but usually it's a very nice and pleasure mood. Just like us. Yeah, exactly like you guys. sometimes she might be not nice. No, Sometimes. sometimes But she's angry. Like Puma. A jaka była taka najgrzeczniejsza na przykład? Z jakich krajów najczęściej spotyka się z przyjemnością? From which countries, from what countries, the crew is the most pleasant, the most nice to you, The most like it. most grateful, uh, most obedient. usually we have a lot of people from Europe and other countries from that area, and most of them are from there. We do have some U.S., not a lot, but usually it's from Europe. Okay. Yeah, different countries. Just like us. Like us. Słuchajcie, więc thank you very much, Jimmy. Więc tak. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Ciężko mu było powiedzieć o niemiłych załogantach. 98% ma raczej tych milszych. 2% niezależne od kraju, tylko po prostu bardziej od humorku załogi. Okej, idę dalej zadawać pytania. Najtrudniejsze sytuacje w przeprawie. Can you tell us about the most dangerous situation in the whole career about Panama? The most critical part during the transit is when you're inside the locks. When you're inside the locks, you want to be in the middle, avoiding the wall of the locks. So it just depends. If it's raining, if there's fog, and if you have the people, professional people handling the lines. Like you guys, you decided to hire people from the local area, and that's perfect because they know their work. Sometimes we have people on the boats, on the yachts, that are too old to probably be handling lines or too young. So we allowed from 14 years old and up. But sometimes you get 80 years old, Not experienced. not experienced handling lines, which is not very good. But also we support local economy. Yeah, Because our money goes to Panama. yeah, that's right. But it's a perfect decision because they know how to do the work. It's a perfect decision. So the critical part is
if the climate is not very good, and inside the locks. Okay, understand. Yeah. Amigos, you are the best. We are the best, I know. W którym miejscu jest router? No tutaj w salonie w sumie sobie leży. Czyli wyszło na to, że jesteście przeciętni. Nie, tam przeciętni. Nie ma co się tak szufladkować. No? A, już. Staruszek prosił od godziny o herbatę. Dlaczego został pilotem i na co narzeka? Okej, to już tam staruszkowo ja zrobię herbatę. Dlaczego został pilotem i na co narzeka? Podsuń mi mikrofon. Monika, ja nie dosięgnę mikrofonu. Ty... A dobra, okej. Dam mu mikrofon? Okej. Okay, Jimmy. Another question for you. Why you became a pilot, and what for do you complain the most? What you complain? What you complain for the most? Okay. First, okay. First of all, there's two type of positions for transiting the Panama Canal. There's the pilot, which handles big ships, and there's the transit advisors that we handle up to 20 meters in length overall. Now, what was the question? What? Why you became pilot? Why you choose Oh, particular job? okay. The people that like me, we love to be doing this, and we love to navigate and take people through the Panama Canal. I usually explain to people while I'm doing the transit how it works, how it operates, why was the canal built, and so on, the history, and so on. So it's you gotta like this to do this type of job. I mean, you're gonna get wet, you're gonna get sunburn, you're gonna get hot, everything. So you gotta like to sail and to navigate. We can't do the sailing here, but we gotta do it with the motor engine. But that's the way it's required here. But yes, you gotta love this. Do you complain about anything? Complain? Com- During your job, during your work, Uh-huh. do you complain about anything for maybe what are the things you don't like in this job? Okay, Is there sometimes anything or not? sometimes it's the food, Is what? the food, the meal. Ah, okay. Because sometimes I have been on boats that the food is not very good and it's not very clean, the area. So that's the only complaint I think I have. The rest, and the water. The water has to be bottled water. That's what we ask for, at least to have that. Yeah. Well, I think that's the only complaint. Yeah, So you like this job? yeah, yeah. Is this your full-time job or this is like additional job? We transit advisors like me have two jobs in the canal, two positions. So I do this when I'm available. The canal actually train me, and they call me to do this whenever I'm available. The other job is I'm a editor for the Panama Canal. What Editor, yes. What is editor? Like the manuals, maintenance
that type of positions. No, my pleasure. Dobra, zobaczę. O czym? Let's go more to port. More support, yes, because they are Yeah, just they're turning. separate. Yeah. Muchacho, nosotros nos vamos a amarrar una boya ahí en Gamboa. A ktoś się pytał o router. W którym miejscu jest router? Ty odpowiadałeś na to pytanie? W którym miejscu jest router? W którym miejscu? Tak, okej, dobra. Y no es el de nosotros, es el que nosotros seguimos. No bo pytanie, co jeżeli silniki padną, a to dlaczego nie zrobiliście tego przychodu? Dlaczego co? Pytanie. Dobra. Okej, jesteśmy znowu na fonii, powinno już być nas słychać. Tu mam pytanie od Pawła JK99. Dlaczego nie zdecydowano się na zwykły przekop podczas budowy kanału, tylko na system śluz? No więc odpowiadam właśnie na pytanie, wiesz? Pilotowi? A, okej. Dobra, muszę przetłumaczyć po angielsku, okej. Another question for you. Okay, maybe I will ask the question. Why the canal is not just a normal ditch without any logs? Why the logs are necessary on the channel? Could it be done without logs? Just normal ditch or normal, you know what I mean? Okay, to understand how the canal was built, the first idea of building the canal was going to be a huge ditch connecting both oceans, Caribbean and Pacific, by the French. The French were trying first to do this for about 20 years. They never completed it due to many reasons and many difficulties, like the topography, the land. Imagine excavating. They have done, back in those days, they have completed the Suez Canal in Egypt. Over there is a desert. It was only sand to excavate. As you can see here, we have a lot of mountains. We have jungle. We have animals. We have wild animals. But the worst part of all this was the mosquitoes. The French didn't know that the mosquito was transmitting the malaria and yellow fever, dengue. So a lot of people were dying and they didn't know what it was. Once they left, the U.S. took over, and the U.S. still didn't have a decision of what type of canal to build. It was either a sea level or a lock type canal. So what they did was they voted for that. The lock type canal won for a small amount of votes. And that's why they decided to use the water. It rains a lot here in Panama, 8 to 9 months throughout the year. So they decided to use the water as a benefit, creating the lake we're on now. Gatun Lake is man-made, artificial. It took 4 years to create. So by using the water, they did not have to excavate 80 kilometers. So what they did was they built the locks to raise the ship up to the lake level. They sailed through the lake, and at the opposite end they had to be lowered back down. Both oceans have the same level, which is 0. The highest
limit here is the lake, 27 meters above sea level. So you go up in 3 steps, navigate or sail through the lake, and then 3 steps back down at the other side. And the whole procedure takes 8 to 10 hours. So can a sea level canal be built today? Of course. It will take more time, For digging. yeah, and more money. Okay, can I ask you, if we build the canal at the sea level Uh-huh. without blocks, wouldn't it cause a problem because of strong currents? Because little bit differences between the sea level and the oceans, like for example in Gibraltar. In Gibraltar, Yeah. one side is Mediterranean Sea, Mhm. the other side is Atlantic, and there Yeah. are very strong currents up to 4 knots. So I think if you connect 2 big oceans in a very narrow canal, the currents might be extremely strong. Of course, yeah. I suspect, but The French were not thinking of that. yeah. After the canal was built, a lot of studies were done for a sea level canal. One of the things about the sea level canal is that we have the Pacific Ocean south. What happens with the Pacific Ocean has a more pronounced tide. Yeah, exactly. So it is either up to 5 meters in tide. Imagine that. So 5 meters of difference. Yeah, so Pacific and Atlantic. every 12 hours, if we had a sea level canal, would have been a current out or in. Exactly. So it was going to be a problem. Yeah, very big problem. Another thing, if we have a sea level canal, all this was supposed to be salt water. Yeah. And that would be a big problem. The environment, and this also provides for the half of the population in Panama for drinking water. And another study they actually did was the aquatic sea life that we have. There's a sea snake in the Pacific that would have crossed very easily to the Atlantic and killed a lot of species. For example, they did that study and they found that out. So yeah, those are the reasons. Okay, thank you very much. Sure. This was a very comprehensive answer. Very comprehensive answer. Thank you very much for that. Dobrze, czytamy następne pytania. Więc ja tylko tak podsumuję po polsku, co powiedział Jimmy. Tutaj jest kilka względów, dlaczego wbudowali taki system śluz, a nie po prostu normalny przekop. Po pierwsze, wykorzystując jezioro Gatun, które oczywiście było sztuczne, ale jednak powstało w pewnym sensie naturalnie, bo po prostu deszcze zalały ten obszar. To pozwoliło im uniknąć bardzo trudnego, mozolnego przekopu, no bo jednak zaoszczędziło im kilkadziesiąt kilometrów przekopu, tak? To jest bardzo dużo pracy. Druga sprawa jest taka, że gdyby był zwykły przekop bez śluz, to różnice poziomu wody między oceanami, które dochodzą tutaj do 5 metrów, powodowałyby bardzo, bardzo silne prądy. I te prądy by znacząco utrudniały żeglugę w tym kanale. Kolejny aspekt jest taki, że chodzi o środowisko i bioróżnorodność. Tutaj zalanie tego obszaru wodą słoną z oceanu znacząco by wpłynęło na to środowisko i spowodowałoby śmierć i wyginięcie wielu gatunków. I jeszcze jeden aspekt też dotyczący środowiska jest taki, że gdyby przekopać kanał, taki zwykły, znaczy dokonać takiego zwykłego przekopu, to niektóre gatunki by mogły przepłynąć z oceanu spokojnego do oceanu atlantyckiego. Jimmy tu mówił na przykład o wężach niektórych morskich, które gdyby się przedostały na Karaiby, po stronie atlantyckiej, to by spowodowały wyginięcie wielu gatunków. Mogłyby spowodować i o to też się obawiano. Tak więc to są takie 4 w sumie aspekty, dlaczego nie zdecydowano się na zwykły przekop.
Tak, Sagittario 5405 tutaj też zauważył, że przekop takiego terenu, który jest górzysty, porośnięty lasem i tak dalej, to byłby bardzo, bardzo problematyczny. Masz Tomasz, mój przyjaciel z Koszalina, pyta: hej Mateusz, jak tam wasz balans energetyczny? Rozmawialiśmy kiedyś, jak jeszcze stałeś na Śródziemnym. Macie jakiś odcinek o elektryce? Tak, jest odcinek z St. Lucie, jak zmieniamy naszą elektrykę. Wymieniliśmy panele. Teraz mamy 2 kW paneli i zmieniliśmy też baterie nalitowe. Mamy 1200 Ah baterii. Tak więc jak tylko jest średnio słoneczny dzień, to nie mamy problemu z energią. Ostatnio w Panamie były dni bardzo pochmurne, kilka dni. No i mamy tak, teraz obecnie mamy baterię, która zbliża się chyba do 50% naładowania. Ale powoli mamy coraz więcej, ponieważ mamy dzisiaj taką, no, trochę słoneczną pogodę. Nie jest może takie 100% słońca, ale jest powiedzmy tak pół na pół. I mamy też ładowanie silników, bo płyniemy na silnika, tak więc mamy 2 alternatory działają i też ładują akumulatory. Natomiast dzisiaj jak dopłyniemy do mariny Flamenco, to myślę, że powinniśmy mieć jakieś co najmniej 60, może nawet 70% baterii. Natomiast na obecnym setupie, jak tylko dzień jest taki powiedzmy w 50% słoneczny, to nie ma problemu, jesteśmy na plusie, jeżeli chodzi o energetykę. Kapitan Stratford 5212. Za dużo komarów, więc zalali las i jest ich jeszcze więcej. Być może. Su Janusz Triatlonu Marunia. Świetny pilot, jakbym National Geographic oglądał. One of the viewers said that you are wonderful pilot and you could you could tell stories on National Geographic. Chyba Puma naładowała dobrze mikrofony, bo jeszcze parę godzin. A pytanie do Jimmy'ego. Is the speed of the locks fill up adjusted to the size of the ships passing through, or does it remain the same? Okay, there is one more question for you about the locks. Is the speed of the locks the locks fill up adjusted to the size of the ships passing through the channel, or does it remain the same? The speed, I think it's about the speed of the locks, how fast the water fills the locks. Okay. Is it always the same, or is it adjusted to the size of the ship? Okay, for the operation of the locks, the original locks that were built over 110 years ago, the operation is the same in all of the locks. And how fast, how much of the amount of water we transfer? Okay, I will put it this way. It takes about 8 to 10 minutes to fill the locks with the water from the lake. And it takes the same time to lower the water or to drain the water from the locks. 8 to 10 minutes. These are the original locks. With the new locks for the bigger ships, it takes 15 to 20 minutes because they're bigger. In the original locks that this boat is going through, we transfer around 100 million liters of fresh water. About from one chamber to the other, from step to step. That means that we are transferring about 12 million liters of fresh water per minute. That's how fast we transfer. 100 million liters of fresh water equals, so you can have a better idea,
to 78 Olympic pools. Better yet, I could put it this way so you can understand even better. The amount of water that we transfer, 100 million liters, is the same as flushing the toilet about 33 million times. I can also it's a square of the size of 10 meters. 10 meters by 10 meters by 10 meters. Uh-huh. It's 1 million liters. One So exactly. 100 of such squares. Yes, yes. So that's how it is, and it's all done by gravity flow. No. Was it any time that the transit through a channel had to be stopped? Stopped? Yes, okay, okay, sorry. Had to be stopped because of the water level was too low. Was it any time? Did it happen any time that you had to close the channel because the water level was too low? No, we have never closed the canal because the lake is too low. We have never done that. We do have different procedures if that happens to save water and to transit the ships very safe. The canal throughout the history, it has been closed 13 times. The first time it was 1 year after it was open in 1915. And another 11 times to the same reason it was closed. It was closed due to the landslides. Landslide, the mountain came down in the Culebra Cut, which is ahead of us, where the mountains are. It's the narrowest part of the canal, and it was very unstable. So the land came down, the mountains. And those are the 12 times we have closed. The 13th time, it was due to a lot of rain. A lot of debris and sediments were coming down from the rivers, and those sediments could affect the ship's propellers. So we decided to close for 1 day, and those are the reasons that we have closed the canal for. Okay? Okay. Careful, careful. Co? No, zapytałam, to czekam. Dobra, jest okej. Dobra, jest głos. Jest elewator, tak?
coś powiedz, bo nic nie mówisz. Słyszysz? Powiedz coś. Powiedz coś. Mów test. No rzeczywiście, chyba jest z laptopa. Pokaż na chwilę. Ej, rzeczywiście jest z laptopa. Dobra, spróbuję to naprawić. No dobra, słuchajcie, głos jest z laptopa. Nie wiem dlaczego się przestawiło. Spróbuję to zmienić. Na razie ja mam mikrofon, także spokojnie. No z laptopa, dobra, postaram się to... Kurczę. Dobra, powinno być teraz z mikrofonu. Sprawdzę u staruszka. Weź, zrób test jeszcze. Test? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Test mikrofonu, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Słychać, Monika? Okej. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, test mikrofonu. Jest ok? Ok, Monika potwierdziła, że mikrofon działa. Odpowiedzi agent pilota, ok, dobra. Postaram się tłumaczyć. Znaczy ostatnio w ogóle przetłumaczyłem odnośnie tego kanału, dlaczego kanał ma śluzy, a nie jest normalnym przekopem. Zaraz zobaczymy kolejne pytania, jakie są. Właśnie mijamy olbrzymi kontenerowiec MSC. Tu jest takie ciekawe pytanie. Pytanie brzmi: jak wygląda procedura, gdyby na jeziorze nastąpiła awaria silnika? Jest szansa stanąć i naprawić, czy też z racji dużego ruchu coś przypływa i holuje do śluzy? Ok, zaraz zapytamy się pilota. Okay, there is another question for you, Jimmy. Another question. What happens
if the engine experiences engine failure. What then? Can he stay at anchor and try to repair, or does some towing boat comes and it tows the boat? How it goes? Okay, for any type of vessel, could be a big vessel, could be a small sailing boat, it will have to be towed and move out of the channel to a mooring or to anchored in the anchorage area. So yeah, it has to be out of the way as soon as possible. So that's what happens. So you are towing the vessel, and out of the channel it can be repaired. Yes. For like us, if that happens, we will have a launch from like a pilot boat tow us to another place. With the big ships, it will be a tugboats. Tugboats since we have around 35 actually tugboats right now, and these are very powerful. These are those who are going there? Over there? Yes. Each one of them average $11 million. About 6,000 to 7,000 horsepower. Very powerful. Yeah. So, if such a failure happens, does it the ship must pay some fee for the towing, or yes? Could you say what was the fee? You know or no? It will depend. Like for tugboats, an hour per hour or fraction of an hour is about $1,500. $1,000. 1,500. 1,500. Okay, 1,500. Okay. And for the small yacht, you don't know. I don't really know, but it's less. Much cheaper. Okay. Closer to the. Yes, starboard. Yes. I'm just. Yes. Dobrze, pozwolę sobie przetłumaczyć odpowiedź Jimmy'ego odnośnie awarii silnika. Tak więc jeżeli statek w trakcie tranzytu przez kanał Panamski odnotuje awarię, no to musi być jak najszybciej odholowany. Nie ma tu możliwości naprawy na miejscu. Musi być jak najszybciej usunięty z kanału, żeby nie tamować ruchu. I wtedy wysłany jest holownik. Oczywiście w przypadku dużych statków to są to takie większe holowniki, bardzo potężne, mają po prawie tam chyba 7 czy 10 tysięcy koni, taki jeden holownik, bardzo silny. I koszt takiego holowania, godzina takiego holowania kosztuje $1500. Za dużego statku myślę, że to nie są duże pieniądze. Natomiast w przypadku awarii na takiej mniejszej jednostce do 20 metrów, czyli takiej, na jakimś jachcie na przykład, no to wtedy jest holowany przez zwykłą pilot boat, czyli taką łódkę, którą właśnie pilot przepływa na jacht. Dzisiaj rano właśnie taka do nas przypłynęła, przywiozła Jimmy'ego. No i wtedy to jest dużo tańsze, ale Jimmy nie wie dokładnie jaki jest koszt. Myślę, że może paręset dolarów za takie holowanie.
może nie wiem, 500, może 1000 już za całe holowanie, tak? Tam więc tak to wygląda. Ty coś mówisz? Halo, halo? O, znowu to samo. Czekaj, nie mów, bo nie ma dźwięku. Wiecie co, nie wiem czemu mi się to rozłącza. Zmienię mikrofon może. Mam wszystko poustawiane, super, a... Coś może w ustawieniach. Dajcie mi chwilkę. Nie jest takie łatwe ogarnąć. Dobra, pukam i powinno być ok. Coś tutaj ten mikrofon nam może się rozładowuje powoli. Nie wiem, coś świruje. Podłączam go do stacji ładującej i mam nadzieję, że będzie ok. Przekazuję staruszkowi mikrofon, bo teraz jestem w salonie, więc przekazuję. Zobaczymy, czy słychać. Dajcie znać. Co jest dźwięk? Staraj się nie klikać guzików. Dobra, okej, dobra, sorry. Dobra, chyba coś niechcący kliknąłem i dlatego przez chwilę nie było dźwięku. Monika tu jest ekspertem w tych mikrofonach, ja ich tylko używam, a ona natomiast to są jej mikrofony, cały sprzęt jest jej, tak więc ona jest dużo bardziej kompetentna. Tu było ciekawe pytanie. Pytanie do Jimmy'ego. Jak to się dzieje, że statki w kanale czasem wpadają na mieliznę lub dochodzi do kolizji? Okay, Jimmy, there is another question for you.
how it happens that ships in the canal run aground or had collisions in the canal? There's different type of accidents. We have had ships that are go aground. Depending if they lose engine, they will go aground. Or we even had ships colliding into each other. Yeah, it could happen. But Nothing serious though. okay, As you can see, I understand. If they had some failure, of they can lose maneuverability, Yes. and they can run aground or have collision. But if they work okay, without failure, how it happens that they can run aground or they collide each other? well, I don't know if that happened, but you got to be concentrated while you're in the canal. If you don't do that, of course you're gonna go aground, and it could happen. It could happen. So because of loss of focus, loss of Yes, concentration. yes, or even the climate. Climate. It could be raining very hard. Low visibility. Yes, very low visibility or fog. We're gonna be Okay. let's pass that buoy, and we're gonna be then after we pass it, we're gonna go to one of the moorings, Okay. and we're gonna tie it up to wait. Okay. Okay, No problem. because we gotta wait for the big ships. Okay, no problem. Yeah. So we're gonna be So doing it from the bow. We throw a line from the bow, and that's it. That's what we'll do. So we pass this buoys. The on red starboard- buoy. on starboard, The starboard, Yes. exactly, and then turn right. and then turn right Okay. to one of the. Słuchajcie, jestem. Wiecie co? Chodzi o to, że po prostu Staruszek i Jimmy klikają. Tutaj na mikrofonie są 3 guziki, przyciski i oni cały czas klikają i dlatego to się przełącza, ale zaraz ich tutaj opierdzielę. So the big ship is already behind us. The red one. That's the first ship. The first. Jimmy, please try don't touch this Oh, button, okay. this and this. All right. Okay? All right. Please. Dobra, okay. You too. Yeah, I know. Teraz będziemy skręcać i na boje. Niegrzecznie. Dobra, sorry. Niechcący znowu wyłączyliśmy mikrofon. Znaczy tym razem chyba Jimmy wyłączył mikrofon, bo niechcący nacisnął przycisk, trzymając mikrofon, tak więc trzeba uważać. Dobra, zaraz skręcamy tutaj w prawo i się zatrzymamy na boi, ponieważ musimy poczekać, aż nas minie taki duży statek. Now? We are turning now? You're heading to that one over there. Ah, okay. So going straight. Yes. Cheers. 1, 2, 3. Yeah, Number I see, three. I see. The closest to the... To the channel. Okay, I understand. Vamos a la tercera, ¿viste? A la izquierda. So we will tie from the bow, but the boat will be not touching the buoy, not touching the mooring buoy, or Because we're gonna have a few meters. few meters, yeah. So we need to approach it from the leeward side, Yes. from the leeward. You're Okay. gonna go like this. Yeah, exactly. Więc musimy teraz podpłynąć do boi od strony zawiecznej, zacumować i po prostu przeczekamy te, nie wiem, pół godziny może trochę dłużej. Będziemy mogli trochę bardziej się skupić właśnie na waszych pytaniach, bo na razie to te pytania są takie, że ja co chwilę muszę coś robić, Monika też tam coś robi i nie mamy czasu się skupić na tych waszych pytaniach,
ale jak tutaj będziemy czekać na boi, to będziemy mieli więcej czasu wolnego. Tak, bo będziemy teraz do boi. Wiesz, muszę wstawić We're sobie... gonna be facing north. Jest. See, No bo teraz będziemy do boi, we wiesz? gotta get the other one. Ah, the other one. Yeah, That one? That That one? one. That one. Because that one has Musimy się- the hook closed. Jest. Musimy się zatrzymać i poczekać na statek, a na jeden dłużej, jeden jeszcze drugi jakiś. Monika, weź mikrofon, będziesz mówić. I będzie Nie to- przycisnąłeś nic? Nic nie wydaje. Okej, jest. Słuchajcie, tutaj klikali co chwilę i dlatego były problemy z dźwiękiem. Tak, mam nadzieję, że tak było. Słuchajcie, musimy dobić teraz do boi ze względu na to, że płyną dwa duże statki i one mają pierwszeństwo, więc na jakiś czas chwilę sobie tutaj staniemy. Teraz staruszek ustawił kamerę masztową w taki sposób, żeby było mu dobrze widzieć wszystko. I powiem wam, że poza streamingowaniem właśnie super kamera się sprawdza w takich właśnie sytuacjach. Czy kotwiczenie, czy dobijanie do boi, szczególnie samodzielnie. O, jeszcze ptaszek siedzi na boi nawet. Papa, ptaszku. Powiem wam, jest taki zapach jakby bez, jakiś lila gdzieś. Wow, jaki piękny zapach. Jezu, chyba z 2 lata nie czułam. Dobra, szczególny... A, znaczy... Forward. Súbela, trata de subirla un poquito más rápido. Aflójala. Zeszła im. Se te desmaña. No. Ahí, ya la veo. Dobra. Suéltala más rica, suéltala. Jest okej? Jest okej? Dobra, okej. Dale más. Dobra, tej boje jest taki hak. I do tego, ale te boje są wielkie, niesamowicie. Możesz się cofać. Dobra, 0 może już daj. Está bien. Un poquito más, dale más. How many meters the line? Is okay like this or? Little bit more. Dobra, jeszcze troszkę. Un poquito más, dale un poquito más. Tell me when stop. Ahí está bien. Ahí está bien. Stop? Stop! Dobra, ziomeczki, mamy to zrobione i teraz poczekamy. Nie wiem ile, nie wiem jak długo. Syrenka też tutaj cumuje do boi. Znaczy w sumie cumuje, dobija do boi. Wiadomo ile mniej więcej będziemy czekać? Well, it all depends how fast the ships are going. I'll say at least half an hour. Okej, słuchajcie, macie pół godziny odpoczynku.
Także my też idziemy odpocząć. Nie zatrzymuję live'a, niech sobie to leci. Możecie podziwiać, co tutaj się dzieje w koło. Dajcie znać, jak ustawienia kamery mogę wam pozmieniać, bo przez pół godziny nic się nie będzie tutaj absolutnie działo. Stoimy na boi i czekamy, aż przepłyną 2 statki. Jeden już, tak jak widzicie, prawie że przepłynął i czekamy dalej. No, możesz iść popływać. Myślę, że to jest 17 metrów. 17 metrów? No, a jesteśmy troszkę... Ale te boje są niesamowicie wielkie.
Słuchajcie, może nie każdy słyszał, ale teraz stoimy jakieś pół godziny na boi, czekamy aż przepłynie kolejny duży statek i wtedy włączymy się do ruchu. I na ten moment, w którym stoimy, wyłączam mikrofony, żeby nie gadać bez sensu i żebyście nie słyszeli, jak przygotowujemy sobie posiłki, bo będziemy się trochę tłuc. Ja ze staruszkiem jeszcze nie jadłam śniadania, więc nadrobiamy. Może załoga coś jeszcze będzie chciała zjeść, więc po prostu na pół godziny robimy sobie przerwę. Kamery zostają, live zostaje, wszystko zostaje, tylko nie ma dźwięku, jeżeli chodzi o nas. Więc wyłączam mikrofony i pół godziny odpoczynku.
Dobra, no wiesz, no dopiero Jest może- 10:37. Ona się odpała 5 minut, dobra, nie pamiętasz? Słuchajcie, teraz nadaję. Chwilę przerwy była, dalej jesteśmy jeszcze na tej bojce. Próbowałam walczyć z kamerą masztową, zarobiłam od nowa kable. No tutaj w kokpicie, no bo na maszt nikt nie będzie wchodził, więc no nie wiem, tyle ile mogłam zrobiłam. Odpięliśmy, podpięliśmy, zmieniłam wejściówkę do tego Etherneta i tak dalej, do tego kabla i dalej nic. Kamera nie chce jakby współpracować z nami dzisiaj. 2 pozostałe kamery działają, ale ta masztowa coś dzisiaj bardzo źle działa. Cały czas zacina i no przepraszamy was, no po prostu nie wiemy co się dzieje. Czy jest to zły montaż, czy OBS ma jakieś problemy, w sensie ten program do transmisji YouTube'a. Chociaż z drugiej strony 2 kamery pozostałe bardzo dobrze odbiera, więc nie mam zielonego pojęcia. Dobra, słuchajcie, staruszek usiądzie teraz. Próbowałam zrobić wszystko, co mogłam, zarobiłam kabel, wyłączyłam, włączyłam reset i tak dalej. Tutaj Tomasz pisze o
po puszczeniu pinga. Ja nie wiem, staruszek się może na tym lepiej zna. Także oddaję mu komputer i będzie tutaj walczył, ale no po prostu jakiś absurd dzisiaj jest. Co mówić? Anuj. Dobra, słuchajcie, jest już głos. Powiedz, co teraz sprawdziłeś. Czy jest zgodnie z radą... O, mam mikrofon? Nie, mówię do komputera, mikrofon jest dobra. w komputerze. Zgodnie z radą Tomka. Sprawdziłem pingi, wszystkie dochodzą. Znaczy ja podejrzewam, że ja już podejrzewałem od początku, że to nie jest kwestia połączenia sieciowego, bo w moim telefonie mamy aplikację Hikvision i w tej aplikacji obraz z kamery jest perfekcyjny, jest idealny, bez żadnych zakłóceń, wszystko jest idealnie. Gdyby był błąd po stronie komunikacji między kamerą a nie, czekaj, to jest ten. Gdyby No był to błąd po słuchajcie. stronie komunikacji, to na aplikacji też byłyby No to w zwiększał takim cenę. razie kabel zarobiony nie miał tu nic wspólnego, więc no nie wiem, co możemy zrobić. Tutaj ktoś pisze jeszcze o kodeku 264, 265. No ja to sprawdzałam, mam tu wszystko zrobione i jest niby okej, no. Weź to wyłącz. Switching resolution. Słuchajcie, próbujemy zmniejszyć rozdzielczość na kamerze masztowej. Może to coś pomoże. Chociaż widzę, że dalej się tutaj tnie. Mieliśmy śniadanie, a walczymy z kamerą. O, znowu. No to samo? Dobra, a weźmy... okej. A weźmy jeszcze Fluent. Detrás del Neo vienen de nosotros. Ja już nie pamiętam, jaki kodek wybierałam. Chyba 265, ze względu na to, że było tam napisane, że to jest najlepsza konfiguracja na takie live'y. A gdyby to była kwestia kodeka, to inne kamery też by się cięły, tak? Bo kodek jest wspólny dla... Tak, właśnie z tego co widzę, to tnie się głównie kamera masztowa. Więc chyba raczej to nie jest kodek. Czyli też teraz Tu jest- ktoś pisze, Paweł pisze, klatki na 30, a nie na 60. Kamera chyba nie ma klatek. No, cuando ya yo lo vea ahí. Nie wiemy, czy kamera ma klatki. Wiesz co masz tutaj w tym, w przeglądarce całą kamerę. Mierzyć No weź, łatwiej z no poziomu weź, przeglądarki. Pokaż. El Neo es el 12. Ustawienia. Audio, wideo. 12 tango. Tu masz. Viene por ahí. Ya Liczba klatek. Mamy 25 klatek, słuchajcie. Można zmienić na przykład na, nie wiem, na mniejsze. 20? No Ya lo dobra, está dobra. viendo. Bueno, voy a dejar que Kodek se- mamy que se 264. vea más. No Yo to- todavía no lo veo. Y de ahí 4 me plus, solté. włączony, wyłączony. Dobra, czekaj. Napiszmy. No. Interwał klatki? Zobacz. Co to znaczy? Nie wiem, nie mam pojęcia. A weź na dole nie ma, bo to jest gwiazdka. Weź tam dół. Daj. A nie. Nie ma. Co to znaczy interwał klatki? Nie mam pojęcia. Dobra, słuchajcie, zapisujemy 20 klatek Weź wróć do YouTube'a. i mamy kodowanie. Weź do YouTube'a włącz. Mamy kodowanie 264. Ktoś tutaj pisze, że stawia na zakłócenie lub przegrzewanie. Może. Czy kamera ma czujnik temperatury? Nie mam zielonego pojęcia. Ma? Chyba nie ma. Nie wiem, nie mam pojęcia. ale Rzeczywiście może to być to, bo jest tak piekielnie gorąco. Plus jeszcze, no ona jest bezpośrednio nie na ma też słońcu. wiatru za bardzo, no. I nie ma wiatru rzeczywiście. No to chyba mamy problem.
Znaczy Nagrywanie rozwiązanie problemu. Taka kamera powinna być w stanie pracować, no bo kamery takie są przeważnie na zewnątrz, na słońce ekspozycję też mają. Więc... Chociaż słuchajcie, zmieniliśmy na te 20 klatek i tak jakby nie zauważyłam jak na razie. Może na YouTube'a? To jest na YouTube. Więc wszystko co tu widzę... Jest? We're ready. Okej. Okej. No problem. Słuchajcie, uruchamiamy silniki, także wracamy do live'a, ale chyba kamera masztowa jest ok. Może te 20 klatek trzeba było, wiecie? Nie wiem. Jeżeli chodzi o plus tego kodeku, to nie mamy tego. Nie ustawialiśmy. Jest wyłączone. Jeżeli o to ci chodziło. Jeżeli chodzi o sekundnik, no nie wiem, czy to ma takie duże znaczenie. Ale no, zmieniliśmy na 20 klatek, słuchajcie, i chyba jest ok. Dajcie mi znać, bo ja na razie nie widzę, żeby cokolwiek zacinało. Do the cut and do the... Wiecie co, ja tu sama do siebie gadam. Dobra, bardzo dziękuję Marunia, że powiedziałeś, że jestem wyciszona. Rany boskie. Dobra, słuchajcie, kamery masztowej na ten moment nie będę ruszać. Mam wrażenie, że mniej przycina, jakość jest trochę mniejsza, gorsza, ale już zostawmy w takim ułożeniu, jakim jest. I rany, bo no, gadam sama do siebie. Dobra, podłączam już te pro mikrofony do komputera. Halo, halo? Lepiej mnie słychać? Dobra, jestem podłączona już pod te lepsze. Już nie bezpośrednio do komputera, tylko do tych mikrofonów. No, bardzo możliwe, że kamera jest po prostu przegrzana rzeczywiście, bo jest bardzo gorąco, nie ma wiatru, nie ma deszczu, nie ma niczego. My ledwo żyjemy, a co dopiero kamera, która tam musi przesyłać dane na takie serwery, odległości i tak dalej. Więc no, być może rzeczywiście zmiana klatek bardzo pomogła. Halo, halo, czy mnie słychać? Bo tutaj się pojawiła cisza. Jest ok, dobra, jest ok. Dobra, słuchajcie kochani, ruszamy. Nie ma to tamto. Wracamy do życia. Śniadania nie udało się niestety nam zjeść. Słuchajcie, no to jest nasz tak naprawdę pierwszy życiowy live, także mamy 3 kamery, mikrofony i tak dalej, jeszcze załogę. I pierwszy raz w życiu płyniemy kanał panamski, więc no musicie nam wybaczyć jakieś problemy techniczne. Nie spodziewaliśmy się takiego czegoś, no ale to jest tylko technologia, nie mamy na to wpływu.
Dobra, idę oddawać mikrofon staruszkowi. Ja postaram coś cokolwiek zjeść, bo już mi się słabo robi, wam powiem. I... I co? I do później. Chcesz nadawać? Bo tam były jeszcze jakieś pytania i tak dalej. Tylko nie przyciskaj. Dobrze, właśnie ruszyliśmy z boi. Pilot nam kazał trzymać prędkość około 5,5 węzła, więc mamy właśnie taką prędkość teraz 5,4, 5,5. Przed nami płynie bardzo duży statek Hoeg Autoliners, a za nami jakiś, nie wiem, kilometr może niecały, też kolejny duży statek MSC. No i płyniemy teraz taką częścią kanału, która jest węższa, bo to już nie jest jezioro Gatun, tylko już jest taki przekopany kanał, więc musimy się tu ściśle trzymać trasy. I tak przewidujemy, że będziemy gdzieś tak, myślę, że po 3:00 na śluzach od strony Pacyfiku. Jeszcze nam zostało tak na oko, zaraz zobaczymy, ile tu jeszcze nam zostało do tych śluz. Jest 10 mil mniej więcej, a jest godzina 12:30, no to jeszcze takie 2 godziny dobre, czyli tak 14:30 będziemy przed śluzami, później pewnie będziemy musieli trochę poczekać, aż tam te duże statki wpłyną, albo my najpierw wpłyniemy, a później chyba za nami te duże statki, bo teraz właśnie jest odwrotnie, pilot mówi, że teraz będzie odwrotna konfiguracja, czyli my będziemy pierwsi, a za nami duże statki. To podejrzewam, że koło 3:00 będziemy już na śluzie i będziemy się opuszczać w dół. Tak, właśnie czytam. Tak, znowu będziemy się łączyć z syreną, dokładnie tak samo jak poprzednio. Będziemy w 2 jachty płynąć my i syrena. Syrena. 5 knots? Okay. Okay, there is 5 knots. 4.95. Okay. Może pilot kazał nam zwolnić do 5 węzłów, nawet takich niecałych, 4,8, 4,9, ponieważ no, jesteśmy dosyć blisko tego statku Hoeg Autoliners, więc troszkę zwolniliśmy i teraz właśnie wpływamy już w tą najwęższą część kanału. Staram się Wam pokazać taki widok z przodu, żebyście zobaczyli, jak to wygląda z przodu. Ja? Na razie nie. Chociaż możesz herbatę zrobić. Widzicie teraz na kamerze, że płyniemy blisko tego statku dużego. W zasadzie jest on tuż przed nami, po lewej stronie. Płynie, syrena za nami. Troszkę z tyłu, ale płynie. Tak, wziąłem trochę naprzód, żeby było widać ten statek duży, wiesz?
Dobra, nie będę obracał. Słuchajcie, bo tutaj staruszek trochę za dużo kombinuje już. Kamerę obrócił, a zapomniał o tym, że OBS jest podzielony i ludzie widzieli ląd z boku, a nie horyzontalnie. Więc po prostu następnym razem, jak będziesz chciał obrócić, to mi daj znać, to przełączę na cały ekran. To co, obracamy na front, żeby było widać przód kanału, te statki? No to już, jak sobie obrócić? Już mogę? Yy, 18 metrów nad wodą, mniej więcej. Maszt jest wysoki na około 18 metrów nad powierzchnią wody. No teraz widzicie tak widok przed dziobem lekko z lewej strony, tak więc widać ten statek z holownikiem, który go jakby pcha od tyłu. A tam z przodu jeszcze w oddali widać kolejny statek, trochę dalej, jakiś nie wiem, z 1,5 kilometra może. Jimmy, we are going 4.5. 4.5. And we are keeping the distance because if we go 5 knots, probably we will overtake them. Oh, no, 4.5 is fine. Yeah. We To not. don't want to overtake. Yeah, exactly. Okay. They are making 4.5. Exactly. Just a little bit to port. Okay. Okay. Yeah, we don't want to go over the imaginary line. Okay. Because this right here, where the buoys are, is like this. Yeah, I We don't want understand. to go too shallow. Yeah, I understand. Okay. Jimmy właśnie powiedział, żeby tutaj trzymać się troszkę dalej brzegu, bo tu mogą być takie wypłycenia, ponieważ ten kanał jest pogłębiany, ale ta głębokość taka, która wynika z pogłębiarki, nagle przy samym brzegu szybko rośnie. Prawie, że jest pionowa ściana, nie? Tak więc możemy gdzieś tam o coś zahaczyć, jeżeli będziemy za blisko. You're expected to clear Cogoli at 1800 hours. Over. Roger 12. Outside of Cucaracha 31, Venable, at 12:35. You can expect pilot tomorrow at 08:30. 31 Bravo.
Jimmy, is this big ship using his propellers or only the tow? Using the propellers. So why there's a small boat? Some ships are assigned tugboats inside the Culebra Cut just in case. Ah, okay. Just Okay, I in understand. case. Okay. Because Okay, they have poor maneuvering or Yeah, I understand. Słuchajcie, ja tylko dodam, że ten duży statek ma zanurzenia, z tego co widzę, 8 metrów, a ten mniejszy, którego pcha, ma 13 metrów zanurzenia. Więc zobaczcie, 13? no, ja tak widzę. Niemożliwe. No pokażę ci. 12,8. Okay, Jimmy, this small tugboat, Tak, bo on ma takie ramię chyba, co go pcha, tak? No bo on nie pcha go burtą. Monica said that this small tugboat has 30 meter of draft below the surface. 13, 30. 30, 1 3. 1 3. I can't believe this. Yeah, It's true. yeah. And the big ship has 8, only 8. Right now, yeah, but they can have more draft. Here in Widzisz? the canal, for ships that are going through the original locks, they can have a draft up to 12.04 meters. 12.04. 0.04. If you're going through the new locks, 15 meters. Okay. That's the maximum draft. They can have more draft, but here, that's the maximum. Okay, I 12 to jest maksimum. More to port? Okay. But he has almost 13 Yeah, here. that's The small one. yeah. I don't know if that's correct though. I think it might be a mistake. Yeah, it could be a mistake. But Because, let me this- find out. Okay, That's Pacora, right? Pakora, the small one. Yeah. Small one. I'll Bo wychodzi na to, że ten mały statek ma 4 metry więcej zanurzenia niż ten duży. To jest niesamowite. Ale Jimmy to zaraz tutaj zweryfikuje. find 5.5. No, draft. 5.5. Can I? So the application is wrong. Yeah. Dobra, słuchajcie, jednak w aplikacji Marine Traffic jest błąd, bo podawali tam 13, że ma zanurzenia. Więcej niż ten statek cargo, bo to statek cargo, a okazało się, że ma 5,5. Wiecie co, te 60 klatek to myślę, że było nam tak naprawdę zbędne, bo nie ma tu jakiejś takiej super akcji.
Płyniemy sobie powoli. No, I don't know. Nobody wants it because in States. Marunia pisze, że na dole mają piwnicę do pędzenia bimbru, a pchanie to tylko przykrywka. Wątpię, że na pokładzie byliby jacyś Polacy. Także raczej nie. Słuchajcie, wracamy do naszego poprzedniego ustawienia. Chyba tak będzie lepiej. Wiesz co, na razie mam widok z jednej kamery tylko, więc jak na razie jest ok. Tak. Chyba po prostu kamera jest przegrzana i te klatki były za długie, znaczy za duże. Chociaż i tak 25 klatek to jest bardzo mało. Ja standardowo mam 60. No słuchajcie, nie możemy zwiększyć klatek, bo po prostu znowu zacznie się bardzo ciąć obraz. Wiem, że jest to trochę do kitu, ale no nic nie możemy zrobić. Chyba kamera po prostu nie daje rady na te upały. Kamera jest kupiona w Polsce i chyba nikt nie przewidział, że ktoś będzie montował ją na maszcie w Panamie na takie upały. Tu Paweł pisze, że ma opóźnienie względem 3 minut. Nie wiem. W ogóle mnie słychać, bo ja tak... Nie wiem. Jeżeli chodzi o czas na zegarze, mam teraz 12:45 i dokładnie taki sam czas jest na kamerze, więc jeżeli chodzi o nasz czas, to jest ok. Nie wiem, może rzeczywiście lepiej byłoby wyłączyć ten zegar. Co myślicie? Ale rzeczywiście na YouTubie jak wchodzę, to jest aż 15 minut różnicy? Co tu się zadziało?
Nie, chyba nie aż tyle, co? Dziwna sprawa. Tak, zmienione zostały klatki z 25 na 20. Niestety. Bardzo bym Wam chciała nadawać w 4K 60 klatek, ale no nie ma szans po prostu. Poza tym kamera ma limity do jakości HD, więc no nie ma jak tego przeskoczyć. Dobra, słuchajcie, wrócimy do poprzedniego ustawienia, do potrójnego. Poproszę staruszka, żeby tutaj pozmieniał. Słyszysz? Zmienisz obraz na pokład? Okej, już? Tak, już. Dobra, musimy dać chwilę na ogarnięcie tej kamery. Ona strasznie wolno dzisiaj reaguje w ogóle. Także dajmy jej chwilę. I doprowadza mnie do lekkiego zawału serca po prostu ta kamera. Dobra, kamera zmieniona, mamy potrójny obraz. Dajcie mi znać, czy godzina się Wasza zgadza, bo jeżeli chodzi o mnie, to u nas się zgadza godzina. Wyświetla się co do sekundy. Dobra, słuchajcie, zrobimy taki mały teścik. U mnie jest 12:49 i 52 sekundy. I proszę powiedzieć mi, czy mnie słychać. Jestem ciekawa, kiedy ktoś napisze, że mnie słychać. Dobra, jest 12:50 równo. Więc jestem ciekawa, kiedy dojdzie ten komunikat do Was.
Amate un poquito más fácil. Dobra, słuchajcie, okazało się, że mamy 4 minuty opóźnienia. Wcześniej to były sekundy, tak względem Was to było jakieś tam 20-30 sekund, a teraz jest 4 minuty, więc coś jest naprawdę nie tak dzisiaj z tym wszystkim. Nie wiem nawet, co mogę powiedzieć już. 4 minuty, także w momencie, kiedy ktoś zada pytanie i będzie oczekiwał na odpowiedź, to będziemy musieli czekać 4 minuty. Niesamowite to jest. I po prostu absurdalne. No niestety, no musimy wziąć na poprawkę to, że jesteśmy w ruchu. Mamy niestabilne tutaj chyba połączenie. Nie wiem. Bardzo przykre, ale musicie wziąć na poprawkę to, że jak będziecie zadawać pytania i oczekiwać odpowiedzi, to musicie troszkę poczekać. Niestety. My też nie widzimy jakby na żywo chyba tego czatu, tylko widzimy właśnie 4 minuty różnicy. Bardzo mi przykro, ale to jest bardzo dużo. Ale no niestety. Nie wiem już, co mogę zrobić, żeby to naprawić, już po prostu nie wiem. Nie jestem techniczna, nie chcę tutaj staruszka angażować, więc nie wiem, co mogę zrobić więcej. Chyba się nic więcej nie da zrobić. Wiesz, że mamy opóźnienia 4 minuty względem widzów? 4 minuty. Co znaczy opóźnienie 4 minuty? No, że to, co teraz mówię, pojawi się dopiero za 4 minuty na kanale. Prawda? Wcześniej było 30 sekund. Ale przez YouTube'a. Coś jest nie tak z tą kamerą. Nie, to nie jest przez kamerę, Monika. No, wcześniej działało wszystko, a teraz jest 4 minuty. To Ale jest głos też jest opóźniony, tak? wszystko. No właśnie, to nie jest kwestia kamery, to jest kwestia YouTube'a. Wiesz, jak ktoś zada pytanie, to odpowiedź dopiero za 4 Nie, minuty. Monika, to nie jest kwestia kamery. To jest kwestia YouTube'a. Wiesz, dzisiaj jest niedziela, może dużo osób rzuca live'y jakieś i tak dalej i dlatego może wszystko wolniej się przetwarza. No słuchajcie, no co mogę więcej zrobić? Nie wiem, no mogę tu kombinować, ale... Słuchajcie, może wyłączę rzeczywiście ten zegar, żeby się nie sugerować. Szkoda tylko, że jak będziecie zadawać pytania, to ja dopiero za 4 minuty będę odpowiadać na te pytania. Straszna lipa się tutaj zrobiła, ale... Co mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Bardzo mi jest przykro z tego powodu, bo to jest taka, wręcz bym powiedziała, że naprawdę złośliwość rzeczy martwych. Ja bym chciała, ale się nie da.
I jest mi przykro, że ja teraz mówię, a to dopiero wejdzie na kanał za 4 minuty. Aj. Może jak wyłączę te napisy, to będzie bardziej aktualny czas. W sensie zmniejszy się obciążenie na kamerze i może jakoś to szybciej ruszy, bo jak na razie wyskakuje mi rzeczywiście błąd na YouTubie, że jest bardzo powolna ta transmisja. No ale co mogę zrobić? Nie dali mi żadnych tutaj wskazówek. A nawet gdyby mi dali, to co, nie wiem, co ja mogę tutaj zrobić. Nie wiem, po prostu nie wiem. No mam cały czas, że stan transmisji jest słaby. Jedyne co mogę zrobić, to mogę wyłączyć tego live'a i włączyć go jeszcze raz. Więc dajcie znać, czy taka opcja wam pasuje, żeby to wyłączyć. Rzeczywiście może to jest to, że live trwa już prawie 5 godzin i może to jest to. Więc możecie mi dać znać, czy tak robimy. Poczekam 4 minuty. Właśnie nie wiem, czy jak nie odświeżę YouTube'a, to nie wyskoczy mi jakiś błąd, czy coś takiego. Boję się tego klikać. Czekajcie, czy teraz mnie słychać na bieżąco? Bo chyba rozumiem, że tak. Dobra, powiem hasło Puma i dajcie mi znać, kiedy do was dojdzie hasło Puma. Alpha, Boeing 62. 34 Alpha, Boeing 62. Over. Saturday Alpha, Bravo 62 at 1300 hours. Going to Copperly, following 12 Tango. Keep it around at 1645. Reporta with you after Delta Look. Kilo Regular Bravo from 30 Alpha. Isa Papa Charlie and Isa Melissa Alpha both travel back from 12 Tango. Your second patrol already reported at Diablo at 1300 hours and will be boarding from Gamboa. The order by Turbo Balloon, north end of Paso Obispo, is on the east side, repassage to the west. Alemán Julieta and Culebra Reach. On the east side, repassage to the west. The order by Cucaracha Fire Station and also by Copperly Mooring North. Over. Dobra, wiecie co? Dowiedziałam się, że odświeżenie transmisji jest głupim pomysłem, bo wszystko mi tutaj zniknie. I
rzeczywiście może tutaj Marunia ma rację, że Starlink jest zapchany. Może rzeczywiście to jest to. No tutaj Janek pisze, że miał podobne opóźnienie względem YouTube'a, jak nagrywał podcast. Tutaj jednak są tak, no 3 kamery, Starlink, płyniemy cały czas, jesteśmy w ruchu. Więc dobra, zostawmy tak jak jest. Słuchajcie, jak macie jakieś pytania, to chętnie Wam poodpowiadamy. Dobra, hasło Puma padło dopiero teraz. No, czyli mamy jakieś 4 minuty opóźnienia. Dobra, nie ma co, nic nie zrobię. Tutaj jednak większość jest za tym, że żeby zostać przy tym jak jest. Także zostawiam i idę do staruszka sobie posiedzieć trochę przy sterze. No dzisiejszy dzień jest no jakiś taki technicznie słaby. Może rzeczywiście no Starlink jest zapełniony. Dobra, macie rację, tutaj Joan napisała, że idę się relaksować, idę zażywać widoków, bo Panama może mi się, przepraszam, przepraszam, in Polish. Się nie trafi, także idę tutaj do niego. I co? Jak tam? No mamy 4 minuty, Ale no. Monika nie masz na to wpływu. No nie mam już. To jest Wcześniej było fajnie, bo było 30 sekund, a teraz jest pół co? godziny. Przede wszystkim, 40 minut. 4 minuty, co ja gram? Wcześniej, czyli kiedy? Wiesz co, tutaj ktoś pisał, że... Czy jeszcze w tym pierwszym Ktoś zapowiedzi? pisał, że po prostu chodzi może o przeciążenie Starlinka, że są teraz takie godziny. Wiesz co, to ja nie wiem, czy to jest kwestia Starlinka, bo to może to jest kwestia YouTube'a. Patrz, dzisiaj jest niedziela, dzisiaj jest dużo osób jakby ma wolny dzień, tak? No rzeczywiście, może osób YouTube transmituje. jest... Duże obciążenie i tak dalej. YouTube jest przeciążony, wiecie co, nie wiem, no już zostawmy to po prostu tak jak jest. Ważne, że obraz w miarę nie zacina. I ja tutaj sobie troszkę posiedzę w kanale, pooglądam widoki, bo tak jak mówię, może mi się to nie przytrafić. Weź ten. Rysiu mówi, że jak nas obserwuje, bo pisała Molinka, wiele fajnych wspomnień mi się przypomina. Słuchajcie, jesteśmy teraz w kontakcie z naszym przyjacielem Rysiem, który jest w Polsce już emerytowanym kapitanem takich statków, które widzicie przed nami i w sumie za nami, takich naprawdę bardzo dużych statków. Wiele lat pływał jako taki międzynarodowy kapitan na takich właśnie bydlakach i mówi, że wszedł na chwilę... Co? Wodospad! I mówi, że wszedł na chwilę na naszego live'a i mówi, że naprawdę niesamowite wspomnienia mu się załączyły z tego kanału właśnie. Jak będzie nas ten statek mijał, teraz nam będzie mijał, widziałeś? Z tyłu. To kamerę obrócimy na burtę, żeby obok nas... Okej, no ale wiesz, że muszę iść na marsz przestawić? Jak tam masz? Do komputera. Ale jeszcze nie, Monika, jeszcze nie. Jeszcze nie, poczekajmy aż statek będzie, jeszcze parę minut. Ale palą mnie stopy, rany. Cuando subiste. Yo nunca. ¿La primera vez o varias veces? Yo nunca usé esa vaina. Todo el fondo. Tú no estás acostumbrado a eso. Przepływamy do śluzu zaraz, wiesz? Zbliżamy się. Hay uno ahora que lo hacen hasta ahora con tapón. Así con vaina de aire, de pompa, así pequeñito. No słuchajcie, no jestem jakaś taka zniesmaczona, jeżeli chodzi o tego YouTube'a, bo brak słów. Słuchajcie, za chwilę będzie nas mijał ogromny statek i przestawimy kamerę. Hay manes que cogen un compresor normal y se van para abajo esa vaina, eso es malo, porque eso el aire se va a para abajo. ¿Dónde utilizarán eso ahora? Powodzenia Marcin w pracy. W sumie masz jakieś chyba nocki, bo w Polsce jest już 20. Especiales para eso, para hacer ese tipo de trabajo. Ważne pytanie, czy daleko jeszcze? Especiales para eso. Czy daleko? No es cualquier
No, śluz około 7 mil, czyli jeszcze godzina z kawałkiem. Do śluzy została nam godzina z kawałkiem. Potem już w tych śluzach myślę, że też jakaś godzina. I potem W śluzach będziemy z 2 godziny, bo są 3 poziomy. Nie? 2 godziny? Wczoraj zeszło 2 godziny? Na każdy poziom tak mniej więcej z pół godzinki, nie? Tak? Trzeba napełnić, trzeba później przesunąć. Nie no wiem, ale wczoraj myślałam, że z godzinę zeszło. jakoś tak. media horita que tú por lo menos que nos recifras así. No, no to myślę, że jeszcze zanim wypłyniemy już na Pacyfik minie 3 godziny jeszcze od tej chwili. No, es así sí no se puede, porque no puede comprimir. Digo, hay una careta que le ponen un cablecito. Ajá. Pero hay una que es así entera. Por así no puede comprimir, no puede apretar la nariz para comprimir la presión. Ale statek wielki, naprawdę. Zaraz tutaj przestawimy kamerę, bo jest jeszcze dość daleko. Perdón. Para me sacó el sudor entonces. O, jaka się fala zrobiła. Tego szybkiego tego. Sorry, you have something for heat the food? For heat this food? The food? The food? Yeah? You have A, something? heat, okay. Godrze, We have only the pan. Okay. okej? Okay, so only this. But what you want? Mateusz, może weź zmień na kamerę. Na kamerę, no. Dobra, słuchajcie, zmienimy na kamerę taką, że tak powiem, z lepszym widokiem, żeby widzieć ten duży statek. Mam nadzieję, że to wypali. Chociaż już nic mnie tutaj nie zdziwi. Teraz będzie się zacinać, ale powinno zaraz dojść do tego momentu. Bardzo mnie kusi zatrzymać tą transmisję i rozpocząć od nowa, ale już dajmy spokój. Zmieniłeś? Już zmieniam. Coś powiem wam, że ta kamera naprawdę dzisiaj... Takie moglibyśmy mieć fajne ujęcia, a niestety... A niestety. Wcale się nie dziwię, że mało kto chce to oglądać, bo to po prostu jakaś... Nie wiem, zacięło się. Zacięło się. Aj. Chyba się... O, jest! 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 Dobra, słuchajcie. Wow, zobaczcie. To pilnuj, żeby była na kamerze, dobra? O nie. Ale się zacina. Jak wyobrażacie sobie idealny dzień? Choćby tak, że technologia nie robi takich psikusów jak dzisiaj. Nie, po prostu ta kamera masztowa to jest bardzo fajny bajer, ale okej, chłopaki tutaj czekają na jedzenie, a ja się tutaj rozgaduję. So this rice, yes?
The whole or the half? I don't know. Ten statek ma 328 metrów. 328 metrów, jeżeli chodzi o statek. Wow. 48 szerokości. 48? 48 metrów szerokości. Zadłużenie 11 metrów. Słuchajcie, morale na pokładzie bardzo mocno spadły. Każdy jest bardzo zmęczony. Bardzo zmęczony też upałem, bo dzisiaj daje nam ostra w kość. Na pokładzie aktualnie jest 35 stopni. A już tutaj podgrzewam jedzonko, co nie jest łatwe, bo jest strasznie gorąco. Siedzieć przy tej kuchence jest ciężko. Wow, ale to się ścina. Niesamowite. No dobra, trudno. Ja staram się nawet nie patrzeć tam, co tam się dzieje w ogóle. A z jaką prędkością on płynie? 6,4, a my? Płyniemy 4 metry. A my 4. Także na spokojnie sobie nas wyprzedzi. Wow. Kazał nas zwolnić. Co? Kazał nas zwolnić. Patrz, co jest ciekawe, to jest dalej płynie 6,5 węzła i ani 0 paliwa, 0. Jest płaszczyzna woda. No, poczekaj, już przepłynie. Zero. Zero paliw. Wiesz dlaczego? Bo płynie dużo poniżej prędkości kadłuba morskiej. Fala się zaczyna robić, jak dopiero zbliżasz się do morskiej, wiesz? No jest bydle, naprawdę. Dobra, zmieniamy na ustawienie pokładowe. Zmieniamy na 3 kamery, słuchajcie, i więcej już nie będę tutaj kombinować. Po prostu brak słów i tyle. Skupmy się na tym, że tak jak właśnie ktoś pisał, jesteśmy w kanale. Tak, już. Jesteśmy w kanale panamskim, płyniemy. Odgrzewam chłopakom kurczaka. No to jest co? To jest życie i na tym się skupmy przede wszystkim. W takich momentach fajnie byłoby mieć mikrofalę na pokładzie. Po prostu wrzuciłabym w talerz i tyle, ale teraz muszę się dosłownie gotować jak ten kurczak przy tej kuchence. No statek jest trochę pordzewiały, ale z drugiej strony pewnie popływa jeszcze ileś lat.
Syrenka za nami, płynie dzielnie. Jak na razie bez problemów silnikowych chyba. Właśnie przez to, że jest tak trochę wszystko to opóźnione, to mam wrażenie, że zostałam tutaj sama na tym czacie. Bo nie wiem, czy dobrze tutaj Figo Fago wyliczył, ale jeżeli to by się zgadzało, to mamy 8 minut opóźnienia. No nie wiem. Czekaj, powiedziałam, że sama na czacie i nagle się pojawił, że jestem nie sama. Czy możliwe, że w końcu jest mniejsze opóźnienie niż 4 minuty? Dobra, powiem, nie powiem wam, która u mnie jest godzina, ale proszę mi powiedzieć hasło statek i zobaczymy, za ile to do was dojdzie. Ej, nie gadaj. Hasło statek. Statek! Ej, słuchajcie! Jest O Boże! Ej, mamy chyba jakieś 30 sekund! 30 sekund! Słuchajcie, jesteśmy już na bieżąco! Ja, nie, super! Słuchajcie, jest! O matko, czy to się w końcu naprawiło? Powiedziałam hasło statek i poprosiłam, żeby napisali i chyba mamy jakieś 30, może niecałą minutę opóźnienia. Zwróciło już. A, opóźnienie. Ej, super, dobra, bardzo mnie to ucieszyło. Czasem rzeczywiście jest, wyświetla mi się komunikat na YouTubie, że jest doskonała jakość i wtedy chyba po prostu wracają mu styki na mózgu. Ja tutaj dalej ten ryż z kurczakiem podgrzewam, ale ktoś mi podsunął pomysł na zdjęcie. Rzeczywiście, powiem wam, więcej człowiek siedzi w tej kuchni niż siedzi na zewnątrz. Yes, he's getting too close to that. I don't know why he's going a little bit fast. O, sorry. This one. Yeah. Yeah. So he has that one in front. Yeah, because probably the stopping distance is very long for him. Yes, yes. So if something happened with that ship, Yeah. it might have problem. He's in a hurry. Idę właśnie zdjęcia robić aparatem. Powiem wam tak, ja powiem chłopakom, żeby oni się sami obsługiwali, bo to miało tak wyglądać, że mają się sami obsługiwać, a nie, że ja płynę pierwszy raz w życiu kanał panamski, a mam siedzieć w kuchni i cały czas podawać tylko napoje, gotować, sprzątać. Nie. Bardzo mi się to nie podoba i zaraz to muszę powiedzieć, bo to jest nie fair po prostu. Rok!
the kitchen is for you, okay? I don't wanna be in the kitchen because it's my first time in Canal Panama and Okay. I am only in the kitchen, Okay. okay? The kitchen is here, the fridge is here. Okay. You're a free man, okay? Ustedes se encarguen. Okay. Ustedes se encarguen porque ella quiere ver. Powiem wam, że się trochę już zdenerwowałam tym wszystkim. I chce mi się po prostu płakać. Siedzę w kuchni, gotuję, sprzątam, no po prostu... Wszyscy siedzą na zewnątrz i oglądają, a ja mam po prostu siedzieć w kuchni i mieszać ryż w patelni, no. I am always in the kitchen. Spoko, poradzę sobie, poradzę. Tak, w sumie siedzą, nudzą się. No siedzą, nudzą się, no właśnie, a ja jestem, wiesz, pierwszy raz w kanale i wszystko mnie omija. No mówię, że prawdopodobnie jesteśmy w kanale pierwszy i ostatni raz, a ty byłeś setki razy. No właśnie. Wiecie, może to prawda, ale zawsze lubię dbać po kanał panamski. No bo to jest takie spokojne chyba, nie? Nie, ale to też pewnie, ale znaczy może, no nie wiem czy spokojnie, bo jednak musisz bardzo uważać. Ale Rysiu mówisz, zawsze tu spotykał jakichś znajomych pilotów, znajomych tych ludzi, jakichś, no bo jak pływasz tutaj setki razy, to jednak znasz już wszystkich tych pilotów i tak dalej, nie? Może nie wszystkich, ale takich, Uważaj, bo tak trochę co? boję się, że jesteśmy trochę za blisko. Put it in 3 knots. Slower? 3 knots? Słuchajcie, naprawdę piękna sprawa. Co? Asómese. Esta. La que está acá adentro. El cable es mío. El cable es mío. El cable es mío, está cargando. Una chiquita que tiene una mallita. So he also has pilot on board now. And this pilot goes through this small door? Yeah, door? yeah, Okay. right there. That's the pilot ladder. Ah, okay. So the pilot must be very fit too. Well, glider. I don't know if they're fit, but they have to do it. It's a little bit more difficult than going to this boat from, Oh yeah, from the launch than going to this. Because this is the same launch, he Yeah. brings okay. Wow. So big. So big. I słuchajcie, żeby było jasne, oni od samego początku mieli wszystko pokazane, gdzie jest lodówka, gdzie jest kuchenka, gdzie jest wszystko. I po prostu byłam dla nich miła, od rana biegam, robię kawki, herbatki i po prostu już trochę mnie to denerwuje, szczególnie, że to w ogóle nie miało tak wyglądać. Było ustalone, że mają dostęp do wszystkiego i oni sobie sami się obsługują, więc po prostu bycie miłym nie popłaca, bo omija mnie tu wszystko i cały dzień siedziałam w kuchni dosłownie na posłanki, więc bardzo mnie to już denerwuje. Bardziej wrzucają śmieci. Jakie to śmieci są? Jo. Białe śmieci? Aha. No, więc oni sami powinni przygotowywać sobie posiłki, szczególnie jak mają posiłek zapewniony, bo wszystko co oni tutaj mają, my opłaciliśmy im, wszystkie napoje, jedzenie i tak dalej. Yield, how to say, no throttle, but only the default throttle, no. It's the same like zero, but this is without. I już po prostu się nie będę tutaj tłumaczyć. Engage. Okay. Idle, yes, idle throttle, but the propellers are working. Good. Idle. Yeah, I forgot this word. For me, it's a little bit strange that you know English very well, and younger people, usually the young people know foreign languages better. The younger people don't know English, but you know very well. It's a little bit strange. In Poland, it's different.
Older people don't know English at all, but young people, yeah, they know English. Well, for me it's different. I grew up in the States. Okay. I Co? was born here, but I grew up in the States. So how many years did you spend in the United States? How many? Well, 20 years. 20 years, yeah, so you're like native speaker. Yeah, I came when I was like 22, Okay. came back. When do you think? No powiem wam, widok jest przepiękny. Oj, coś mi się tutaj kliknęło. Czy mijamy czasem wielkie, drewniane, kilkumasztowe statki? Bardzo rzadko raczej. Kasia Gawry, super, że jesteście. Jeszcze trochę spokoju, no dokładnie, już jeszcze trochę i będzie spokój. Mają chłopaki ręce, dadzą radę bez stresu, no dokładnie. To nie są piloci, znaczy te 4 osoby to są lie handlerzy, czyli po prostu oni są tak naprawdę potrzebni w śluzie. W momencie, kiedy jakby no cumujemy, rzucamy cumy na ścianę tego kanału, to oni są wtedy potrzebni. Oni są wtedy... Uwaga, zdjęcie. Ten statek mówimy. O tutaj, no dobra, tutaj. Jeszcze most jest. Tyłem? Sesja zdjęciowa. Więc oni są po to, żeby rzucać cumy na te ściany. No i też jest taki przepis, że muszą być co najmniej 4 osoby na pokładzie. Więc no oni nam są właśnie po to. Ale tak czy siak no było powiedziane nawet od agenta, że albo my im gotujemy, albo opłacamy jedzenie. I wybraliśmy tą drugą opcję. Opłaciliśmy całe jedzenie, wszystko. I agent powiedział, że mamy się zupełnie niczym nie martwić. Oni mają spać pod gołym niebem i mają sami sobie jedzenie podgrzewać i tak dalej. A wyszło jak wyszło. No po prostu uważam, że czasem chyba dobroć jest trochę za bardzo wykorzystywana. Pilot jest jeden, tak obok staruszka stoi. Jimmy się nazywa. No zdziwił się, rzeczywiście się zdziwił, bo jakim prawem powiedziałam, że ja nie będę stała przy garnku. No nie będę, szczególnie, że ja jakoś nie wiem, no nie za bardzo może nie wiem. Już nie wiem nawet co mam powiedzieć, powiem wam szczerze. Nie lubię po prostu być taką, no nie wiem, może służącą, że podgrzej nam, daj nam wodę, daj nam kole czy coś. Tym bardziej, że jacht jest... O! Ale gdzie? Tym bardziej, że jacht jest mały i to dosłownie jest wszystko pod ręką. No po prostu, nie no. Dokładnie, niestety my kobiety do garnku. O nie, na pewno nie. Jeżeli chodzi o nich, tak, to cała przeprawa z nimi. Wczoraj dołączyli na nasz pokład około 15, tak, około 15 naszego czasu i od tamtej pory są właśnie z nami. Płyniemy teraz do kolejnych śluz i z śluz płyniemy bezpośrednio Pacyfikiem do mariny Marina Flamingo? Flamenco, przepraszam, już mi się myli. Flamenco i tam się prawdopodobnie rozstajemy, tak mi się wydaje. I tam się rozstajemy z nimi, tak? Tak. Więc tak to będzie wyglądać. Także chłopaki mają już wszystko pokazane, gdzie jest lodówka, kuchenka, mimo że mieli pokazane to znacznie wcześniej, już pierwszego dnia. Ale no. Tak, my cały czas nadajemy.
Cały czas nadajemy tutaj. Dobra, słuchajcie, statek obok nas właśnie ruszył. Załoga nawet nam pomachała, także bardzo fajnie. I z tego co wiem jest mniejsze opóźnienie już, także już w miarę spoko. Bardzo dziękujemy, Marunio, że chciałbyś nam pomóc, jak trzeba jakieś części przesłać, naprawdę bardzo dziękujemy. Tutaj pytanie od Kaddafi. Jak myślisz, zostaną czy zrezygnują? Nie wiem do końca, o co tu chodzi, więc jakbyś mogła albo mógł sprecyzować pytanie, to byłabym wdzięczna, bo nie wiem o kogo i o co chodzi. Ja sobie tutaj cały czas na telefonie wchodzę i odświeżam czat, żeby być w miarę na bieżąco. No, ogląda nas właśnie 40-50 osób. Z tego co wiedziałam, chyba największy pik był na 60. Nie jest to może dużo, ale tak jak mówię, mnie to cieszy każda osóbka, bo jest to takie dość spontaniczne, jeżeli chodzi o w ogóle pomysł nagrywania tego na live i tak dalej, więc fajnie, że w ogóle jesteś. Każdy z osobna. Chodzi o Dawidowski, czy zostaną, czy zrezygnują. Mówiłam to już chyba w początkowej fazie tego live'a, że nie wypowiadamy się na temat innej załogi, bo nie wiem, nie chcę im popsuć jakby kontentu, pomysłów na przyszłe filmy. Coś tam wiemy, coś tam rozmawialiśmy, ale to jest ich sprawa i ich, że tak powiem, decyzja, kiedy będą chcieli się z Wami podzielić szerszą informacją. Aha, i chodziło to pytanie było też do Marunia. Więc jak Marunio ma jakieś informacje na temat tego, to jak chce, to może się podzielić. Chuda ryba. Panowie, którzy są w pracy na pokładzie, jak mają jakieś obiekcje do samoobsługi, to obiekcje mogą składać od drugiej strony borty. Nie, wiecie co, ja mogłabym to wszystko robić. Gdyby to było powiedziane, gdyby agent powiedział, słuchajcie, będą załoganci, pracownicy, czy tam ktoś i macie obowiązek im usługiwać, to okej, ale agent powiedział z góry, że nie róbcie tego, oni mają robić to sami, bo tak, my im za to wszystko płacimy. Opłaciliśmy im jedzenie, opłacamy im ich pobyt tutaj. Ich praca nie jest tak naprawdę bardzo ciężka, bo teraz od godziny 8 mniej więcej, 9, chyba 9 bardziej, 9 cały czas płyniemy. Warunki są bardzo fajne, bo nie kołysze nas, nie ma jakiegoś bardzo silnego wiatru czy coś w tym stylu, jest tylko jest bardzo gorąco. Więc tak naprawdę te 4 godziny oni siedzą, oglądają rolki dosłownie, odpoczywają sobie i nie mam nic przeciwko temu, ale żeby nie wstać do lodówki i nie wziąć sobie wody, coli czy nie podgrzać prostego ryżu, no nie, to już jest trochę przesada.
Myślę, że ten mały go pcha, ale też ma ten duży silnik, ten duży statek też ma załączony silnik. Też widać, że spod niego wypływa jakiś wir. Także myślę, że może mieć jakieś tam mniejsze obroty, ale coś tam płynie sam. Ten statek chyba bardziej jest po to, żeby go nakierowywać. Bardziej chyba sterowność. Nie wiem, szczerze mówiąc. Janek, Dawidowcy odpłynęli na płaską ziemię, pamięć wody i inne głupoty. Marunio, Dawidowcy chyba nie wrócą na Karaiby, oglądaj ich vlogi. No to właśnie, nie wiem, trzeba czekać na oficjalne info, że tak powiem. Fajnie się stało, że raczej ten czat jest tak w miarę na bieżąco z tego, co widzę. Także jest super. Bardzo mnie to cieszy, że wróciło na odpowiednie tory. Coś YouTube miał jakieś blokowisko. Dlaczego w komentarzach niektórzy są tacy złośliwi? Oj Marunio, nie ma co się przejmować tak naprawdę, bo ludzie są naprawdę przeróżni. Z różnymi osobami niestety ma się do czynienia w życiu i z tymi milszymi i nie. Trzeba robić swoje i po prostu mieć, że tak powiem, w nosie pewne sprawy. I tyle. Trzeba przede wszystkim szanować wszystkich, ale też szanować samą siebie, samego siebie i będzie dobrze. Wszystko z umiarem. Tutaj po lewej stronie jakiś przekop się dzieje chyba. A wy chyba nie widzicie już. Ej, super, jest to na bieżąco. Naprawdę bardzo mnie to cieszy, serio. Ulżyło mi bardzo. Statek zaraz będzie przepływał pod mostem. Ile mamy do śluz? Dobra, kochani, do śluzy mamy 4 mile. Jakieś 40 minutek i będziemy już przy śluzach. Będziemy się pewnie jeszcze wiązać z syrenką. No na reklamy nie mam wpływu. Figo fago, właśnie o tym piszę. Trochę słabo. Ja za nich mimo wszystko trzymam kciuki. Ja w sumie nie wiem, co tu słabo. No coś mnie pominęło? Ominęło? Nie wiem. Tak, no YouTube Premium naprawdę robi robotę, też korzystam i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie wrócić do zwykłego YouTube'a. Czasem mi się jakby VPN miesza i włączają mi się reklamy i jest to o rany, no aż zapomniałam, jak bardzo to irytuje. Tak? O! Słuchaj, słuchajcie, z tego małego statku, przed nami będą teraz wchodzić na duży statek. Postaram się zrobić jakieś fajne zdjęcie, chociaż akurat wzięłam mniejszy obiektyw ze sobą. Ale to jest potworzysko.
Mam nadzieję, że coś tam widać. No ja sama przez siebie naprawdę mogę polecić YouTube'a do tego premium. Przyznam szczerze, że nie wiem ile to kosztuje, bo opłaca mi to Paweł. Ja jestem takim pasożytem i nawet staruszek z tego korzysta, z dobroci Pawła. Tym razem my Pawła wykorzystujemy. Ale ładnie. Tutaj Johnny chyba jest nowy, że tak powiem. Nie ruszam w ogóle kamery masztowej, bo ona ma jakieś straszne problemy życiowe i po prostu już tego nie ruszam i tak jak jest teraz, tak będzie. Bo strasznie się zacina, przerywa i już po prostu nie chcę tego ruszać. Marunio pyta, czy da się u nas kupić teraz kawę. Nie, nie mam takiej włączonej funkcji, chociaż z tego co wiem, niektórzy tutaj na czat mogą jakieś supersy kupować, jakieś takie rzeczy. Paweł chyba jest bardziej w temacie, więc jak mógłbyś napisać na czacie, o co dokładnie chodzi, jeżeli chodzi o jakieś tam wykupienie dla autorów, twórców, to będę wdzięczna, bo ja chyba nie za bardzo się wgłębiałam. Nie mamy takiej stricte aplikacji, czy po prostu strony internetowej, gdzie można nam tak zwanie postawić kawę. O, powiem wam, ten YouTube na miesiąc $21 to wydaje się strasznie dużo. Wiecie co, tu się da coś takiego zrobić. Na dole czatu przy buźce jest taki dolar i możecie kliknąć na przykład super naklejki i tutaj widzę, możecie przeróżne naklejki kupić i to jest tak jakby wsparcie, to jest takie wirtualne jakby kupienie kawy, jeżeli chodzi o live'a. O, tak jak właśnie przed chwilą Janek, bardzo dziękuję Janku za wpłatę. O, Marunio tutaj właśnie mówi, że pomaga dzieciom chorym w Polsce. No, popieram takie akcje, szczególnie jak teraz był ten wielki live, bodajże 9-dniowy chyba. Łatwo Ganga to też oczywiście wspierałam i wpłacałam, bo naprawdę niesamowita inicjatywa i tyle milionów, wow, po prostu szapoba. I to też pokazuje, że to moje pokolenie coś tam jest w stanie zrobić. Nie zakładałam w ogóle Patronite'a. Tak jak Paweł mówi, i tutaj można kupić tą taką naklejkę, co Janek kupił. Tutaj ktoś napisał o normie spalin. Nie ma czegoś takiego. Ostatnio się zastanawiałam tak sama ze sobą, czy jest jakaś w ogóle organizacja, która kontroluje jakiekolwiek spalanie i normy, jeżeli chodzi o oceaniczne sprawy. Bo czasem to, co widzę, co się dzieje wkoło tych statków i jachtów, to jest to szczerze mówiąc przerażająco. O, Marcin właśnie tutaj nam wpłacił. Bardzo dziękuję za wszystkie wpłaty. Naprawdę bardzo mnie to mobilizuje i bardzo mnie to motywuje. Szczególnie, że tak jak może część wie, nie wie, a ten kanał jest takim moim sposobem na jakieś tam oszczędności groszowe. O, tak jak Staruszek, ale nas rozbujało. Staruszek prowadzi firmę i jakoś sobie prosperuje.
Tak, ja też bym bardzo chciała taką niezależność uzyskać i bardzo mnie to cieszy, że mnie wspieracie w tym. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, ustawiliśmy się trochę dziobem do fali, bo ten szaleniec zrobił trochę falę, no ale płyniemy zaraz dalej. Jeszcze ciut i będziemy przy śluzach. A ja zaraz będę musiała iść podładować telefon. O wow, Marunio, poszalałeś, naprawdę. Bardzo dziękuję. Naprawdę, bardzo. Dziękuję, Marunio. Wow, aż nie wiem, co mam powiedzieć. Naprawdę, wow, dziękujemy bardzo. No teraz będę miała nie jedną kawkę nawet. Aż wow, mam łzy w oczach, dziękuję. Prawda. Wow. Bardzo dziękuję za takie wsparcie, naprawdę. Nie wiem, jak jest z prowizjami dla YouTube'a. O, jeszcze Grzegorz Kucharski, też bardzo dziękuję za wpłatę, naprawdę, no wow, aż nie wiem co powiedzieć, to się rozkręca. Dziękuję, bardzo dziękuję. Być może Google bierze rzeczywiście jakąś prowizję, wydaje mi się, że raczej na pewno. Więc no, być może rzeczywiście to nie jest głupie, żeby założyć takiego Patronite'a albo po prostu taka strona, gdzie się tam kupuje wirtualnie kawę czy coś w tym stylu. Bo pomyślę nad tym intensywnie i na pewno link będzie w moim takim bio na górze jakby na stronie internetowej Instagrama. Może dzisiaj nawet uda mi się to zrobić, zobaczę jak będę miała siłę po prostu. Co robimy? Co robimy? Co robimy? Dziękujemy Marunio za wpłatę bardzo, Grzegorza też dziękujemy. Naprawdę. Poprawiliście mi szczerze mówiąc humor, od razu mi się lepiej zrobiło, bo miałam trochę wyrzutu sumienia, że za ostro zareagowałam względem pracowników, ale ja po prostu bardzo nie lubię, jak ktoś mnie wykorzystuje. No nie lubię tego, bardzo. Pomyślę intensywnie nad tym właśnie buy coffee czy coś takiego. Wiem, że coś takiego funkcjonuje. Ja na razie, powiem wam szczerze, nie miałam odwagi jakiejś takiej w sobie, żeby założyć coś takiego. Chyba było mi trochę głupio. Ale z drugiej strony bardzo dużo czasu poświęcam na ten kanał. To jest taka no moja praca, bo nie mam innego zajęcia na czas rejsu. Więc w sumie może warto byłoby to bardziej rozkręcić. Jest okej? Nie wiem, gdzie my będziemy, chyba do tej żółtej boi się będziemy zoomować. Słuchajcie, idę zapytać, o co tu chodzi teraz, czemu my... O, chuda ryba też wpłaciła, bardzo dziękuję. Figofago, dobrze zareagowałaś. No wiecie, ja nie jestem jakaś taka, nie wiem, wredna czy coś, ale już po prostu nerwy mi puściły, ja sama wiem, że mi puściły nerwy. I po prostu już byłam taka, 4 godziny jesteśmy w kanale, ja praktycznie cały czas w kuchni, no nie mogę, no. Tym bardziej, że dla nich to jest praca codzienna, a ja jestem pierwszy raz w życiu. Ale fale, uwaga. No, it's okay. Be careful. No, Marunio naprawdę poszalał. Szacun. Dziękujemy bardzo.
Dobra, słuchajcie, idę też się czegoś napić. Sama sobie wleję. Sorry. Thank you. Co my mamy robić? Do boi będziemy teraz, czy? Nie, będziemy tam czekać. A na co? Bo ten statek musi wejść tam, znaczy no, nie jesteś gotowy na nas, wiesz? What we are doing now? That's our ship. The big one is going to go behind us. Okay. But there's a ship already there. He's going to wait close to the locks, and we're going to wait here because we don't want to be on their way. Okay. And then once they're ready, we can go in. So you think about at the time? Okay. How? What now? Should we... More than half an hour. Okay. We get Słuchajcie, close to znowu the będziemy Red Bull. musieli czekać, put aż reverse? tutaj statki sobie... Okay, and just stay here. Uh-huh. Okay. Let's just stay. Okay. Musimy zostać jakby na wodzie, bez żadnej boi, bez niczego. Mamy czekać, aż tutaj ruch statku się ureguluje bardziej Put it straight. Okay. i znowu możemy czekać jakieś pół godziny. Pierwszy raz widzę na żywo kanał panamski. No, my też. Dlatego dzielimy się wrażeniami. Go in. Okay. And now put in reverse. Okay, yeah. Let's try to keep right here. Estoy aquí en reversa para mantenernos así. Sí, que no te pueden chequear todavía con el más. Witamy kapitana Stratforda. Bardzo dziękujemy, Marunio, za chęć pomocy, naprawdę bardzo. Pamiętaj, że pomoc działa w dwie strony, także jakbyś czegoś potrzebował, jakichś informacji, czegokolwiek, to pisz po prostu na Instagramie albo na Facebooku. Es que yo no sé si el Ford Też ta está- sama nazwa, Morska Puma, ese es el problema. także jak będziesz miał jakieś problemy czy tam pytania, to śmiało wal. Pero todo depende del Forbay y si es así yo tengo que ir a la pared. Jeżeli chodzi o koszta takiej wyprawy naszej łódki, to bardzo bym chciała zrobić na ten temat odcinek, ale jeżeli ktoś jest ciekawy takiej jakby no wstępnej w sumie wyceny, tam niewiele się będzie różnić, kilka stówek dolarów, to można to sprawdzić w moim poście z serwisu, trochę tam też opisuję kolon, na Instagramie czy tam na Facebooku, ale to było ile? Pamiętasz ile tam wyszło? 3700? 3,650 To wyszło, handlerzy i no to jedzenie. to wyszło jakoś 3700 plus, więc łącznie myślę, że wyszło jakieś 4,5, ale to jest takie, wiecie, ja to rzucam cenę, ale bliżej niż dalej na pewno jestem, więc jakieś takie 4,5 myślę, że wyszło na spokojnie. Oczywiście mówię tutaj w walucie dolarowej. Si no, la otra opción es esperar en esta área para que ese barco vaya, el de nosotros, se pegue al muro de aproximación, porque él va a esperar ahí. Y entonces que no deje, o sea, hay que hablar con el capitán y decirle que cuando ya está lista la cámara, nosotros vamos a pasar. Eso es lo que se hace cuando esto pasa, que está acá, que hay varios barcos ahí. ¿Me entendiste? Czy przepłynęliście już jezioro? No powiem Ci, że chyba jesteśmy bardzo już blisko. Już przepłynęliśmy? Tak, teraz już jest ten kanał, ostatnie godzinę dobrą. Płynęliśmy Gdzie to jest? jezioro. To. Jezioro. Mateos, Yes. careful, we're going in. Yes, I move back. Entonces, Jezioro było de tutaj, esa nie? manera, Już się skończyło jezioro. Tak, to słuchajcie, jesteśmy już dawno tak w kanale, no. A gdzie są te śluzy? Pokaż mi na mapie. Jesteśmy tutaj. No tutaj już są śluzy, przed nami. Tam te statki niebieskie już jest w śluzach. A, okej, to nie wiem, czy widzieliście na kamerze dziobowej.
Nie ten pierwszy szary statek, tylko ten kolejny, niebieski taki, ten hipek taki, jest już w śluzie. Więc jesteśmy dosłownie na wyciągnięcie ręki. Czekamy, aż tutaj ten ruch się ureguluje. Czy mamy nadajnik ICE aktywny? Oczywiście, że tak. Możesz sprawdzić Marine Traffic. Jesteśmy znaczy powinniśmy, a raczej na pewno jesteśmy cały czas aktywni. Tak, jesteśmy już właśnie tuż przed śluzami dosłownie. Aktualnie pilot rozmawia przez telefon, ale mogę go poprosić. Sí, exacto. Tú tienes que ir al forebay, Co tam? entonces. Tú vas a la pared del forebay, porque tú vas a estar a mi izquierda. Zjedli w końcu, czy nie? No tak, no zobacz. Ja wiesz co, ja nie zwracam jej uwagi, bo muszę skupić na tym. Sí, sí. Chyba tak. Tam Es zostało lo que te estoy diciendo. Yo me pegaría a ti, tú te amarras al forebay y yo me pego a ti. Pozdrawiam z pozdrawiamy serdecznie Darłowo. Też mamy bardzo fajne wspomnienia z Darłowa. Co pozdrawia zdrowo? Szarlotka. Dale, pero hay que hacerlo ya. Dlaczego Grzegorz Kucharski kazał się ogarnąć kapitanowi? To jest Grzegorz Kucharski. No jakiś widz. A to na spokojnie, fajnie, że kapitan... nie, kazał się ogarnąć kapitanowi, ale nie wiem. Fajnie, że kapitan Stratford już z nami jest. Dosłownie idealny moment, bo prawdopodobnie za ileś minut tam będziemy wpłynąć powoli na śluzy. Blackmaster 20 Charlie Alpha, check radio. Znają życie i panamską jakby, wiesz, szybkość pracowników to... Jimmy, you have a moment? Charlie Alpha, Blackmaster. You have a moment or no? Just 1 minute. No problem. Nie, Paweł JK99 to jest... I don't know what he is doing, but... Zobaczcie w ogóle na dziobie. John trochę tutaj poszalał. Charlie Alpha. To mój narzeczony. To nie jest Staruszek. Staruszek ani razu nie napisał w ogóle tutaj komentarza, bo nie uczestniczy w czacie. Cały czas tutaj przy sterze działa, także on nie pisze tutaj komentarzy. Tak, oczywiście na Marine Traffic nazwa jest Sea Cougar. Tak jak tutaj Kaddafi pisała. O, Szary Kowalski, bardzo dziękuję za wpłatę. Wiecie co, ja nigdy nikogo nie zbanowałam na Instagramie. Czasem zdarza mi się nie odpisać i zapomnieć, to się przyznam, bez bicia. Halo. Halo. Co ja powiedziałam przed chwilą? Że nikt nikogo nie zbanowałaś na Instagramie, czasem zdarza ci się nie odpisać. A, okej, dobra. Wiecie co, nawet nie pamiętam, co ja mówię. Aha. Tak, już mówiłam, że mamy oczywiście ICE, nazywamy się Morska, Sea Cougar. Cały czas ICE jest aktywny i można nas podglądać. El 30 alfa es que nosotros vamos con el 30. Czekaj, bo tu muszę troszkę odejść, bo jest radio i nie za bardzo możecie mnie słyszeć. Jeżeli chodzi o Pawła, to dołącza do nas na różnych etapach. Ostatnio był na Karaibach razem z nami, na St. Lucie. Był ze mną przede wszystkim na Martynice 2 tygodnie. Potem wróciłam z nim do Polski, także łącznie spędziliśmy chyba dobre pół roku ze sobą, tak mi się wydaje. Może Paweł mnie też poprawi. Ja trochę tracę rachubę czasu, wiecie, jakoś tak, nie wiem, wszystko mi się trochę zlewa. Jeżeli chodzi o jego takie stałe dołączenie, no to nie, Paweł ma swoje inne plany i nie do końca mu się to wiąże z rejsem.
Właśnie mi się wydaje, że kapitan Stratford nie pytał, czy mamy Ice'a, ale coś może mi tutaj umknęło. Aha, bo Marunio nie wie, o co chodzi. Marunio, masz koronę za chyba najwyższą chyba wpłatę, albo najwięcej komentarzy, nie wiem. Ale jesteś teraz królem z koroną. Figofago, za dużo piszesz. Nie, piszcie jak najwięcej, bo mi się miło to czyta. Tak, Serena też jest. Serena. John i jego life handlerzy. Hi John! Nice to see you! Good... Mówi good morning, ale nie, jednak good afternoon. Dobra, Paweł dobrze mówi, że pół roku. No to byliśmy ze sobą pół roku. No wiecie, no jest to trudne, tak? Ale z drugiej strony, tak jak mówiłam na live'ie, sytuacja była wiadomo od samego początku, jak to będzie wyglądało. Teraz bijecie się o korony w komentarzu. No tak, Marunio jest pierwszy, a kto jest drugi? Paweł jest trzeci, a nie widzę, kto jest drugi. Kto tu jest drugi? Czy pan drugi opuścił nasz czat? Figofago chyba, tak? Dobrze widzę? Chyba nie. Wydaje mi się szczerze mówiąc, że Figofago więcej publikował niż Paweł. Ale może się mylę. Słuchajcie, naprawdę bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Naprawdę bardzo. Mam nadzieję, że te nowe osoby, które do nas dołączyły, zostaną z nami no tak na stałe bardziej, bo ja zawsze coś tam wrzucam na tego YouTube'a, nasze różne przygody. Płyniemy teraz do śluz? Do śluz teraz płyniemy, czy jak? Płyniemy teraz do śluzy? Nie wiem, Piotrka to tutaj pływać. Okej, na razie mamy płynąć prosto. Nie, Marcin jest dalej na trzeciej koronie. Więc kto jest drugi? To jest ciekawe. No, ruszyło się. Jaką prędkością płyniemy? Jaką prędkość? Oni będą sumować do Kei, a my do nich. A jaką mamy prędkość teraz? 7,5. Słuchajcie, płyniemy 7,5 węzła i to wygląda tak. Teraz Syrenka będzie dobijać do Kei, a my będziemy dobijać do Syrenki i w taki sposób się będziemy pewnie wiązać. Więc powoli już naprawdę szykujemy się do wejścia do śluzy. Marunio mówi, że zna nas od paru miesięcy, ale fajnie, że jesteś i mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej, tak jak każdy z was. O, Figofago jest z nami od roku. No to szacun, naprawdę. Wiesz co, ja nie mam pamięci do ników i bardzo szybko mi się to myli tak naprawdę. I nie chcę tutaj klapnąć jakiejś głupoty, więc po prostu wierzę, że jesteście z nami.
Ale Marunio, naprawdę nie ma się tym czym przejmować. Te chłopaki sobie pewnie żartują z tej korony. Fajna taka, no nie wiem, no zabawa w sumie. Czyli tak, pierwszy jest Marunio, Wodny Komandos i Marcin. No Paweł, spadłeś. Monika Nedzyńska. Jesteśmy, obserwujemy. Fajnie się Was słucha, bardzo mi miło. Pozdrawiamy Was serdecznie. Marunio, dobra robota, my tu wszyscy po koronę. Może Marunio tak naprawdę ściemnia, że nie chce być pierwszy, ale się cieszy. Dobra, słuchajcie. O, bo ja tu stoję przed kamerą przednią, sorry. A widzieliście mój łeb, że tak powiem. Dobra, idę się czegoś napić i podłączyć telefon. Sailing, ja Krystal znam cały kanał. No i super, bardzo, bardzo dobrze. Warto wspierać wszystkich żeglarzy. Ile się da. Dobra, słuchajcie, trzeba się naprawdę napić, bo jest gorąco. Tak, z tego co wiem, to tak, sprzedają jacht, tak? Chyba tak. Fajnie byłoby się spotkać z takimi doświadczonymi żeglarzami, naprawdę. Słuchajcie, widzę, że stan transmisji jest doskonały. Tak mi podaje YouTube, że jest doskonały. Także się bardzo cieszę. Bardzo dziękuję za pochwałę chustki. Mam do niej niesamowity sentyment i gdyby nie ona, to by chyba nie prowadziła tego kanału. Jest? Szarlotka pyta, ile jeszcze będziemy płynąć. No od tego momentu zostały nam jakieś 2 godziny przez śluzy, a potem się jeszcze dopytam, ile to jest do mariny. Tak, Paweł tutaj wspierający zaplecze bardzo. Jeszcze prywatnie do mnie pisze, żebym się nie smuciła i że wszystko jest super, także bardzo mnie wspiera tutaj w tym wszystkim. Bardzo dziękuję Pawłowi. Ale no, na niego to zawsze mogę liczyć. Słuchaj, będziemy 2 godziny teraz mniej więcej w śluzach, tak? No, musimy polegać na ten No dobra. A potem? Potem płyniemy do mariny. No tak, ale czasowo, tak? Ile jest ze śluzy do mariny? Musimy czekać na ten statek. Ale nie, ile jest... Później 2 godziny na śluzach i później ze śluzy do mariny jakieś godzinę z kawałkiem. Okej, słuchajcie, no to tak mniej więcej, no nie wiem ile nam zejdzie, żeby wejść w ogóle do śluzy, ale mniej więcej 2 godziny będzie w śluzach i potem ze śluzy mamy jakąś godzinkę do mariny, więc powiem Wam, że już jesteśmy w tej, no nie ma takiego stwierdzenia, ale to powiem w krótszej połowie. Idę tam pilnować. Teraz jak widzicie, syrenka jest zacumowana przy kei. Wiatr mamy odpychający. Tak jak widać po syrence, że ona tak nie dobija do tej kei, tylko jest tak bardziej odsunięta. Nie wiem co oni robią. Soltando en vez de pegarse la atrás.
I teraz my musimy... Właśnie tutaj pokazujemy im, że tak trochę średnio. I teraz my musimy dobić do nich. Nie zasłaniam ci? Słuchajcie, ja teraz nie czytam waszych komentarzy, bo sytuacja jest taka absorbująca. Jestem bardzo ciekawa tego dobicia. I przy okazji ładuje mi się telefon, także na chwilę odpoczynek od ekranów. Pooglądam sobie tutaj, co się dzieje. I też polecam pooglądać uważnie, co tu się... Także chłopaki, na chwilę odciągnijcie się od walki o koronę. Popatrzmy. Yo, la defensa, Rico, yo me encargo la línea. A la defensa. Dobra, dobijamy. Będzie dobrze to widać na kamerze masztowej, mam nadzieję. Slower. Slower. Hi. Tu. I Mateusz, hamuj. Hamuj. O. Let's get the stern close to it. Takie małe przypomnienie, czasem do taty zwracam się po imieniu, bo jest tu tyle ludzi, że po prostu wolę po imieniu, bo wiem, że to jest jedyna metoda, że on wtedy bardzo szybko reaguje na to. Try to help him with the stern. Tiene que darle slack allá para poder. Ajá, ahí. Keep going. Dobra, słuchajcie, jesteśmy prawie że przywiązani do syrenki. No, he has a slack. Ahí está bien, ¿o qué? ¿Estamos bien? Ahí, ahí. Estamos bien acá. Yes. Siete platos me comí un arroz con pollo. ¿Cuánto? 7. I co teraz? Dobra, słuchajcie, przed nami jest ten niebieski statek, tak jak widzicie. I po prostu czekamy, aż on coś zadziała. No pewnie opuści po prostu śluzę i my będziemy wpływać na jego miejsce. Tak to rozumiem. Jest jakiś taki sygnał dźwiękowy. Nie wiem, czy jest... O, widzicie w ogóle? Ryba tu płynie. Taka zdechła ryba. Po prawej stronie dziobowej. Nie wiem, czy widzicie w kadrze taki jakby a la butelka plastikowa. To jest normalnie ryba. Padnięta ryba. Słuchajcie, te lokomotywy z tego statku właśnie się ruszyły. Jadą w dół, więc powoli statek pewnie się obniża. Niesamowite to jest. Que no sé, porque nada más son esos dos huevos, así que no la. Ahí vemos a ver si no la huevo. Bon appetit! It's good? You sleep well? I did, but I needed 2 more hours. Yeah, me too. Me too. Coffee is my best friend today. But yeah, today's been nice though, more relaxing. Yeah. And I heard going down the lots of What? I heard going down is much easier. Maybe. We will see.
Tutaj John mówi, że zejście na dół jest o wiele, wiele mniej stresujące, lepsze. Mówisz, że zejście na dół, tak? Tak, bo mówi John. Ziemi. Co? Ziemi, tak? Czy... John? A, John, John. to jest z jachtogu. Jimmy jest naszym pilotem, a Myślałem, że ten. co w sumie się trochę kłóci z tym, co mówił wczorajszy pilot Hans. Tak, że może być... Nie mówił, że... Mówi po prostu, że ma to zwrócić uwagę, nie? No, że może być gorzej. Nie wiem, kto pokazał silniki zostawiskowe, tak czekamy. Co? Coś ci pomóc? Nie, już teraz wszystko jest ten. Słuchajcie, patrzę na wasze komentarze, weszłam na chwilę do środka, bo jest tutaj po prostu chłodniej troszkę. Fajny podgląd na ludzi, no powiem fajnie, że no po prostu widzimy, gdzie kto jest, mamy cały czas na nich oko, ale oni też mają oko jakby na siebie, bo kamera jest, znaczy podgląd jest, po prostu ja tu w salonie sobie siedzę z komputerem, jestem, że tak powiem, rozwalona sprzętowo tutaj na stole, więc oni też mogą sobie w każdej chwili podejść, zobaczyć. Maruniu, myślałem o katamaranie na Florydzie, ale za mało wiedzy mam. Słuchaj, praktyka czyni mistrza. Poza tym lubię wino. Nie znam żeglarza poza nami, którzy nie lubią wina. Naprawdę. Bardzo dużo żeglarzy lubi wino i sobie, że tak powiem, popijają wieczorami. O co do żony, to się już nie będę wypowiadać. Figo Fago, dlaczego do 24 mamy czas? Dlaczego? Znaczy do 24. No właśnie dlatego się zapytam. Ale kto tak powiedział, że o 24 mamy czas? Figo Fago. Nie, ja powiedziałem, że o 24 mniej więcej będziemy mniej więcej na marynie. A ty tak mówiłeś. Znaczy nie na marynie, tylko na śluzach wychodzić i wypływać. Tak, wszystko jest super, nie stresuj się, nawet fajnie być wirtualnie, być z wami. Charlotka, bardzo dziękujemy. Kapitan Stato, katamaran, wino, kobiety i śpiew to dobre połączenie. Ja też się nie wypowiem, ale może kapitan Stato coś wie na ten temat. Tak, tutaj Paweł pokazał tankowanie na wodzie i to też tam coś pokazywaliśmy. Fajnie, że obraz już nie szaleje. Kaddafi mówi, że tak jest na jachcie, że wszyscy po imieniu. No ja staram się nie, szczególnie do staruszka, ale no przy takich manewrach czy coś, to łatwiej mi krzyknąć Mateusz i wtedy on od razu będzie wiedział, że chodzi o niego. No tak, tam tankowanie na wodzie była bardzo arogancka załoga. Nie obsługa, tego załoga, tak. Tak, Marunio ma rację, jeżeli chodzi o tutaj przepłynięcie całego tego kanału, to się zgadza. Jeżeli chodzi o prądy na wyjściu, to tak, wczoraj Hans uprzedzał nas, żeby bardzo na to zwrócić uwagę i nie każdy pilot o tym mówi. I z tego co zrozumiałam, oni po prostu za to nie odpowiadają, więc mogą mówić, mogą nie mówić, ale nam o tym powiedział, żeby bardzo uważać, więc wszyscy się przekonamy, jak jest naprawdę. Jednak kamerce masztowej dalej coś dolega. O, proszę bardzo. W sensie czasowym do 24 staruszek tak mówił. No zobaczymy, czy do 24 się wyrobimy. Powinniśmy. Jest w Polsce? Nie, w Polsce? W Polsce? No. O, już ci mówię, która jest godzina w Polsce? Godzina 21. Prawie 21:30. Że do ostatniej śluzy powinniśmy się wyrobić, jeżeli płyniemy w ciągu godziny. Słuchajcie, statek przed nami powoli. Powoli odsunął się kawałek dalej. Miejmy nadzieję, że do 24, bo to jest taka jeszcze, no to jest późna godzina, żeby pójść spać, szczególnie, że jutro część albo większość z Was idzie do pracy, więc to już jest tak dość późno. Mam nadzieję, ale chyba nie ma co. Zobaczymy, kochani. Zawsze ten czat jest oczywiście, znaczy nie czat, tylko live będzie zapisany, więc w każdym momencie możecie po pracy
po prostu dokończyć. Bez żadnego niespania. Odkręcisz mi to? To? A, dobra, już skończę. Dobra. Idę położyć materacę chyba na górę. No, czas. Chociaż to mógłbyś powiedzieć, to by założyli. Nie, no już nie chcę ich ten. Wiesz co, tam trzeba wchodzić, a ja też jestem chyba najlżejszy tutaj z całego tego teamu. To jest... No na pewno lżejszy niż ja. A, włączam kawkę. Dobra, kochani, przerwa na toaletę, chwila. Chwila, moment. Będziemy przynieść następną. Nie, staruszek tutaj już działa z tymi panelami. Także nie zapomniał. Mam jeszcze troszkę czasu, także zasłaniamy się powoli. Słuchajcie, live trwa już ponad 6 godzin. Ja tak jestem taka bardzo ciekawa, czy ktoś, kto ogląda nas od samego początku. Johnny Bravo pyta, dlaczego trzeba zasłonić panele. Już opowiadam. W momencie, kiedy z wysokich ścian, które widać tutaj po prawej i lewej stronie, od strony dziobu, rzucają takie cienkie cumy, liny na pokład. Na końcu ta lina ma taką bardzo twardą kulę, żeby lepiej po prostu trafić na pokład. I ta twarda kulka, zdarzały się przypadki, nieszczęśliwe wypadki, że zbiła jakiś panel słoneczny albo co w sumie mniejszy problem może, bo okno można łatwiej wymienić, właśnie okno. Więc staramy się jak tylko możemy zasłonić panele słoneczne, no i okna. Szczególnie te takie okna kajutowe. Maszcz znowu tnie. O. Jeżeli chodzi o 60 klatek, to nie powinna wskoczyć, bo
ustawiałam 20, żeby specjalnie to zmniejszyć. Patrzcie, jakie w ogóle mamy ładne różowe maty. Marcin, dzisiaj, od początku dzisiaj, od samego rana z nami, te 6 godzin dzisiaj. Chyba że jest taka osoba, która całe 2 live'y obejrzała, to już w ogóle szacun. Tak, tutaj zgodzę się z Figo Fago, że Marunio spoko i tak dobrze piszesz, niektórzy po roku po polsku nie mówią, tak, to się zgodzę. Znam takie przypadki. Wow, Grzegorz nas ogląda. Stratford, kapitan Stratford też mniej więcej, około 13. Wow, Krzysztof Wnuk. Marcin. Kaddafi. O! Co Kaddafi? Pytałem się, kto oglądał dzisiejszy live od początku. No. Jest trochę tych ludzi. Tak? Wow, szacun. Nawet są osoby. Paweł obejrzał 2 Paweł w pełni. Kowal? Mój Paweł. No. Okej. Dobra, idę. Paweł się nie liczy. Nie no, liczy się. Liczy się, bym powiedziała nawet podwójnie. Figo Fago, ja wczoraj 3,5 godziny, dzisiaj 2-3 godziny przerwy z podglądaniem. A to wiem. Ale fajnie, że oglądasz. Kaddafi oglądał też 2. Figo od rana. Wow, szacun dla was, chłopaki, naprawdę szacun. Ale bardzo fajnie, że jesteście tutaj z nami, naprawdę. I są naprawdę ludzie, którzy oglądają 2. Wow. Tyle godzin. Są cały czas na żywo. Tak. Mimo Wiernych widzów. wierni, naprawdę bardzo. Mimo w ogóle zacinania takiego, to dalej są. Bo mnie by chyba to zdenerwowało, powiem wam szczerze, nie chciałabym się takiego czegoś oglądać. Masztowa, widziałam komentarz, że są momenty zacinania. No. Rzadko. Teraz na przykład jest jakoś doskonała z tego, co widzę. Wtedy było notorycznie, nie? No notorycznie, teraz lepiej. Przegrzanie, to jest bardzo gorące. Mi się też tak wydaje, że to przegrzanie. 30... to ile? No termometrze zewnętrznym jest 35. Wskoczyłem na koronę. O, Figo Fago, brawo. Siedzę z komputerem, przechadzka w lesie i oglądam od początku. Wow. Godzin nie liczę, ale od wczoraj troszkę się uzbierało. To wiem, bo często czytam właśnie twoje, czy wasze, czy pańskie komentarze. To tak wiem. Kaddafi, raczej coś takiego. Super sprawa, bardzo dziękujemy. No tak, to jest ponoć. No wydaje mi się, że chyba na 100%, bo tutaj już dużo głosów dostałam, że to jest pierwszy polski live z przepłynięcia kanału panamskiego. Także przecieramy szlaki. Następnym razem, jak ktoś z was będzie płynął, róbcie live'a i przygotujcie się pod względem technicznym na wszystko. Już wiecie, co może nie wypalić. Weźcie, kupcie kamerę, która może wytrzymać, nie wiem, 60 stopni. Marunia też, tak to wiem też, że oglądasz nas, super. Johnny, brawo, lokomotywa. Kolejna przejechała lokomotywa. Marunio, nie wiem jak masz na imię, nic nie przerywa, jest naprawdę płynnie, może do Europy dłużej płynie net. Możliwe, że tak, no w sumie Amerykę mamy bliżej. Ja jestem albo Puma, albo Monika, to już jak to chce. Zapraszamy wszystkich na kawkę, tak. Ekspres to jest moja taka jedna z nielicznych rzeczy, która nigdy mnie nie zawiodła.
Dafi potwierdza, że jesteśmy pierwsi, jeżeli chodzi o nadawanie live'a. Wow. Wiesz co, ja nie wiem, czy ja mogę przybliżać tą kamerę dziobową, zaraz zobaczymy, bo ja jeszcze nie obsługiwałam tych mniejszych kamerek, ale zaraz tu obczaimy. O. Zrobię przybliżenie, może jeszcze będzie jechała jakaś ciuchcia. Akurat z drugiej strony przejechała. Wiesz co, nie mogę przybliżyć dziobowej kamery, nie da się. Więc ona nie ma takiej funkcji. Niestety. Grzegorz, bo to jest pierwszy na żywo, gratuluję pomysłu i determinacji. Bardzo dziękujemy. Nie ukrywam, że miałam kilka momentów załamania, że chciałam wyłączyć po prostu tego live'a. Tak, dokładnie. No, masztowa ma najlepsze tutaj chyba funkcje, chociaż najgorzej sobie radzi pod względem zacinania. To jest fakt. No, nie da się przybliżyć, także zostawię poprzednie ustawienie, tak mniej więcej po środku, żeby było. O, za bardzo. O, tak mniej więcej, żeby było po środku. I niech tak będzie. No, pod względem funkcji ta masztowa jest najlepsza i też największa. Pewnie też najdroższa. Powiem szczerze, te dwie małe kamerki miały być, znaczy małe, one są też dość spore, ale miały być właśnie mniej więcej tak jak jest na rufie, żeby podglądać, czy po prostu nikt nas niechciany nie odwiedza i one tak 2 lata leżały w tej bakiście i żeby podglądać w ogóle, no ale zobaczcie w ogóle, teraz zrobię wam na dziobie na inny statek, patrzcie co nas mija po prawej stronie. To już tak zostawię na chwilkę, póki jeszcze stoimy. Did you go to the boat? The boat? The boat. Yes. The boat. A la proa. Tak, linowi bardzo zarobieni, ale to trzeba zagryźć zęby, dosłownie tak jak ja teraz i się do tego przyzwyczaić, bo szczególnie po tym, co widzieliśmy na serwisie, to jest brak słów, więc powoli się przyzwyczajamy do tego. Marunia mówi, że nic się nie zacina. No to mam nadzieję, że się nic nie zacina. Dziękuję. Mogą być jakieś zacięcia rzeczywiście, bo ta kamera masztowa, to wiecie. Chcecie dziobową? Proszę bardzo. Akurat stanął w kadrze. Paweł, chyba już za późno, bo już przestawiłam na głosowanie. Ale może wam przerywać, bo właśnie dostałam komunikat, że między programem a YouTube'em zgubiło się 30% klatek. Także... Ile mam zostało?
Wpływamy, tak jak widzicie, śluza się otwiera, więc zaraz będziemy wpływać właśnie do niej. Myślę, tak jak staruszek mówił, mniej więcej 2 godziny. 2 godziny na przepłynięcie śluzy i możemy powiedzieć oficjalnie, że jesteśmy już na Pacyfiku. Dobra, słuchajcie, chyba zmienię na ustawienie takie jak było. Tym bardziej, że tak tutaj... Richard! Nie, to nie jest Richard. Rock! 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 Nie śpiewaj okiem, dobra? Kamera, rock. Co kamera? O, thank you. Dobra, słuchajcie, bo mam zasłonię tutaj widok. Także zmienię, wiecie co, na ten nasz układ chyba stały, co? O, no tak. Dobra, słuchajcie, idę pilnować okien. I co? Co mam robić? Okej. Nie dokończyłam, Maruniu. 2 godziny będziemy w śluzach, mniej więcej, tak mówił staruszek. I potem godzinę mniej więcej będziemy płynąć do mariny. Tam będziemy świrować i koniec. Co? Salina en el agua, cuidado. Słuchajcie, cuma tutaj się zakleszczyła w syrence, ale jest już okej. Musimy do tyłu się cofnąć mocno. No, keep going, keep going. Yeah, I keep going, but Okay, more reverse. More reverse. Ya estamos listos. Okay. Yes, neutral and forward, forward, forward. Stop forward. Okay. Forward. Okay. Okay, both forward. Okay, minimum reverse. Double reverse, yes. Tutaj cały czas instruktują? Jak to się mówi? Okay, forward. Dają mi instrukcje, już nazwijmy to. Staruszkowy, jak ma płynąć. Słuchajcie, wpływamy już do śluzy. To jest bliżej niż dalej. Po 2 stronach idą osoby, które będą rzucać cumy. Znaczy to takie piłeczki, można powiedzieć. To się chyba nazywa... o, właśnie rzucili piłeczkę. Tylko nie trafili w nasz jacht. Mateusz... Ja pierdolę! Ale bym dostała, przepraszam. A czekaj, przy okazji pokażę. Patrzcie, Wojt, taka piłeczka. Bardzo mocna piłeczka, ale przepraszam, że przeklnęłam, ale prawie. Co? Nie, nie dostałam. Nie, nie dostałam. Znaczy nie wiem dlaczego... Słuchajcie, emocje. No taka piłeczka mogłaby mi krzywdę zrobić, wiecie? Tym bardziej, że nie wiem dlaczego rufową piłeczkę rzucali na dziób. Wcześniejsze przepłynięcie śluzy było bardziej jakieś takie... Instruują, no dokładnie, tego słowa mi brakowało.
Nie, przepraszam, bo powiedziałam przekleństwo, ale byłam przestraszona, bo ta piłka widziała mi cień, jak leci na mnie. Myślałam, że po prostu we mnie uderzy. No a przy okazji wam pokazałam tą rzutkę. No i widzicie na dziobie, jak po jednej stronie właśnie teraz idzie z taką cieniutką cumą, linką. I teraz tutaj jeden z naszych załogantów do tej cumy będzie przywiązywał tą niebieską naszą cumę linę. I ta pani czy pan, chyba to jest pan, tak pan. Pan na lądzie będzie wciągał i sobie gdzieś tam knagował tą cumę. Nie śmiejcie się, mikrofon przeszedł test pozytywnie, naprawdę byłam przestraszona. No, mogło się to naprawdę źle skończyć. Dlatego weszłam do środka, ale już nie będę teraz rzucać. Chyba. W ogóle jakoś dziwnie dzisiaj to rzucali, bo w ogóle nie trafili w naszą łódkę, rzucili tutaj na syrenkę, a cumę rufową rzucili na dziób, jakoś tak dziwnie to wszystko, ale jest okej. I dlatego zasłaniamy okna, bo widzieliście, jakie to jest wielkości. I to jest bardzo grube, twarde, że może naprawdę to wybić szyby. A ja poszłam kontrolować, czy nie rzucają na okna i zobaczcie, jak bym dostała. O, ten jest. Alex, Cuidado con las cosas, se está, can you do this? estamos bien. Może się już czułeś konika. A nie będą rzucać jeszcze? Nie, no już są. To tylko jedna śluza? Nie, no to te same będą cały czas. Na pewno? Teraz rzucali, no. Nie. Jimmy, they will not be drawing lines again. This is only Not one. here. Later. Okay, okay. Każda śluza ma piłeczki. Tak wczoraj widziałam. Because as far as I remember yesterday, No. they throw once. We have 2 locks. So later we're gonna have neutral. Neutral. Za każdym razem rzucali piłeczki. But the other lock that will throw once again. All right? No i tak jak widzieliście teraz tymi piłeczkami podciągnęli sobie niebieskie cumy i teraz będziemy się knagować tymi niebieskimi cumami. A za nami będzie wjeżdżał bardzo duży statek. Ya vamos a meterle reversa para que vaya frenando un poquito. Mínimo reverse. Mínimo reverse. More, more. Oboje tutaj z pilotów instruują. Oła. No nie mamy kasków, no. Taka wyjątkowa sytuacja, nie mamy. Zwykle to się powinno chować pod bimini, a ja tak sobie wyszłam popatrzeć, nawet, wiecie co, już nie pomyślałam nawet, ale naprawdę mogą dostać. Do tej osłony z karimaty, no przydałaby się jakaś taśma. Nie będzie wycięty do vloga ten moment na pewno. Mogę usiąść obok kapitana? Co? Ja jestem kapitanem? A wiesz dlaczego? Wczoraj kilka razy rzucali, ja tutaj będę kilka razy rzucać, bo następna śluza jest tam dalej dopiero. Rzucali za każdym razem. Jesteś pewna? Tak, obejrzyj na lewie. No tak mi się wydaje, coś takiego pamiętam. Nie, mi się wydaje, że raz rzucili i później cały czas z nimi już szli.
bo tam były takie jedna za drugą, a tutaj druga jest dopiero tam dalej. I już nie mogą iść, bo widzisz, już jest koniec tego. Ja tu chyba źle ustawiłam kamerę. Jaką? Dziobową. W sumie nie widzicie za wiele na tym dziobie, to już poprawiam. Tak będzie lepiej. Figo Fago chyba pisze komentarz, żeby wbić się na drugie miejsce. Idę ponagrywać coś jeszcze taką ręczną kamerką, żeby mieć też inne przebitki do vloga. Chociaż mój vlog będzie opierał się głównie opierał się będzie na raczej już kosztorysie, bo co tu więcej można mówić, wszystko pokazujemy. - 67 osób. O, to witamy wszystkich jeszcze raz. Marunio ucieka, czas na obiad. Dobra, uciekaj, uciekaj. Smacznego życzymy. Krzysztof Brzeziński, te cienkie liny z piłeczkami to są rzutki. Chyba tak, chociaż ja słyszałam określenie małpie ogony, coś takiego, monkey tails, coś w tym stylu. No ale tak, to chodzi o te rzutki. Co mówisz? Później są dwie śluzy i jedna za drugą. Tam już będę która rzucać. Przejąłeś się tymi rzutkami? Prawie być mogła naprawdę dostać. Jak dostała kulą w łeb, to powiem Ci... Kulą w łeb. Ale nie dostałam przecież. Wiem, ale gdybyś dostała i kto wiesz, raz razem wiesz, to też jest jakieś ryzyko, nie? Ale to myślisz, że poszłam tam specjalnie, żeby dostać kulą? Nie, ale wiesz, przypadkiem ci dziękuję, że Tym bardziej, że ja byłam pewna, bo ja tam poszłam, rzucili dziobową na syrenkę i tak jak wczoraj rzucali rufową tutaj, na Bimini. A nie wiem dlaczego rzucali na dziób, to mnie zaskoczyło w sumie. Jimmy siedzi, nie widać go w sumie, ale siedzi tuż pod kamerą rufową. W kokpicie sobie siedzi, odpoczywa w cieniu. Ogląda rolki w sumie. Na zewnątrz jest o tyle lepiej, że trochę wieje.
Słuchajcie, dobija do nas Juno Avenir. Tak, Juno Avenir. Ogromny statek, czyli tym razem jest na odwrót. Jachty wpływają jako pierwsze. A potem ogromne statki. Ale dosłownie jest na styk. Żeby się jakieś zdjęcia. Właśnie chciałam się pytać, czy nie nagrałbyś filmu trochę? No, co nagrać? Kamerą, no. DJI? No. Pewnie, że tak. Zrobię tylko 2 zdjęcia. Tak bez paneli. Kucni. Możesz tak nagrać, wiesz, długie ujęcie, jak on się zbliża do nas. Ustaw na rufie może kamerę. To ja sobie potem to przyspieszę. No boś mało czasu, bo on już zaraz zaczyna. No. Tak, żeby było widać sam statek. Możesz przybliżyć. No ale musisz kliknąć na ekranie przybliżenie najpierw. Pokaż. O, super. W sumie mogłam wcześniej ustawić, to byłoby jeszcze lepiej, nie? Jak się tak zbliża. My AIS, it's transponding, but I'm not receiving. You are not receiving our signal? I'm not receiving any signal, but I'm showing them. Is it okay, right? My lights, No, it is original with the boat. It came with the boat. it did. I updated it. Thank you. I know. Maybe
Słuchajcie, z oznaczeń nie wiem, na dziobie, na linii zanurzenia tego dużego statku widzę, że ma zanurzenie 12 metrów, a pod nami wody jest 22. Jeżeli ktoś się martwi, że nie widzi w przybliżeniu tych lokomotyw, to nie martwcie się, bo teraz nagrywam 4K 60 klatek i będzie to w takim ala vlogu i na pewno wtedy możecie sobie przybliżyć do woli. O, myślisz, że on jeszcze się zbliży? Chyba już nie. No może minimalnie, ale już powoli też czuję. A pokażesz zbliżenie na ciuchcie? Czy to samo zdjęcie? To samo. Albo nie, zresetuj. Co? No, przybliż. No jest okej. Albo nawet nie przybliżaj, wiesz? No zero jest, ale jest okej. A możesz bez flagi tak właśnie, ten? Bez flagi. Staruszek kamerzysta. A w sumie może znasz odpowiedź, dlaczego my teraz jako jachty jesteśmy pierwsze? Dobre pytanie, bo teraz uważać się chyba Jimmy, when we are going from Atlantic to Gatun, we was the second one in the, how to say, jak jest śluza? on the other local from Atlantic side. On the locks, but we were at the now back. we are in the front. Why? The cables of the locomotives, the mast, they could get tangled. That's why they put a head and then first at the stern and then a head. But it's all due to the mast and the locomotives. We're going down now instead of going up. Idziemy teraz w dół, nie? Proszę, idziemy czy nie? No powoli tak. Idziemy, zbliżamy się. Słuchajcie, obniżamy się w ogóle swoją drogą, ale nie zrozumiałam tego. W sensie, o co? Z tymi kablami uleży się. Ale dlaczego nie miało to znaczenia w przypadku... No bo może lokomotywy te z tyłu są bardziej z tyłu i one mogłyby nam masztę. A tutaj nie są z tyłu, tylko wiesz, jakby lokomotywy trzymają. Patrz, on już się ruszył. Nie? Ruszył. No i co? To jest z kablami, że mogą uszkodzić masztę. No tłumaczenie naszego pilota jest takie, że właśnie w przypadku tych lokomotyw one mają te cumy i mogą nam uszkodzić maszty, ale nie rozumiem, dlaczego w przypadku z Atlantyku nie miało to znaczenia. Nie wiem, chyba już ze staruszkiem tak jesteśmy zmęczeni, że pewnie gadamy takie głupoty.
woda się nieźle obniża. Niesamowite. Niesamowite. Ale to jest przedsięwzięcie niesamowite. I rozumiesz, że ktoś to wybudował 100 lat temu? Ponad? To musiało kosztować sił przekopywanie tego. Jak płynęliśmy na kanale, to jest, nie wiem, 20-30 km No. rów na szerokości A tam jest 100 wtedy- metrów dobre, więcej 100 metrów, chyba 150 No tak, metrów. jeszcze dżungla, komary. I jeszcze na 18 metrów głęboki. No. Ale mówię, dżungla, komary. Ojej. Jeszcze ten upał niesamowity. I brak takiej jakiejś technologii, żeby to wykopać praktycznie w klimatyzowanej koparce, nie? Teraz to tak, ale jest to... No właśnie mówię, że wtedy nie było czegoś takiego. No już jesteśmy w jakimś takim... No ciekawe co zrobił. Nie, to... Chociaż? Tak, kotwica. Idziemy stąd, No czy ten, tak, nie? tak, tak. Kotwica. Może gwałtownie wiatr się zmienił, albo źle zarzucił. Bo kotwiczał. Krzywa, kotwiczał. I do przodu jeszcze jechał, nie? Że kotwiczał jakby... Mhm. A myślisz, że on ma pod spodem taką bulę? Znaczy, Chyba nie. Zobaczy, nie zobaczy. Chyba nie. Podobno tam wszystkie statki mają, żeby to zmniejszyć zużycie paliwa. To jest jakby takie... Myślałam, że to trochę wystaje ponad wodę. Wiesz co, to zależy jak on jest załadowany. Bo teraz powinien jest załadowany, nie? Się trochę obniżył. A jakby rozładowali, to może by wystawało. No 12 metrów ma zanurzenia, to chyba tak standardowo, nie? Wydaje mi się, że on jest załadowany wtedy, kiedy on ma 13 metrów. Ja czy ma jakieś odbijacze? Nie. No gdzie? No, ale to musimy sobie porozmawiać. Znaczy ktoś tam pisał, że pewnie mają chyba to gdzieś, bo to tak gruba stal, że... Bo te lokomotywy tak idealnie je trzymają. Wiesz. Widzisz jak wpływa, bo on jak wpływa, to muszą już te lokomotywy go złapać wcześniej. W sumie do takiego dużego statku, nie wiem, czy to jest bardzo stresujące, bo w sumie on już chyba na niczym nie panuje, nie? No tak, wszystko już Tak, lokomotywy robią. może to nawet jest przyjemne, bo kapitan w sumie tylko tak, no nawet nie ma co nadzorować chyba, no bo co? Wszystko lokomotywy już robią. Wszystko właśnie te lokomotywy ogarniają. Myślałam, że lina pękła. Ale jesteśmy już nisko, wow. Nagrywam to jak się obniża. O, super. O, staruszek będzie tym, vlogerem. Może jakiś własny kanał. Puma morska. Patrz jaki krab. A, no, jest. Żyje? No żyje. Nie, te krawy pływają najpierw. Pływają? w wodzie. Myślałem, że one tylko chodzą po lądzie, aż po dnie. Nie, pływają. Kiedyś też przypłynął kanał z Zachodniego na Pacyfiku. Chyba widziałam gdzieś jakiś film, ale nie jestem pewna. Na czym to było? A, już nie wiem. Nie chcę mówić, bo nie do końca. Ale jesteśmy nisko. Naprawdę można choroby wysokościowego. No. Wycieka. Sznurna. Myślisz? Tak. W ogóle ciekawe, gdzie są te pompy, które wtłaczają wodę Nie ma i... pomp. Nie ma pomp. Nie ma pomp żadnych.
zwierzę. Co ty gadasz? Nie ma w ogóle. Ta. Nie ma. Wszystko grawitacyjnie? A co drugiego nie używają? Tylko zawory, zamykają swoje zawory. W sensie A śluzy? teraz, jak już śluza się zamknęła, otwierają zawór od spodu, woda wylewa się grawitacyjnie do niższego poziomu, nie? Ale jaki zawór tam jest? No jakiś zawór taki duży pewnie, wiesz, taki duży, że to tam pewnie jest bardzo gruba rura, nie? Na dole jest taki jakby korek, znaczy korek, no, otwór, nie? I tam gdzieś tam w tej rurze jest zawór, nie? Zamykasz, otwierasz. Jak otworzysz zawór, to woda grawitacyjnie ścieka do niższego poziomu. No jak już się wyrówna, No dobra, a jak się napełnia, to z jeziora Gatun wlewa się do tak, z Atlantyku. jeziora potem zamknąłem śluzę, otwierają korek i z jeziora. Czyli podstawa jest taka, żeby zawsze w jeziorze była woda. No dokładnie. Bo teraz Dlatego Jimmy powiedział, że jak... Okej. wodę bezpowrotnie tracimy z jeziora. Czyli ta woda bezpośrednio idzie już do oceanu, już nigdy nie wróci tutaj. Wróci po tydzień deszczu. No w deszczu, ale tak już poza tym. Czyli my teraz wylewamy do oceanu Mnóstwo wody. mnóstwo Z jeziora wody. Gatun. Dlatego założenie jest takie, że cały czas tu padają deszcze, bo jest bardzo deszczowo i ta woda się uzupełnia. Ja jest pływa z rzek i tak dalej. Z rzek chyba tam jakieś. Ej, nie żeby coś, ale ten, kto Patrz, widzisz, jest trochę wpadł różnica na ten, jeszcze, widzisz? no jeszcze. Ale ktoś wpadł na ten pomysł, to jakiś kurczę geniusz. Że to jest idealny biznes, żadnych kosztów. A jeden taki duży statek płaci tam z 500 000 dolarów. To aż jest niepojęty, no geniusz. Tylko tyle, że prądu zużywają na otwieranie tych śluz. A to nawet można z paneli słonecznych w takim klimacie. Silniki tam, widzisz? Duże hydrauliczne. Ciekawe jak kiedyś to działało. No to niby są oryginalne chyba. No raczej tak. To są te stare wrota. ale Ty to- rozumiesz, że one mają ponad 100 lat? Przecież Jimmy mówił, że w ciągu tych 100 lat kanał by zamknięty jest chyba 13 razy na jakiś... Jeszcze raz? W ciągu tych 100 lat kanał by zamknięty, tylko, znaczy zamknięty, wyłączony z użycia przez 13 razy tylko. To bardzo krótko, tam przez 1-2 dni tam. Tak? To jakieś króciutkie, tylko że coś tam trzeba było serwisy jakieś zrobić. No kilka dni może, nie? I to pewnie serwisują te bardziej nowoczesne części. Ciekawe ile jesteśmy już niżej od Gatun. Nie No ile wiadomo. to jest? Ile tu jest? To myślisz 10 metrów? Nie. 8? 10? 10 metrów. Starboard? 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 Only starboard. One short only need one. Finish the press short, finish the press short, here we go. One stop. Wiatr nam pomaga, to jest... Co? Sprzyjający jest też wiatr nam pomaga, to że mamy zdrów wiatr, nie? To jest takie 13 węzłów. Właśnie na jałowym biegu już płyniemy 3 węzły. Tak, słuchajcie, właśnie wiatr nas tutaj wspomaga, bo wieje prawie 15 węzłów, idealnie od rufy. Więc powoli się pchamy do przodu. Płyniemy 3 węzły Na biegu jałowym. na jałowym biegu. No. Na
them exactly what it is. Same like you. So there is no way that pilot sits at the helmet and he steers or no. Nawet za pieniądze nie bawi się z tym? No nie, he can't do it. I mean, he doesn't do such. Yes, no. So you can Yeah, he can. By law or by regulation. The captain is responsible for the ship. So what about the person who is panic? He is the captain, but he is panic. what do you mean by it? Paranoid that he might lose control. He didn't know what to do, and he leave the helmet to the But such a person cannot become a captain. Exactly. Now the captain, he doesn't judge the helm also. He has a like a sailor. Not the big ships, like Pleasure craft. Pleasure craft. yes, like this. When the captain is panic, Panic, there gotta be someone else there. You cannot become a captain. Because I think the captain of big ships, there is past some psychological test. ale my nie chodzi o to zasadzie. Chodzi o to, że on tylko z całego wynajęcia, tak? I kto nie wiem, no spanikuje, nie ma doświadczenia, nie wie co ma robić, idzie dalej, pójdzie kopać kajce. Co For wtedy? example, there is a pleasure spot, pleasure craft like sailing yard, and there is index captain, and during the transit, he at some stressful moment, he just panics and he Leave the leaves the helm and Well, for the sake of it, the person in charge, they could maneuver. It was danger. yeah. So you could take over in I could have, emergency. yeah, but it's not supposed to be done. Yeah. Someone else can take over from the company. Like in this case, money. No, Okay, but let's say I'm I'm the only one. Yeah. For example, Johnny is the only one. Yeah, like for example, if you're handling the rudder and the helm, and you faint, Yeah, great, exactly. For example. well, I'll try to do whatever is necessary. Yeah. So you would, yeah. So this is emergency. I co wtedy, jak jesteś w szkole, załóżmy, bo pilot zareaguje w szkole, no bo nie zauważy, że ten tam, to kto odpowiada za odrzucenie? Nika likes to ask for extremely improbable Plan A, B, situations. C. For example, the captain faints and the lead pilot will take over the helm, but he will do it slow. And for example, the boat hits the ground or something, or hits some boy and then there will be some damage. What is responsible? Well, in that case, we will go into investigation what happened. In that case, probably not gonna be the pilot's fault because he just try to help. That's why there's a clause where that you gotta pay and all these things. But we can manage it. We didn't pay any cost because if you have agent, you don't pay cost. It's deposit. To nie jest dużo czasu. But if you don't use this agent, then you need to pay like $1,000 or $1,000. And you will return it after the transit after 1 month or something. Wait for 1 month. There's a couple of reasons for that. At the beginning, when there was still picking up, we were thinking of creating like the lake we have here.
the mountain over there? Well, the lake was going to go all the way down there. And then you will have another lock to lower that down. They decided to move the lock that was going to be all the way down there to where it is now, just in case of any attack from sea. So they decided to put it further in. That was one thing. There was another theory. Yeah, but it seems like he walked on the surface. Like he's levitating. There's another theory that when they were building the locks, they thought of also building one lock full steps. But the ground in this area wasn't strong enough to hold up such a structure. But actually when they did the foundation, they noticed that it was going to hold up to the whole structure. Well, they already started this. Now, a good example of this is the new lock. There's only one structure, 2 steps. So it could have been done. Much better, yeah, modern technology, construction technology. I mean, land engineering and so on. Co tam u was, ziomeczki? O, też bym zjadła ogórkową i bitki z groszkiem. Jeszcze jak sam gotowałeś, to już było w ogóle. W Stanach rządzi polski owiec, zdecydowanie. Jedzenie w Stanach mi w ogóle nie smakowało. A ja właśnie DAA czułby się bezpieczniej dopływając niż patrząc jak takie bydle płynie na mnie. Mnie to właśnie zafascynowało, bardzo hipnotyzujące to było. No. Aha, okej, dobra, dzięki. Halo, halo, czy jesteśmy? Słuchajcie, odbiornik mi się wyładował, ale w sumie nic ciekawego się nie działo. Cały czas sobie właśnie płyniemy. Paweł mi tutaj zadzwonił, że nie działa, także już powinno być ok. Tutaj właśnie AA mówił, że jednak czułbym się bardziej bezpiecznie dopływając niż patrząc. No tak, to tak, ale i tak mnie to bardzo zahipnotyzowało. Więcej rzutek nie będzie, bo tam macie jedną śluzę, potem jeziorko i 2 kolejne. Wiesz co, raczej na pewno będą rzutki, bo teraz wypłynęliśmy z jednej śluzy, wpływamy zaraz do drugiej śluzy, a nie mamy żadnej cumy, więc na pewno będą musiały być rzucone. Zazdroszczę strasznie tego polskiego obiadu, szczególnie, że jest samodzielnie ugotowany. Jeżeli chodzi o kawę, gdzie była najsmaczniejsza, a gdzie najmniej? Najmniej zdecydowanie Nowy Jork. Obrzydliwa kawa, strasznie mocna, kwaśna, niedobra była. I to mówię oceniając wiele kawiarni. Każda była niedobra. A najsmaczniejsza? Chyba na Martynice mi bardzo smakowała.
O, Janek nas opuścił, ale wcale się nie dziwię, jak przed 4 musi wstać do pracy, to się naprawdę nie dziwię. I tak długo siedziałeś z nami, bardzo dziękujemy. Właśnie nie wiem, o ile stóp popadliśmy. Musiałabym się zapytać Jimmy'ego. Woda z jeziora, no wszystko co teraz zostało wypuszczone ze śluzy idzie do oceanu, więc cały czas jezioro traci wodę. Sorry w ogóle, że jakoś nie skupiłam się, że mikrofon mi padł. W sumie mikrofon mi nie padł, tylko odbiornik, który jest wpięty do komputera po prostu padł, a ja nie byłam tutaj w salonie i nie spojrzałam. Ale teraz jest podpięty pod prąd. W sumie powinien być od początku, ale ładowałam telefon i powinno być ok już teraz. Nie powinno być problemów. Także przepraszam za tutaj problemy. Fajnie, że jesteście tutaj. Słuchajcie, live ile już trwa? 7:20 prawie, wow. Tyle godzin. Słuchajcie, sorry za ten mikrofon, ale tak jak mówię, nic ciekawego się tam w sumie nie działo. Dobra, mam 100% w telefonie, to biorę ze sobą telefon, żeby tutaj widzieć w razie, gdy mi się rozładuje. Rozładował się odbiornik tam przy komputerze, ja dopiero nie zauważyłam w ogóle tego. Przez chwilę nie było, ale w sumie i tak nic nie mówiliśmy. Słuchajcie, ja sobie wodę jakąś zrobię do picia, bo w tych upałach to się strasznie człowiek poci i potrzebuje dużo wody. Więc opłuczę sobie mój termosik. Powiem wam, że bardziej nam pomaga pilot na drugiej łódce niż nasz, bo dużo nam mówi, który silnik włączyć, który zostawić.
Okej. Paulio. Ale się rozwiało. 18 węzłów. No. Słuchajcie, wieje. Patrz tam na nasze materace. To się nie te. Rock, can you look on this mat? A, wiesz co, jeszcze z przodu tam dywan też zwiewa. Trzeba go schować? No, wiesz co, pokaż tylko, żeby zwinął i ten. Ja już puszczam. Here. Can you take this? It's okay. Thank you. Ała. Ale się rozwiało. Zajęłeś moje miejsce. Coś ten? 18 węzłów, niesamowite. The wind is about to take this out. Yeah, I That's know. what they're saying. I know. Że co? You want them off or? Yeah, maybe. Yeah, maybe. Ya, sáquenlo de ahí. Dosłownie mamy kąt zero. Płyniemy idealnie pod wiatr. Musimy ściągnąć maty, słuchajcie, bo tak wieje. No teraz można zostać, materac jest dużo lepszy, bo materac jakby trzyma, wiesz, kształt, nie? Co? Widzę. Zawsze w niedzielę, nie? Ale nie, w sensie znowu to samo. Wiesz co, jeżeli chodzi, tutaj Krzysztof Brzeziński się pyta tak z ciekawości, jaki będzie koszt internetu tak z, to znaczy z przesyłu danych za tyle godzin nadawania relacji. Nie ma to znaczenia, ile byśmy nadawali, bo jesteśmy jeszcze jesteśmy w pobliżu lądu, więc płacimy jakby stały abonament miesięczny. Co innego, gdybyśmy nadawali na środku oceanu, wtedy byśmy płacili za każdy gigabajt dodatkowo. Tak to tylko płacimy 1600? 1600 zł mniej więcej. No. 1600 zł za miesiąc i to tylko albo aż tyle. Doris, widziałam, że się zdrzemnąłeś, także widziałam ten komentarz. Ale to tak to wygląda, więc za miesiąc płacimy 1600, a jak jesteśmy dalej niż ile? Tam 20 mil? 20 km albo 10 mil mniej więcej. 20 km od lądu, wtedy płacimy już tą podstawę 1600 plus 9 zł za każdy giga. Ale teraz płacimy tą podstawową kwotę za miesiąc, bo jesteśmy wśród lądu. Ma do przodu? Tak. To jakaś burza idzie, czy co? No, coś tam brzmi. Turning? Okej. Ale na co my robimy? Co my robimy? Czekamy na sygnał i będziemy zawracać. Ale na jaki sygnał? No gdzieś tam od jakiegoś, wiesz, menadżera kanału. Ale gdzie mamy zawracać? No tam jest kanał, nie? A my przypłynęliśmy stamtąd? Tak. Aha, okej. Musieliśmy, żeby po prostu poczekać. Naprawdę? To rzeczywiście, jakoś tak nie zorientowałam w ogóle. Nie, bo siedziałam w środku i tak wyszłam. Dobra, słuchajcie, teraz przed dziobem widzicie to, gdzie przed chwilą byliśmy.
czyli te śluzy, pierwszą śluzę. Na razie czekamy na pozwolenie, żeby zbliżyć się do drugiej śluzy. Ciekawy widok, tam ten statek jest na górze, a tam już jest opuszczony, nie? No. Piękna sprawa. Słuchajcie, idzie jeszcze jakaś burza do nas, także wszystkiego, co nam teraz trzeba. Położysz? Tylko zdjęcie zrobię. Coś mówiłeś? Paweł mówi, że nie macie dźwięku, on tu 20 minut temu. Nie, to już wiem. No mówię, odbiornik mi padł. No, straciłam orientację, bo siedziałam w środku i tak potem wyszłam i idziemy, jesteśmy w przód, tył, ale już ogarniam. Idę z powrotem do steru, bo tutaj w środku jest strasznie gorąco. Dasz mi moje te? Co? Piciu? I telefon, bo w sumie on się nagrzewa na tym słońcu. Chcesz wodę? Nie, dzięki. Z cytrynką. Czy nasi gości korzystają z internetu? Nie, nie dawaliśmy im dostępu. Korzystają chyba ze swoich jakichś tam transmisji. Czy nasi goście? Tak. Tylko pilot poprosił o internet. A, no to tylko pilot poprosił. Jimmy? Tak. Tak, też to zauważyłam. Tutaj Johnny Bravo, jeden linowy siedzący obok pilota, ewidentnie jest zarobiony. Pomijam fakt, że on w ogóle do południa spał w kajucie. I jak jego tata, nie wiem czy widzicie tatę, tata jest na rufie, widać jego koniuszek głowy, naprzeciwko pilota siedzi. Tak się wściekł, tak na niego krzyczał dzisiaj, to migiem poderwał się z łóżka. Ale no jest to taki trochę absurd. Tak naprawdę on myślę, że to nie jest potrzebny, bo tak naprawdę głównie we trójkę tutaj działają. No i pilot przy okazji. Patrz, już ci przybyło dzisiaj 50, tylko dzisiaj 50. W ogóle samo to rozbawiło mnie, że po prostu wstał i poszedł do kajuty, bez żadnego jakiegoś, nie wiem, pytania, bez niczego. Poszedł położyć się spać i ja tam schodziłam do toalety zobaczyć, czy mają jeszcze papier toaletowy, a patrzę, że sobie śpi. Śpi sobie w najlepsze. Tu się akcja dzieje, a ten... Tutaj część z nich to po prostu udawała, że tak mniej więcej jako tako prosperuje i gdzieś tam spała na pokładzie, a ten się nie co? Nie przejmował. Nie przejmował, zupełnie poszedł do kajuty, wygodnie się położył. Kapitan Stratford, ciekawe ilu liczy armia linowych obsługujących kanał? Pewnie tysiące. Nie mam pojęcia, wiem tylko o pilotach
pilotach, więc pilotów takich małych statków jak my, takich jachtowych, że tak nazwę to pleasure crafts, no to jest około 50 pilotów, a takich pilotów do takich dużych statków, takich na przykład co mieliśmy po naszej lewej stronie, jest około 300 wykwalifikowanych osób. DAA, bo on się czuje inżynierem. Bardzo możliwe. Keeping straight or what? Lekko. Back, reverse? What? Forward? Yeah? Okay. Because if we start to push in, if we turn again, Co to było? A, desko. That's okay. we can. We are turning. Okay. Ja to nie zrozumiałem ich. Słuchajcie, obracamy się. Słuchajcie, jeżeli jakiekolwiek pytanie nam albo mi umknęło na czacie, to zadajcie jeszcze raz, bo po prostu czasem może mi coś tutaj umknąć. Ale na spokojnie możecie pytać ile wlezie. Do skutku, że tak to nazwę. Uważaj, uważaj. Both. Słuchajcie, prawie syrenka uderzyła nam w boję, która jest po naszej lewej stronie, ta czerwona. Nie wiem, czy widzicie od dziobu, ale się tu kotłuje wszystko. O, widzicie teraz od dziobu, tą czerwoną, to prawie syrenka w nią wpłynęła. Taki jest niestety minus dwóch przywiązanych do siebie. What now? What now? I'm sorry, What now? we need to wait until it's ready for us. Why? Wait. Engines neutral? Little reverse? We don't know what to do. I'm sorry, we are waiting until it's ready for us. We need to stay here. Okay, no problem. Yes, excellent right here. Okay. Not that close to that buoy, but Okay, we okay. cannot enter yet. We are waiting until it calls us. Okay, come inside. They have no person to for us ready. So I want to stay here. Słuchajcie, właśnie to jest najgorsze, że jesteśmy przycumowani, ze sobą związani i po prostu ten w swoją stronę, my w swoją i tak nie wiemy za bardzo co robić. Szczególnie, że nasz pilot nie jest zaangażowany w sprawę i tak trochę jesteśmy sami sobie teraz. Yes, more reverse, Mateo. Thank you. Okay. Stay reverse, John. Tak, Doris, czujna. Johnny, brawo. Manewrowanie łodzią z dwoma silnikami jest wygodne, tylko w waszym wypadku manetki Okay, in case that odsłoniło we daleko get od into siebie. close, Yeah. Nie rozumiem komentarzy. okay, John. In case that we get into close, another turn, okay? Słuchajcie, zbliża się chyba do nas jakaś burza. We need to fight with this wind because they're not ready for Szarlotka pyta o przepłynięcie. To już mówiłam, mniej więcej plus minus. Okay. Czekajcie, bo to jest zamieszanie. Yeah. I think this way is better for us. Yeah, turning. Okay. Right? Okay, turn. Turn, John, yes. Słuchajcie, wzmaga się wiatr do 20 węzłów i te chmury bardzo takie niefajne. Jeżeli chodzi o koszta, Mateo, continue like that. jeżeli chodzi o koszta, to około 4,5 tysiąca dolarów. Beautiful. When you are that way, and that way, and then Słuchajcie, come teraz back, pomagamy okay? tutaj We need to syrence play się obrócić w pełni. Na szczęście my jesteśmy jak czołg, że możemy dwoma silnikami operować. Ale jeżeli chodzi o koszta, to my zrobimy taki pełen kosztorys.
w takim vlogu właśnie odcinek z Panamy. Nie będziemy chyba pokazywać poszczególnych etapów, tylko tak po prostu kosztorysowo. Okay, let's start the rain. Nie, pilot nie jest odpowiedzialny za linowych. Linowi są od agenta, ale oni są w sumie niezależni. Po prostu agent ich polecił, a pilot jest w ogóle When we are inside, niezależny. Mateo, only use your starboard engine, okay? Okay, And over is gonna be the port, like this. okay. Go inside, right Yeah, here. when we are inside the lock. We need to fight with the wind. Yeah, okay. Here is perfect. Because he has all the person working with that ship. So they have no personnel for us. Czasami mogą być jakieś zakłócenia, no. Od rana się z tym męczymy. Se vaya lleno la cámara superior. Él pudo haber mandado a alguien. Él pudo haber mandado a alguien. Mira que tú estás peleando contra el viento. No, pero se va a poner grosero si ya me dijo, hey, espérate. Estoy esperando a montar ese baile ahí. Mira, si no escucho la misión voy a meterme todo. Ya se fue el barco. Słuchajcie, czekamy na wejście do śluzy numer 2, więc będziemy się tutaj troszeczkę kręcić. Que vamos con el 30 Alfa. Mira que ya estamos listos para Tak nie za bardzo wiemy, co robić, nie? W sensie, No, po prostu czekamy, walczymy z wiatrem, żeby stać w miejscu mniej więcej. Przyjmować łódkę pod wiatr. ale tam jakiś statek już, czy co? Tam jest jakiś statek, że jest zajęty, Gdzie? czy co? No tam. No tam w śluzie, tak, musimy czekać aż on przejdzie. Czy... Ale to które śluzie, bo ja No za nami chyba gdzieś. no, widzę, że chyba sam nie wiesz też. Jeszcze powiedział, że musimy czekać po prostu na nas. No dobra, to czekamy. No. A może na tamten, co jest za nami, musimy czekać aż przepłynie. Nie wiem. O, pytanie od Charlotki. Co łączy was z Darłowem? Po pierwsze, no mamy tam dość blisko łódkę, bo w Dąbkach stoi nasza sasanka, więc jest dość blisko. Ja sporo czasu spędziłam w stadninie Bobolinie? W Bobolinie, więc też blisko bardzo Darłowa. No i mamy tam bardzo, no może nie bardzo, ale kilku bardzo fajnych znajomych. Między innymi Łukasza, który teraz pływa Panara i możecie w ogóle zobaczyć jego profil chyba na Facebooku głównie się udziela i organizuje różne rejsy takie krótsze, dłuższe, głównie w wybrzeżach Hiszpanii. Także powtórzę jeszcze Panaraj, Łukasz, Panaraj Sailing. On tam właśnie budował, tak? Sam zbudował katamaran. Tak, sam zbudował katamaran właśnie, głównie spędzając czas w Darłowie i mieliśmy okazję go właśnie poznać tam. Nawet kilka rejsów zrobiliśmy sobie po Bałtyku i tak dalej. Bardzo, bardzo fajny człowiek. Druga persona, no to Rafał S., którego chyba każdy zna w marinie w Darłowie. Też bardzo ciekawa osoba. No i chyba najbardziej znany żeglarz w Darłowie, Krystian P., u którego zdawałam w ogóle żeglarza. Tak?
Tak, bo potem tak. W ogóle zdawałam tak, motorowodnego, żeglarza, u Krystiana P. Okej? Więc naprawdę dużo wspomnień, bardzo dużo czasu spędziliśmy w Darłowie. Ja zdawałem sternika. Tak, staruszek zdawał u Krystiana Sternika i tak dalej. Dużo nas tam, dość często tam przebywaliśmy, głównie w Marinie. W Marynie, w hangarze. W hangarze, tak. Mieliśmy jakieś tam prywatne rzeczy w hangarze i tak dalej. No i z racji, że po prostu Sasanka była, stała na jeziorze Bukowym, to często sobie jeździliśmy do Darłowa. Okay, we are going to the... No, Not or not? Not yet, not yet. Okay. Vamos a ir de nuevo, vamos a seguir girando. Continue Okay, turning. okay. Ok. I tam nawet mieliśmy taką swoją ulubioną restaurację w Darłowie. Cosa Nostra. Cosa Nostra, tak. Nie wiem, czy ona jeszcze prosperuje, możecie dać znać, bo po COVID-zie to różnie. Ale tak, więc tam mieliśmy swoje jakieś ulubione i zawsze z Krystianem czy z Rafałem tam jeździliśmy na jakieś smakowite rzeczy. Więc to tak. No ja też z Bobolina miałam bardzo blisko do Darłowa. Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale idzie do nas ogromna burza, więc to może mieć znaczenie. Można powiedzieć, że wiatr nas wręcz wypluje na ten ocean, bo dosłownie wieje prawie 20 węzłów. No taki wiatr mieć na Galapagos byłoby super. No, z takim wiatrem na Galapagos to super, rzeczywiście. Nie to co z BVI. Jak płynęliśmy, my płynęliśmy z 3 węzły momentami. Monika, nie pomyliło Ci się w Marinie czy w Tawernie? Wiesz co, znaczy w Marinie to Marina swoją stroną, swoją jakby sprawą, ale tam to była restauracja Cosa Nostra. Tak. To była tawerna? Tak czy nie? Restauracja, restauracja. No restauracja. Wracają, lepiej kogoś trzymać. Także Cosa Nostra to była po prostu restauracja, ale jej nie było w Marinie. W Marinie tam nic nie było, poza hangarem i po prostu łódkami. Trzeba było tam kawałeczek dojechać do tej restauracji. Była maryna rybacka po zachodniej stronie Darówka, nie? Po stronie, tak, po stronie zachodniej. Bo ta taka oryginalna marina jest po wschodniej stronie, nie? Tak, bo tutaj dobrze staruszek powiedział, że ta taka inna marina jest właśnie po tej wschodniej. My spędziliśmy na zachodniej. Która była od zawsze, znaczy od wielu lat, we wschodnim, nie? A później powstała w ruchu zachodnim ta nowa marina. Tak, to my głównie spędzaliśmy czas w tej nowszej marinie. Małe niedopowiedzenie. Tam rzeczywiście są 2. No ale my głównie z tą drugą. Możesz? No, Marcin, ale to już jest okej, bo w sumie warto było dopowiedzieć, w której marinie dokładnie. Tak, dokładnie. Łukasz postanowił właśnie na Guaramę. Está esperando la maquinaria que regrese para tener el personal. Na Guarama w sumie, Guarama. Waram Tiki 38, sam go zbudował. Waram Tiki? Waram Tiki 38. Czyli w sumie tak jak nasz, Waram Tiki 38, jeżeli chodzi o wielkość. Ale zupełnie inny jacht, zupełnie. They tell me that this send the person, but they're not ready yet for us. We need to wait. Okay? Czy nasz pilot wydaje się wkurzony, że tyle czekamy? Powiem wam szczerze. Powyżej 8 godzin oni mają płacone dodatkowo 50% więcej, więc na pewno nie jest wkurzony, że czekamy. Dokładnie. Się cieszy nawet. On się nawet cieszy. Może pali głupa, ale bardziej taki w środku, o ja tyle kasy zarobię. Znaczy, że tak, że jakby
przelot trwał 7,50 minut, to by zrobił powiedzmy No 50%. tak. A jak 15 minut dłużej, to już ma 50% więcej. No, także naprawdę sporo. Słuchajcie, jakby ktoś mógł dać mi znać, czy nas słychać, to byłabym wdzięczna, bo nie chcę znowu mieć takiej sytuacji. Jeżeli chodzi o buty, to tylko pilot ma buty na stopiszczach. W sumie zapomniałam mu powiedzieć, żeby zdjął, ale już dobra. Ale tutaj naszym załogantom no poprosiłam, żeby zdjęli. A już pilot to. Wydaje się mieć czyściutkie buty. No sé qué personal él habla, ¿Ah? porque Dać więcej ninguno gazu, viene en la powinien dać locomotora. więcej ciągu. Salió de acá. No salió de la Więcej locomotora. ciągu? A, dobra, my zredukujemy, no. To już wtedy będziemy się cofać. Już się zaczynamy cofać. Ja też nie chcę mówić, że nie chcę kierować, bo wiedziałem, że Ahí veo Przyjmuję uno pozycję bajándose pilota, una nie? locomotora. no ale- teraz się cofamy się. Okay, Jimmy, a little more. Little more. Should we look more forward? Because we are moving back now. O, dziękuję, że słychać. Dziękuję za potwierdzenie. O, knajpka istnieje, super. Charlotka, byłaś w ogóle tam, w tej Cosa Nostra? Daj znać. Ja już dawno nie byłem w Kosanostrze. Nie No, wiem, my ile no ja też nie byłam. 3 lata temu co najmniej, jak nie 4. Ale istnieje jeszcze, Ale może. jeździli tam często, jeszcze jak zdawałem sternika, to był No tak, 17-18 rok, to, no to byliśmy praktycznie, każda wizyta to się odbywała w Doris, bardzo dziękujemy, że z nami byłeś. Uciekaj spać, wcale się nie dziwię, dobranocka. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że nadrobisz live'a, jak już się zakończy, to będzie zapisane. Dla równowagi powinno być, że statek czekający zbyt długo płaci 50% mniej. No, bardzo bym chciała taką opcję. Tam powinien dać więcej gazu. A czy waszym zdaniem 2 linowych by nie wystarczyło? Bo rozumiem, że jest ich 4. Tak, linowych mamy 4 i taki jest przepis, że muszą być minimum 4 osoby na pokładzie, które są w stanie rzucać cumy, te liny. Szczerze patrząc na ich doświadczenie i takie obycie, to na spokojnie wystarczyłoby 2 moim zdaniem. Szczególnie, że jesteśmy, może bliżej dam sobie, bliżej twarzy, bo strasznie się rozwiało. Szczególnie, że jesteśmy przywiązani do syreny, więc tak naprawdę jedna strona operuje i druga strona... Nie, nic nie słyszę, ja nawet nie słyszę własnej myśli. Więc jakby jedna strona jest po naszej stronie właśnie, a druga strona jest po stronie syrenki, więc w sumie tu 2 osoby i tam 2 osoby i tyle by wystarczyło, bo my teraz jesteśmy jakby traktowani jak jeden statek, można powiedzieć. Też mi się wydaje, że można byłoby to sporo skrócić, jeżeli chodzi o organizację, ale tutaj jest taki, no taki klimat. Bardzo dziękujemy, Marcin, że byłeś z nami. Uciekaj spać, wyśpij się. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia gdzieś w przyszłych naszych przygodach. W Polsce już 23 niestety dochodzi. Tak, teraz jak Marcin idzie spać, to macie możliwość powalczyć o koronę. Gościu wiecznie ma bardzo mało gazu. Znosi nas na tą stronę, widzisz? Teraz dopiero zwiększył gaz.
nie mogę tego skompresować. Znaczy, No to czemu nie powiesz? Okay, we are getting close to that place, so we need to turn like this, okay? Like this. If you see, okej. we are getting too close to, Okej. not yet, but they're almost ready. Nie wiem, czy słychać tak grzmoty tutaj. He told me 2 minutes. Okej. If we turn, we can go to that place and reverse to fight. He told me Rybka do atola. Powiem ci, zjadłbym taką rybkę. okay, they are ready. Bardzo dziękujemy za polecenie. We can start to moving to that place. Okej. Możemy płynąć? Otwiera się włas, no. Mateo, to that place. Okay. Slowly because we have a lot of winds. Yeah. Słuchajcie, śluza powoli się otwiera, możemy płynąć. Okay. Mateo, to that place. Reverse. Okay. On chyba ma teraz 0 w ogóle. Tak, to ma 0. Very shallow. Perfect. Dobra, kochani, pływamy do śluzy. Powolutku. Okej. Okay, very shallow. You see the White House woman there? Yep. That's the person that wanna send you rope on that side. First, we're gonna pick up that line, okay? Okay. So should we get closer to this side? Yes. Okay. Yes. Not too much. Okay. Minimum. Yes, Ale w speed is sumie- perfect for me. We have enough time. Okay. Oni mają na wstecz silnik, to nie wiem, czy to dobrze. No, la de nosotros va a ser después. Yo creo que la tuya están listos. Cayó un man allá arriba, Troya, pero... Los de acá salen allá, están allá, yo creo, ¿eh? Okay, first this side. Left side? Yes. Okay. Okay. But we are excellent right here. Okay. Because we're almost in position. Co ze zwierzętami, Okay, go try. Neutral? co ze zwierzętami domowymi na pokładzie? No w naszym przypadku nie mamy żadnego. Jest jedno. Okay, reverse. Au! Nie mamy. Vamos a agarrar esta línea primero. Ángel. Ja bym bardzo chciała, ale z drugiej strony no jest jak jest. Już nie będę się zagłębiać w ten temat. Byłoby to bardzo, Primero acá. bardzo trudne choćby na Galapagos, bo tam nie przyjmują żadnych takich zwierzaczków. Szarlotka, u Was pewno lepsze ryby i owoce morza? No tak, świeższe. Chociaż rzadko mamy okazję wypróbować jakichś takich specjałów. Trzeba po prostu iść do restauracji, ewentualnie samemu złowić. Okay, neutral. Neutral. I want to get closer to that place. Adrian, dziękujemy za zapewnienie 2 super ciekawych live'ów w tym weekend. Pozdrawiamy Ola i Adrian Stopy Wody. Bardzo dziękujemy Olu i Adrianie za oglądanie. Bardzo dziękujemy. Getting closer, Mateo, to the port side. Okay. Pozdrawiamy serdecznie. Powoli nam się tutaj załoga internetowa wykrusza, ale to dlatego, że już prawie już po 23, a przed nami jeszcze kawał. Lokomotywy czekają. Co? Lokomotywy czekają. Jeszcze raz? Tak, teraz się zderzą, jedna z drugą, widzisz? No nie zderzą. Lines on the boat and going to the other side, okay? Perfect, beautiful. Like it. No, keep it in the middle. Okay, Mateo. yeah, okay. The
rudder. Okay, Midship. yes, midship. No estamos virando mucho. Okay, more reverse, my friend. Reverse, Yes, reverse. yes. More. Steering to starboard. Steering to starboard. Steering to starboard. Starboard. Okay, that's it. Słuchajcie, najgorsze jest to, że dwóch pilotów mówi zupełnie co innego i to jest irytujące już powoli. Okay, Mateo. Reverse. Yes. Dziękuję bardzo za szacun, jak złowiłam rybę. Sama z siebie byłam bardzo dumna. The wind is taking us to the wall, so just leave it like that. Okay. Przypomnę właśnie, że możecie zobaczyć nasze zmaganie z łowieniem wielkiego tuńczyka. Znaczy no niewielkiego, no po prostu tuńczyka. W odcinku 12 internetowego dziennika oceanicznego. Możecie A zobaczyć. little bit more, Mateo. More. Okay. No powiem wam, pogoda nie robi się fajna. Okay, less now, less. Nie, staram się w momencie, kiedy mówią piloci, to nie mówić za bardzo. On powinien rzucić za jachtem, a nie w jacht. Wtedy You have the line here. Właśnie, żeby nie rzucił we mnie. Rzucili? Rzucili. Są obie? jedno jest, drugie nie. Okej. Okay, Mateo. Reverse. Yes. Getting to that place. Getting to that Okay. side. Excellent, Mateo. Less. They're gonna fix it. One, they fix it. Dobra, słuchajcie, u Syreny są dwie cumy, u nas jedna jak na razie. Kolejny raz rzucają. Dobra, mamy dwie. 1 y 3, por favor. In the middle. Okay. A co jeśli przyszłaby burza? Czy przerywa się wtedy wpłynięcie do kanału? To jest ciekawe pytanie. Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Chyba się płynie dalej po prostu. Okay, 2.5. I want 2.5 and speed 2 knots. Yes. Okay, we have 1.7. 2.5. Okay, No more than that. okay. Nie, u nas jest... Wind too. Because they're pushing hard. U nas jest sino przed kamerą przednią, bo jest sino. Naprawdę, robi się nieciekawie. Będzie chyba burza. Płyniemy do mariny. Z Flamenco, tak dobrze pamiętam? Myli mi się z Flamingo, nie wiem czemu. Płyniemy do mariny Flamenco. Bardzo ciekawie wygląda ta marina, możecie zobaczyć. No, gracias. No, thank you, Właśnie Charlotka. What was? No, thank you. Thank you very much. Sępy. Sępy? Sępy. Przed dziobem. O, patrzcie jak pelikan nurkuje przed dziobem. Wielki jest. Słuchajcie, no ocean spokojny nie wita nas spokojnie, to prawda. Trochę warunki się pogorszyły, szczególnie, że wieje teraz 12, ale są szkwały do 20. Kapitan Stratford kibicował tuńczykom, które unikały naszej przynęty. Prawie się udało, no prawie. Ale nic się nie zmarnuje, nie ma co się martwić. Może nawet dzisiaj zjemy tuńczyka na kolację, bo nic się nie chce gotować, a tuńczyk to taka szybka rybka. Boł i tuńczyk. Co? Boł i tuńczyk, tak? Chcesz bowla? Nie, żartuję. Słuchajcie, jest super, jesteśmy na linach, na tych cienkich linach, zaraz będziemy tutaj cumować się tymi niebieskimi, grubszymi. Wiesz ile jesteśmy już
Jaka jest różnica już względem jeziora? Estamos No pegando jesteśmy acá. po jednej śluzie, czyli około 10 metrów. Teraz pewnie będą dwie kolejne, jakieś każda 9. No to będzie już 27, tak? Okej, Albo każda po 9 ma, może tak. słuchajcie. Neutral? Because we are getting too close to that place. Okej. Słuchajcie, po lewej stronie taka stalowa konstrukcja, tam są w ogóle obserwatorzy. Jest to taka atrakcja turystyczna. Let's go ahead. Atrakcja turystyczna. I ludzie właśnie przyjeżdżają oglądać. I pewnie znajdziemy się teraz na jakiejś relacji. Ktoś wcześniej się pytał, ile jesteśmy już metrów różnicy. To Estamos mejor ya, estamos mejor. około 10 metrów już jesteśmy. Poniżej jeziora Gatun. Teraz pewnie kolejne tyle, mniej więcej. Właśnie wpływamy już powoli do końca tej śluzy. Mateo, reverse. Le da un poquito de reversa porque estamos en 3 nudos ya. Okay. Reverse, yeah. Mateo. Reverse. To stop the movement because we. Yeah. Excellent. When Mateo, when he pulls the loop in the blade, pull reverse, okay? What? I'll let you know when. Not yet. Okay. Put it in neutral, Neutral? Okay. Yes. Irytujące jest, że dwóch pilotów mówi do staruszka, a nie mówią spójnych wersji, że tak powiem. Niby powinniśmy słuchać swojego pilota, ale z drugiej strony nasz pilot udziela się dość rzadko. No, not Okay. yet, Mateo. Yeah, because he... Tak, mamy widownię właśnie po lewej stronie. Dość dużo ludzi. Może im pomagajmy. Nikt nie reaguje. O, jest jedna pani. No yet. Estamos pegando muy acá. No, pomachaliśmy widowni. - 16 węzłów wiatru prosto w rufę. More reverse, more. No bo nas wiatr jeszcze niestety pcha na tą śluzę. Reverse? Ahí estamos bien. Pero déjalo correr así un poquito. Neutral? Ajá, yes. Aseguren. No widzisz, Ya, ya, agárrala ahí, reverse. Reverse? o, kurczę. On musi wziąć reverse, reverse. Okay. Słuchajcie, pracujemy na 3 silniki. Thank you. Teraz mamy taki prawilny trimaran. Firmana, tylko że zamiast jednego silnika, który może się dosyć zawsze, mamy 3. Przestań. No to jest prawda, no. Zawsze No jak taka jeden, prawda, no. jeden silnik, no to jest brak No wiadomo. redundancji, nie? No w monoholach też masz jeden silnik, nie? Co? W monoholach też masz jeden silnik, no jak się zepsuje silnik, to wiesz, to masz też problem. No Tam to. zawsze masz ten jeszcze dodatkowy, nie? No masz widownię. Są ptaki. Gdzie? A, tu.
Słuchajcie, pokażę wam naszą widownię w ogóle, ile tutaj ludzi jest. Czy nie pokażę? Kamera mi się zacięła. Zobaczcie, ile turystów. Będziecie mieć obrócony obraz, ale do tego tak na chwilę chciałam pokazać. No, ale zacięło. Co? Udało się czy nie? Monika? No, zacięło mnie to. Teraz będziemy obniżać poziom, wiesz? Możemy naprawdę na ten z tyłu, wiesz? Ten z tyłu jeszcze muszę brać do nas. To są te śluzy. No i już będziemy na podstawie Pacyfiku. Ile mamy do mariny? Zaraz ci pytałaś się o to. Słuchajcie, no obraz jest, tak jak mówię, obrócony, ale do tego na chwilę wam chciałam pokazać i już wracamy do naszego ustawienia. No jest W sumie możemy nawet dać troszeczkę... czyli taka godzina z kawałkiem będzie do mariny. O, może taki zostawimy, żeby widzieć też syrenkę troszkę. Czy nie? Może tak. Chcesz? Możesz to sobie zrobić. O, zostawmy tak, kochani. Super. Dobra, idę się go napić, dobra? Zaraz, okej? Mhm. To mój kubek. Także niesamowicie ile ludzi będzie nas oglądać. Oni robią zdjęcia nam, my robimy zdjęcia im. Podejrzewam, że przez te spore cięcia. Yeah. That's the Pacific. That's officially the Pacific. Yes? Yes. We go through this next one, we drop down, we do it one more time. Yeah, you're right. You're right. We do this. We do this. Słuchajcie, nie widzicie niestety tego jeszcze, ale my widzimy już tak z poziomu łódki. Przed nami Pacyfik. Widzimy już Pacyfik. Do you know why every camera, web camera from Panama Canal is out of service? It is? Yes. Something must have happened. It's not usually. It's usually on. Słuchajcie, Jimmy nie ma zielonego pojęcia, mówi, że zwykle one są włączone, więc coś musiało się niespodziewanie stać. Może przez burzę, nie wiem. Bardzo możliwe. Słuchajcie, ale idzie front tutaj. Pierwszy deszcz już do nas dotarł. Yeah, that's a sign that I've never seen. I'll ask him. He works for them. Oh, yeah. So there was a problem yesterday. What problem? The internet for the cameras and all the centers, visitor center, they went down. But do you use Starlink or what? No, we use our own thing. But there was a problem yesterday. Something must have happened. Yes.
Joan, bardzo dobrze to zauważyłaś. Jimmy mówi, że pierwszy raz w życiu coś takiego widzi, żeby w ogóle kamery się ścięły. Więc rzeczywiście dobrze zauważyłaś. Pierwszy raz mówi, że coś takiego. Ale mówi, że wczoraj były jakieś problemy internetowe w Panamie ogólnie. I mówi, że nie korzystają ze Starlinka. Ale my też mamy jakieś problemy chyba internetowe, szczególnie to jest z YouTube'em. Wiecie co, nie wiem, czy to przerywanie nie jest związane z tą burzą może, nie wiem. Słuchajcie, ludzie uciekają, bo zaczyna padać. Masztową, Pacyfik, może być ciężko. Szczególnie, że pamiętajcie, że wy będziecie widzieć obraz odwrócony. Proszę, ale macie obrócone, więc musicie głowę skręcić. Teraz tak, jesteśmy na tym poziomie. Tutaj jest taki mały przesmyk. Wpłyniemy zaraz do tej kolejnej śluzy i już jesteśmy na poziomie Pacyfiku. Także słuchajcie, naprawdę coś pięknego. Postaram się Wam zrobić to na cały ekran. Ale się rozpadało u nas. Cały ekran. O, masztowa tutaj się ścięła. Musicie... O, jest. Tak to wygląda. Słuchajcie, deszcz nas wygonił. Siedzimy teraz troszkę w środku. No to prawda. Ten statek obok nas to jest, powiem Wam, na styk dosłownie. Słuchajcie, jak przełączyłam na pełen ekran kamerę masztową, to jeszcze był stary widok z tego statku, co obok nas przepływał, ale już powinniście widzieć. Po prostu są opóźnienia tutaj. Także widzicie Pacyfik. Your dad's here? Maybe. Mateusz? Jesteś w toalecie? Jest, jest.
no i deszcz nas wygonił. Al mío yo le voy a poner más huevo. No w Polsce z tego co wiem jest niesamowita susza. Co chwilę docierają mnie jakieś newsy, że płoną lasy tu i tam. Bardzo przykra sprawa. A za nami tak. Płynie statek. Czekamy właśnie aż chyba dobije do nas. Będziemy się obniżać. El nylon normal, le hace la, en vez de guaya, le ponen nylon normal adelante. ¿Cómo se llama? La figura grande nada más se la lleva. ¿Tú crees? Lo rompe. Mocha. La pone entera. Lo mocha. No sé diseño. Coger vaina dice que No i się ¿cómo rozpadało. se llama? No, pewnie szybko przejdzie. Co? Wiesz. No. Jeszcze 2 godzinki będzie na miejscu. A nie, weź wyłącz, bo to się będzie dublować, bo ty masz live odpalonego na telefonie i... No słuchajcie, na tej kamerze już widać, już się powtórzę, ale no Pacyfik, już jesteśmy dosłownie, już mogłabym piechotą tam iść. Ale musimy czekać na statek za nami. No. Może zjem kanapkę? Czy to jest dobry pomysł? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Jeszcze dzisiaj nic nie jedliśmy ze staruszkiem. A, ty jadłeś jabłuszko. No to ja jeszcze dzisiaj nic nie jadłam, także zjem kanapeczkę. A słychać ten pociąg, nie? Ten pociąg słychać. Śmieszne. Tak, no. A to jest ten pociąg, co... Ten lądowy, no. Lądowy pociąg. No słychać. No on przecież przez Kolon do Panamy, nie? I on głównie gdzieś tutaj, bo tu przecież jest kontenery. Kontenery dopływają statkami do Kolon. Znaczy może on ten pociąg jakby transportuje kontenery z głębi kontynentu na statki. A to jest jedna linia kolejowa. Co? Myślę, że to jest tylko jedna linia kolejowa. Z Panamy do Kolon, nie ma innej. Z Panamy do Kolon? Z Kolon do Panamy? Tylko te ramach są połączone. Bo już teraz są te małe wioski. Zwróć też uwagę może, że jak statek płynie, to taniej mu się załadować po kanale niż przed kanałem, nie? I taniej jest wysłać pociąg. Też może o to chodzi. Depende del número que sea. Eso también tiene un número. Bo on płaci za każdy, no, każdy ładunek. Możesz obrócić kamerę z widokiem z tyłu, za nami? Okay. Por eso dice que está flaco. En antes en el desayuno. Już obraz będziemy zmieniać na obraz za nami. Czekamy na ten duży statek. To jest z nami blisko, czy z nami daleko? Ya Ortega dice Horizontalnie. que vení para acá. Ahora está haciendo sobretiempo allá en Colón. Sé que Możesz w ogóle tak zrobić obraz, bo ludzie są ciekawi jak wygląda.
Cofnąłem prosto i A, po okej. prostu się zrobiło. Dobra, wyżej? Jak odczucia po tylu godzinach? No jesteśmy zmęczeni, szczególnie, że ta nocka nie była taka... Ale ty pokazujesz? Ty nie pokazujesz nic teraz. Wiem, właśnie przesuwam do góry. Szczególnie, że nocka była krótka, taka sobie. Tak może być? Nie. Opóźnienie jest. Dobra już. Zobacz, tak? Czy wyżej? No jest okej na razie, zostawmy tak. O tak. Sałata z serem. Czy jest lepsze połączenie? Nie wydaje mi się. Akurat na kamerze pojawia się deszcz, także jak nie urok, to brzydko mówiąc, no. Ese palito que está por ahí es mejor que la uva. Esa te graba 360. Esa tú levanta el palito así te graba así. Esa aguanta agua y todo. Esa cuando vamos a pescar. Esa meten el palo así. Jak temperatura? El, Na jachcie obecnie 33. Także gorąco bardzo. Mimo, że pada deszcz, to jest bardzo gorąco. Métete a YouTube. El barco se dañó. Dice que no echa para adelante. Voy a traer yo mi punto. Vamos a ver. No, tutaj Paweł podpowiada, że obowiązują też limity załadunku dla statków ze względu na ograniczenie ilości zużycia wody. Bardzo możliwe. y hay un salado. Limity czego? Con un agua no, caliente o fría, lo que sea. La de JI. ¿Cuánto vale? 400. Pero ¿qué puedo comprar? ¿Sabes? ¿Ah? ¿Qué puedo comprar? ¿Sabes? Sí. Que voy a estar yo tomando un poco lo que se puede hacer. Jak kanał Darłobie. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Sabes que vengo tal vez el error y empieza a grabar también? No sé. No nie wiem dlaczego YouTube ustawia automatycznie 60 klatek. Patrzyłam na to i nie mogę nic tutaj zrobić. Aha. O, zobacz, że ja w ogóle nie mam tej transmisji na YouTube. Ya se está moviendo. Ja nie wiem, czy teraz ta transmisja w ogóle jest. Ahí en esa corredera, en ese cuarto de máquina. Viendo a dónde está el daño. No tanto. Esa vaina así tú lo ves así. Eso no es adentro. Es bastante sencillo. Sí, pero yo pienso que todos los sistemas Hasta el sistema de navegación de esos barcos es más viejo que esta vaina. Ey, está obsoleto.
Słuchajcie. Nie mogę wejść na moją własną transmisję. Nie wiem, o co chodzi. Co? Znaczy ja nie mogę... O, dobra. Ogarnęłam już. Ogarnęłam. Nie, ja muszę być w profilu reżysera, wiesz? Dziękuję i przepraszam, że mówię do was z pełną buzią, ale to jest jedyny moment, kiedy możemy zjeść. El otro día se dañó el aire de uno. Tuviera como esos manes andaban los pilotos. Los de Gamboa casi se tiran, los otros no querían pasar por encima. Patrzę teraz w ustawienia, czy mam wpływ na Tenía aire el barco. klatki tego filmu, znaczy live'a i nie. Patrzę, że nie mam wpływu. No, rzeczywiście idzie fala. Racja. Widać, co? Ahora mismo se encabra la mamá de Tania, está haciendo lo que... Słuchajcie, jestem taka głodna, że... Naprawdę. Moje odkrycie tego rejsu to rzeżucha wodna. Mieliśmy załogantów, Arnikę i Szymona, i ona mi poleciła. Ponoć jest to jedna z zdrowszych roślin na świecie, jak nie najzdrowsza. Jest przepyszna. No smakuje jak po prostu rzeżucha, ale jest przepyszna. I kocham ją właśnie jest z serem. Co on z tym nazywaniem? Słuchajcie, może ten deszcz właśnie spowodował, że kamera działa normalnie w końcu. Szkoda tylko, że teraz są kropelki deszczu na obiektywie. Jest zachmurzenie, więc jest takie bardziej chłodzenie. No macie rację, może dlatego w końcu zaczęła działać. I rzeczywiście jak wczoraj płynęliśmy, ona mniej zacinała, bo też było większe zachmurzenie. No, chłodniej, powiem wam tak. W środku zmieniło się o 2 stopnie, jest 33, między 33 a 34. Jeżeli chodzi o wycieraczkę na kamerze, to śmiechy śmiechami, ale naprawdę były i są wycieraczki, które mają... Boże, co ja gadam? Były i są kamery, które mają wycieraczkę. Naprawdę, sam widziałam. Także następnym razem, gdybyśmy kupowali kamerę, na pewno byśmy wzięli inną. No ale... Bardziej szerokokątne, nie? Przede wszystkim tak, bardziej szerokokątną. Taką, która potrafi wytrzymać naprawdę z 60 stopni, bo się potrafi nagrzeć pieruńsko. Może wycieraczka, jak już jest taki bajer.
teraz tak, ma system chłodzenia wodą, no, dokładnie. Nie wiem, kiedy ten statek w końcu do nas dobije. Ale strasznie się to wszystko przedłuża. Dosłownie strasznie. No, macie rację. Po prostu kamera była przegrzana. No to jest słabe. Bardzo. Chociaż teraz się zacięło. O, na chwilę. Wróciło. Czyli rozwiązane. Co? Była przegrzana, no. Niestety. No wiesz co, tu jest najgorętszy klimat jakby w Panamie. Później już nie będzie takiego. Patrón, una consulta, no hay manera de meterle mucho de 16 a esto. No hay manera de meterle dolo como motora más a esto. Ojalá pudiéramos, capitán. Esto va a tomar rato aquí. Chowam masło, chcesz? Ale są odpukane czy nie? Mhm. Znaczy jest miękkie, nie? Więc schowam, bo tu się zaraz rozpuści. Już się powoli woda z tego robi. Może człowiek by coś słodkiego wcisnął? W sumie rozdawałam batoniki, został jeden, to może sama wcisnę. Sprawdzę, czy dobre. Porozdawałam, nie wiadomo co. Z jakimiś orzeszkami. Bardzo dobre, takie. Jak knopers. Knopers. Knopersa nie kojarzysz? Znaczy tak, ja nie, znaczy coś tak nazwą kojarzę, ale nie znam smaku tego naprawdę. Ja mam wrażenie, że ten statek w się do nas nie zbliża. Powoli, wiesz, bo te lokomotywy, może teraz przez deszcz też zwolniło trochę, bo tory są wszystkie, nie wiem, ciężko powiedzieć. No, ten Leonard Hoyan zamontować parasol przed deszczem, przy okazji przed słońcem, to nie byłoby jakieś głupie. Tylko jaki parasol by wytrzymał wiatr? Nie, ale tak szczerze to jakaś osłona rzeczywiście by się przydała. Może zaczną robić kamery z klimą. Dobra, kanapka zjedzona. Jedna, bo jedna. Batonik zjedzony. Jeden, bo jeden. I o. Pero como, mira, tú sabes lo que yo hago. Como yo compro las bandejas, primary, vaina así, yo agarro la bandeja, a veces la mato yo ahí, yo preparo y se cotillita, todas las costillitas las preparo, las meto en una citro, echo todos los condimentos y vainas y vea cómo lo voy a comer y lo guardo. Ya cuando yo voy a comer y
Oj, słuchajcie, naprawdę... Długo się tu czeka. No ale macie tak jak jest naprawdę. Już mamy 8:40, tak dobrze widzę? Jeżeli chodzi o transmisję. Tak. Prawie 9 godzin transmitujemy. Mam nadzieję, że się wyrobimy przed 12 godzinami. Bo chyba właśnie taki jest limit. O, pozdrawiamy serdecznie Ino Wrocław. Dobrze, że u Was pada. Niech pada jak najwięcej w Polsce. No, Guzdrałek, dokładnie. Lepiej bym tego nie nazwała, Guzdrałek. El problema de los barcos es que el pescado no es lo mismo allá porque allá no se puede estar friendo ni sacar rato. A sudado, si es un filete, una vaina. Pero el pescado entero. Słuchajcie, na chwilę wyłączę mikrofon. Dobra, kochani, jesteśmy. Tak, zapisu niestety 12 godzin, więc chyba nie przekroczymy, no mamy już 9. U nas jest godzina za 10, 5 i 34 stopnie. Także potwornie. Tam po prostu na szybciej szło, nie? No szybciej szło o wiele w tamtą stronę. Znaczy no w tamtą stronę nie płynęliśmy, ale w sensie z tamtymi śluzami było sobie o wiele, wiele szybciej. Słuchajcie, jak będziemy zbliżać się do 12 godzin, to po prostu zakończę. I tak najważniejsze w sumie pokazałam i będziemy już praktycznie za godzinę, czy tam ileś, w zależności jak długo to jeszcze potrwa, będziemy już prawie że poza kanałem, więc... Ale będziemy dzisiaj spać jak smoki. A to jest... Musisz zrobić tak i jeszcze raz. Przechyl jeszcze raz, byś po prostu. Co, zbliża się? Zbliża się już. Jest bardzo parno, gorąco. Nie ma gdzie uciec. Bardzo możliwe, że przeciągają, żeby dostać 50% więcej, ale transmisja trwa już no 9 godzin. Więc już mają ten dodatek zapewniony. A najgorsze jest to, że pilot też jest na tym dużym statku, więc wszyscy opóźniają, byleby dostać 50%. Bo wszędzie są piloci. O matko. Nie. Wyjdź z mojej kajuty i z mojego łóżka i umyj stopy, jak chcesz tam być.
Dobra, Paweł, to jesteś odpowiedzialny. Jak będzie się zbliżać 11:30, w co wątpię raczej, ale dmuchajmy na zimno, to daj znać, to wtedy będziemy kończyć. No miejmy nadzieję, że ruszy to w końcu. Niech nas wypuszczą już na ten Pacyfik. Słuchajcie, zanim jeszcze się nie obniżamy, nie płyniemy dalej, to dajcie znać, jak ustawić kamerę. Czy chcecie tak na ten duży statek, czy chcecie w przód, czy chcecie ustawienie 3 kamer. Także dajcie znać. Staruszek, chcesz iść na masz przeczyścić obiektyw? Staruszek mówi, że już pędzi. A w sumie może jednego line handlera tam wyślemy. O, bo oni na pewno będą chętni. Dobra, 3 kamery, to zaraz ustawimy. Dobra, idę do komputera ustawić. Dziękuję za odpowiedź. No tak. Jak mam ustawić? Tak jak było. Czyli? Pokładowa kamera, a ja idę tutaj. Słuchajcie, będzie oczywiście na razie inny obraz. Taki krzywy obraz, ale zaraz to wszystko wróci do normy. To jest razem z syreną? Wiesz co, teraz straciliśmy 2 pozostałe kamery, nie wiem czemu. Słuchajcie, problemów technicznych, część 1000. Straciliśmy kamery 2. Sprawdzimy, czego Sprawdzę w przeglądarce, czy mamy podgląd w ogóle z tej kamery. Mamy, więc dlaczego... Coś z OBS-em. Z OBS Studio. O, jest, dobra, mamy, słuchajcie, mamy to. Dziękuję za cierpliwość, mamy. Jest git, powinno być git. Dobra, ustawiłem taki, dobra, okej? Jeszcze trochę syrenek dać, okej? Co, jeszcze raz? Taki, że z syrenek. No nie, super, super. Obraz z tylnej kamery pokaże, jak zmienia się poziom wody. Myślę, że widać mniej więcej z rufy i z dziobu, jak będziemy się zaraz obniżać. Bo my będziemy się tak samo obniżać, jak ten duży statek. Słuchajcie, obniżamy się już. Dobra, świetnie widać, super, dobra, dziękuję bardzo za odpowiedź. Muszę Aleksa wyrzucić z kamery. Aleksander, kamera. Kamera. Thank you. Tak śmiesznie, jak oni tak twarzą w tą kamerę. No, śmiesznie tak. Umyłeś jabłko? Nie. Chciałam właśnie, żebyś mnie poczęstował, ale... Nie, jeszcze
Szarlotka, widok z góry jest zbędny. Może tutaj uda się ustawić na tylny obraz. Znaczy można by było, ale wydaje mi się, że taki obraz na pokład jest spoko. No nie wiem. Tym bardziej, że tył widać w prawym dolnym kwadraciku, mniej więcej. Poza tym nie dogodzi się wszystkim. Każdy chciałby co innego widzieć. Zawsze ktoś ma parcie na szkło. No dokładnie. A nie obierasz jabłek? A one są jakieś takie zgniłe. Wiesz co, troszkę, ale to naprawdę niewiele. Nie chcesz? Nie. Mateo. Yes. Okay, for the next one, what we have is a current that is created between this one and the other one, brackish water. So that creates a current plus the wind behind us. It's gonna push us. So what we need to do is beat the current. We can't go that fast because of the line handlers on the wall. But we can't go that slow due to the current. So what we're gonna do is, once they open the gates, Julio is gonna tell us when to kick forward. Kick forward and then A to jak widać poziom wody z tych kamerek rufowych i dziubowych, to nie jest ok? we'd say neutral. So let it ride, and if we need to reverse a little, we reverse for them to go down the stairs. He will tell us. Huh? He will tell us. The pilot from the second Yeah, boat. yeah, yeah. Okay. Możesz And zmienić? he has the control because he has the longer vessel. Dobra, słuchajcie, That's why zmienię he's wam telling tutaj. me- I didn't explain that to you. But the one that has the longer vessel is the one in Yes, I control. know, I know. So Możesz zmienić? he's gonna tell you. Okay. Exactly. I'll be there anyway. Okay. So So now we are waiting for the water. we're going To, down. yeah, for the water to pass out. Okay. Yeah. Sounds good. Horyzont na duży statek. Dobra. A, wiesz co, horyzont. Ja nie, No. nie mam tutaj dostępu do horyzontu. Masz. Na statek chcę widzieć. Przed chwilą tak było. Ale masz towa? Tak. Masz towa, dobra, okej. Zobacz, czy już wystarczy, czy jeszcze trochę? Słuchajcie, jest okej. Jedyne co mogę zrobić to w taki sposób, że zostaną takie czarne paski. Dajcie mi znać, czy jest okej. Nie, już zostaw. Okej? Mhm. Mogę troszkę mniej, to będzie jaśniejszy obraz. No, troszkę obniż. Okej, czy jeszcze? Nie, już zostaw. Okay. Jimmy, would you like to echo? I'm okay. Thank you. Thank you. Dobra, słuchajcie, no to mamy taki widok. Fajnie, że wam pasuje. Udało się. Są te czarne paski, ale no ciężko byłoby mi tutaj to ustawić. Jak nie przeszkadza, to super. Dzięki wielkie. No w sumie tak, burty na wysokości lądu, dosłownie. Niesamowite. To jabłko jakieś takie zgniłe, ale kij tam człowiek je. No to w końcu dobre. To jak ogórki A, super jest, tak. To jak ogórki są. Świetne. Widziałeś ten telefon? Nie zostawiłam go na górze chyba. Nie wiem. Tutaj. A, dzięki. Jest okej, dzięki. Nie ma sprawy, fajnie. Ale pada. What? Yeah, I'm happy.
Jak ludzie są teraz od nas wysoko. Tutaj John też się bardzo cieszy, że dosłownie już zaraz Pacyfik. Bardzo się cieszy. — 60 klatek znowu? Nie mam zielonego pojęcia, o co to chodzi. Na budynku? Którym budynku? Na tym przed nami? Na tym białym? Jeżeli na tym białym, to tam było właśnie Canal de Panama, coś takiego. Po prostu kanał panamski. Nie wiem, po co weszłam do środka, żeby to przekazać, ale na budynku jest napisane dosłownie Miraflores Locks, Panama Canal 1913. Dokładnie to jest napisane. O nie, po północy jest już u was. No i się nie wyrobiliśmy. No ale zobaczcie, jak długo czekaliśmy w ogóle na to wszystko. Z prysznica. No idę właśnie te zdjęcia porobić. Chociaż powiem wam, nie fajnie, bo deszcz pada, a nie chcę zmoczyć aparatu. I tych zdjęć, powiem wam, w internecie jest tyle, że... Suelten, suelten. Okay, Mateo, we are ready. John, we are ready. Let's slow ahead. Dobra, chowam trochę aparat. Both. Nie trzymają wtedy chyba, nie? Cały czas. Excellent. Nie zostają. Teraz chyba nie, zobaczymy. Przejdą z tymi linami tam wiesz, niżej. More power, both. Słuchajcie, ostatnia śluza, rozumiecie? To ostatnia. Excellent, excellent. Just keeping just in the middle. Okej. When we pass the incline, just slow down minimum, okay? Okej. Because we don't want they start running neither, okay? Okay. That's that. So continue like that. You are okay. We can start to not yet. Ya vamos a bajar velocidad, amigo. Disculpen, ¿ah? Okay. Just slow down minimum, John. Vamos a bajar, estamos bajando. Okay. Just continue like that, okay? Just stay. Mínimo reverse boat, mínimo reverse boat. Yes, yes, yes. Estamos bajando, estamos bajando. Mínimo reverse, mínimo reverse. Tenlo ahí, tenlo ahí. Excelente, excelente. Good.
Neutral, move, neutral. Como te está tirando para allá, le dices a él mínimo para adelante. Ajá. Dale, sí, yo estaba diciendo. Dile. ¿Ves que está cayendo? Sí, pero acuérdate que la corriente nos puede agarrar acá. Okay. Forward. Yes, Yes, minimum minimum, forward. minimum. Reverse minimum. Reverse. Yes, he said forward. Okay, reverse. Yes. Ajá. Neutral. Dile que le dé reversa. Reversa, más. Forward. Keep going forward. Minimum. Mateo. Forward? Minimum forward. ¿Cómo estamos allá? ¿Todo Dale, bien? dale. Hay que separarnos un poquito nomás, un poquito. Continúa la idea, Mateo. Dale, que continúa así. Sí. That's the current that we want. Un poquito más. Okay. Excelente. Continúa la idea. Uno y tres, señores, 1 y 3. 1 y 3. Mam w końcu piłeczkę. Pelikany latają. Co? Pelikany leciały. The last one. Almost in position, okay? We're almost ready, Mateo. I'm gonna tell you. Okay? Not yet. No, okay. When you see the line, the turn line ready. Ponla. Rápido, amigo, gracias. Okay, both reverse. More power reverse, Mateo. Neutral. Thank you, Mateo. Gracias, Luis. Thank you. Okay. Gracias. José, gracias, Pozo, gracias. Mario. Okay. Bierz udział, że ten prąd, co idzie za nami, dojdzie do bramy, odbije się i poczujemy go. Dobra, słuchajcie, za nami idzie prąd. Thank you, no What problem. is your name? Julio. Julio? Julio? Thank you, Julio. Thank you. Okej, za nami jest prąd, który ma prędkość jakichś 6 węzłów. I zaraz do nas dobije, uderzy w bramę, odbije się i ponoć mamy to poczuć. Czujesz? Nie, ale Hej, czy coś nie czuła. coś się zmienia w boat speed? Nie, też nie. Mówisz, na sterze poczujemy. A na sterze? Zablokowany w sumie. No nie wiem. Ale i widać, widzisz, patrz, za nami tu idzie, nie?
Parę węzłów ma ten prąd. Patrz jak szybko piłeczka No idzie. tak, właśnie widzę, jakieś tam różne rzeczy pływają w tej wodzie. To są ryby czy co? Nie tam. Ej, ale prąd idzie. Widzisz tam co tam jest w wodzie? Nie, to nie są ryby, jakieś liście. Liście, okej. O, prąd jest, bo widzę jakaś piłeczka płynie. Bardzo szybko, rzeczywiście z 6 węzłów na spokojnie. O, boat speed zrobił się 2 węzły, mimo że stoimy w miejscu. I cały czas przyspiesza. Boże, jaki jest mokry. Porobiłam fajne zdjętka. Słuchajcie, ta śluza się otworzy i jesteśmy oficjalnie na Pacyfiku. Jeszcze nie ma co zapeszać, ale tak. Bardzo dziękujemy Olu i Robercie z Darłowa za oglądanie. Idźcie spać, odpoczywajcie. Bardzo dziękujemy za Waszą obecność. Bardzo dziękujemy. Leonard Hojan, brawo, to jak przejście równika. No, może coś w tym stylu. Gratulacje, ze spokojem wpływacie na spokojnie. No jeszcze chwilka, słuchajcie. Śluza się otworzy i wtedy będziemy już rzeczywiście niżej o 10 metrów i spokojniej, bo już naprawdę zrobi się ocean spokojny. Teraz czekamy, aż statek za nami znowu do nas dobije. Śluza się zamknie, no i ten sam proces. I w końcu się otworzy i będziemy na Pacyfiku. Justyna Drożdżewska chyba. Dopłyńcie w końcu, bo przez was nie pójdę spać. Oglądam ten live od 2 dni dłużej niż niektóre seriale. Wszystko jest zajebiście. Jak ktoś narzeka, to się nie zna. Kibicuję, pozdrawiam. Bardzo dziękuję, Justyna, naprawdę bardzo. I niesamowite, że oglądasz nas już drugi dzień. No właśnie, guzdrałek, to jest najgorsze. Że trzeba czekać tyle na guzdrałka. Ile jeszcze transmisja? Limit mamy jeszcze 3 godziny, bo transmisja trwa 9, więc do limitu. Ale myślę, że jak otworzy się śluza, to mamy mniej więcej godzinę, może 40 minut do mariny i będzie spokój. Więc dajcie mi znać, czy zakończyć w momencie, kiedy otworzy się śluza, czy zakończyć w marinie. Teoretycznie w sumie jak otworzy się śluza, to kanał panamski mamy przepłynięty. Joanna, jaki plan teraz? No tak jak mówię, właśnie płyniemy do mariny Flamenco, tak? Flamenco. Możecie sobie wpisać właśnie w Panamie. Bardzo ciekawa marina, bo na takiej wysepce jakby, do której prowadzi droga przez wodę. Też ciekawa sprawa. I zostajemy 3-4 dni. A potem dalej. Pokłonić się bóstwom. Dokładnie tak. Do mariny, no troszeczkę odpocząć, jeszcze kilka rzeczy załatwić, między innymi fumigację, wypełnienie różnych certyfikatów na Galapagos i wtedy będziemy mogli już bezpiecznie płynąć, bo potrzebujemy certyfikatu z, nie wiem właśnie czy z Shelter Bay, czy tutaj oni to będą ogarniać, czystości kadłuba i certyfikat fumigacji, czyli pozbycia się wszelkich żyjątek na pokładzie, na jakichś owadów po prostu. No i potem możemy z tymi certyfikatami płynąć na Galapagos.
Długo nam dzisiaj bardzo zeszło, jeżeli chodzi o tą transmisję. Wczorajsza transmisja trwała prawie że 2 razy mniej, bo 5 godzin z kawałkiem, a my już mamy 9, a jeszcze nie ma końca. Staruszek dobrze przepowiedział, że 24, no w sumie no nie do końca, bo jest 20 po 12, a my jesteśmy jeszcze w kanale w sumie. Bo on chyba mówił, że 24 będziemy w Marinie. Czy ja źle zrozumiałam? No jest jasno, to prawda. Kurczę, wiecie co, muszę pilnować, czy kable mi nie pozabierają, bo czasem, wiecie, może przez przypadek wziąć. Więc trzeba tu pilnować, bo akurat jeżeli chodzi o kable, to mam taki niedobór trochę. Więc... Słuchajcie, zmienię mikrofon, bo mi się wyładowuje jeden. Na szczęście jeszcze jest drugi, więc uwaga, zmieniam. Powinno już być. Powinno być ok. Dajcie mi znać, czy słychać dobrze. Mamy full baterię, więc na kolejne 9 godzin możemy nadawać. Super, dzięki za potwierdzenie. Słychać to słychać. Dzięki. Well, my dad was going into me here about stress of getting ready. Słuchajcie, czy to się obniża? Jakiś taki znaleźć punkt orientacyjny. Chyba tak. O, znalazłam miarkę, dobra. Patrzymy. Jest 76 i... Nie, 76. Czy ja dobrze widzę? Chyba dobrze widzę. No, jeszcze się nie obniża. A co to jest za lina? I don't. I did get on those demands. I wanted to update it on the record here to be like that. But I have to know that. My email's pretty easy. Maybe WhatsApp. Do you have WhatsApp? Yeah, I'm on WhatsApp. Okay. What's your +1? Czekajcie, idę, bo tutaj dyktuję numer, także nie będę. Słuchajcie, czy my się już zaczęliśmy obniżać? Chyba niestety jeszcze nie.
Um, dalej nic. Wypuśćcie nas już na ten Pacyfik, co? Proszę. Dalej nic. Kropi deszczyk. Grzmi gdzieś w oddali. Czasem widać jakieś pioruny na niebie. Błyskawice niezłe. Kotwica jest niesamowicie ubłocona. I wszyscy tak sobie czekamy. Powiem tylko, nie wiem, czy chyba to mówiłam, że taka praca w Panamie, wczoraj nam Hans mówił, że bez kwalifikacji taka jakaś prosta praca, to średnie wynagrodzenie wynosi $300, a nasi line handlerzy zarabiają na rękę łącznie za te, można powiedzieć, że za dobę 120. No to można powiedzieć, że połowa takiej stawki minimalnej w ciągu 2 dni. Strasznie przerażające jest to. O, słuchajcie, chyba się obniżamy już. Co? Co? Są te ćwiczenia tego rzucania liny. Tam mam cel, nie? Serio? Tak, tam mają takie właśnie ćwiczą to rzucanie liny. Albo no w sumie na te duże statki. Nie, na duże statki chyba nie trzeba. Nie, trzeba? Trzeba. No też trzeba. Bo łatwiej byłoby z dołu rzucić na dół, z góry na dół. Nie wiem. Nie znamawiam, ale jak na pewno, nie? Słuchajcie, mają tutaj takie boisko specjalne do ćwiczeń rzucania tymi piłeczkami. Ale coś chyba średnio ćwiczą, bo prawie w głowę dostałam. Dobra, słuchajcie, już ewidentnie się obniżamy. Ewidentnie się obniżamy. Słuchajcie, już bliżej naprawdę niż dalej. Ja znalazłam luzem takie coś. Co, bo to było na plaży, ale... Nie zjedliście już nie? Nie. To jest jeszcze ten? I krzyż, czy jak? Znaczy kolem sobie zostawiła, bo w No, sumie... to możesz sobie stawić, ale ten ryż by nam mieścić. Nie wiem, chyba nie już. No to co z tego? Co z tego? Biorą proszę. Może stanie to też. Tutaj widać właśnie od rufy przy tym dużym statku. Jest takie ala boisko, może wam przesunę trochę. O. I takie stoją biało-czerwone tyczki i właśnie przez to rzucają tymi piłeczkami, ćwiczą. Ćwiczą celność, jak komuś trafić w głowę, bo dzisiaj było blisko naprawdę. Ale naszym ziomeczkom już też się bardzo nie chce już. I się nie dziwię. Już tacy stoją zmarnowani, biedni. Dużo czekania jest. Dużo czekania, no to tak nudzi strasznie. Duże statki.
No, trzeba przygotować ofiarę dla Posejdona. Czy tam... Mamy? Mamy chyba coś. Podasz mi? Co? Butelkę? No, trzeba przygotować ofiarę, jak płyniemy na Pacyfik. Nie ma to tamto. Myślisz, że za darmo będziesz pływał? To trzeba jak się mówi? Ubroduchać? Udobruchać. To? No. Słuchajcie, damy najlepszy rum, jaki mam na pokładzie, bo żadnego innego nie mam. Dobra, damy mu 50. Jak na chłopa prawdziwego przystało. Ale panie. Ofiara przygotowana. Śluza się otworzy, wypłyniemy na Pacyfik. I oddamy ofiarę. Vamos allá a las 6:15 de la mañana. Tak, Paweł, to jest rum z Martyniki. Już tyle czasu tutaj leży. I jedynie chyba pójdzie na ofiarę. Bardzo dobry rum swoją drogą, ale ja, no, nie za bardzo. Z destylarni Clément, z tego co pamiętam. Jest to chyba najsłynniejsza w ogóle destylarnia na Karaibach tak naprawdę. Bardzo, bardzo znana. I no i produkują jeden z lepszych w ogóle trunków. Szczególnie właśnie rum. Jest ciekawą historią. I w sumie odcinek też z tej destylarni jest na kanale, więc możecie zajrzeć, zobaczyć. Prawda? Jest. A to nie tak miało być, że wy pijecie przy przepływaniu? Wiecie co, jest XXI wiek, zmieńmy zasady, zmieńmy zasady gry. Dlatego nalałam aż 50 Posejdonowi, żebyśmy my nie musieli. Jest? Dobra, zjem jeszcze banana. Nie lubię jeść bananów, ale zjem. Ja powiem szczerze, że jak mam wypić chociaż nawet minimalnego łyczka i potem się źle czuć cały wieczór, to ja sobie daruję. Więc nie skuszę się. Ale chyba najlepsza ofiara jest wtedy, kiedy ty z niej nie korzystasz, nie? Miejmy nadzieję. Strasznie wolno. Ostatnia. Co chciałeś? Płynkę? Zrobię ci ten, czekaj, odejdź. Słuchajcie, otwiera się. O Boże. Słuchajcie, otwiera się. Monika, nie płacz, nie płacz. Ostatnia śluza. O rany. Słuchajcie. Pacyfik.
Pacyfik. Ja pierdzielę, żeby nie powiedzieć co innego. Boże, jak fajnie. Słuchajcie, taki kawał z Grecji aż tutaj. Wow, coś pięknego. Ten widok chciałoby zobaczyć wielu żeglarzy. Vamos, suerte. Słuchajcie, ja aż za nie mówiłam. Ja aż za nie mówiłam. Gracias. Okay. Go forward, please. Dentro, ahead. Dentro, ahead. Te ptaki przed nami walczą o rybę. O, właśnie nie spadło do wody. Yo creo que es un cocodrilo, ¿eh? Siempre anda por aquí. Gdzie? El mismo es. Jest krokodyl, słuchajcie, na 12 naszej płynie krokodyl. Jest tak dość daleko. Tam jest. Mira, te agarraste pan. Hey. Roque, mira, te piñata vaina. Ah. Jest, jest. Tak. Słuchajcie, wpłynęliśmy na Pacyfik. Chcielibyśmy być bezpieczni i tak dalej, a tu pierwsze co się pokazało to krokodyl. Trzeba zaraz iść ofiarę Posejdonowi składać. Normalnie krokodillo. Teraz niech ktoś wpadnie do wody.
Przyspieszył. A w sumie zasłaniam widok chyba. Wow. Zanurzył się. Chyba się chciał skusić na te ryby, co te ptaki tam rzucały. Co? You can even smell it already, the salt. Okay, let's turn to the green ones. Yeah. Słuchajcie, nie ma problemu, dam wam tutaj na cały maszt. Oczywiście, że jest stary... Co? Na lądzie jest, na lądzie. Na lądzie? Możesz... O, dobra, jest. To jest przed nami widok? Nie, za nami. Już zaraz zmienię. Możesz zmienić horyzontalnie przed nami, co się dzieje? Słyszysz? To the green one. Ale gdzie jest? So release him. We can go to the green one. Nie. Ale piorun! Widzę. Jak on tam wlazł tak wysoko? Ponerlo neutral antes que llegue ese remolcador, si no, vamos a quitarlo de sprint. Okay. Neutral, my friend. Neutral. Horyzontalnie przed nami. Eso, seguito. Lo de sprint. Gracias, mi friend. Słuchajcie, tu więcej krokodyli niż ryb. Vamos al mismo tiempo. Libere. Ya. ¿Estamos listos? Dale, pues suelten. Thank you. Okay. Thank you, Mateo. Thank you. Thank you. Be careful. Yeah. Be careful. Slowly. No problem. Bye. Be safe. Should we follow them? If they go too slow, we overtake. Okay? We gotta make it before the... Słuchajcie, syrena nas mija. Płyniemy za nimi. O proszę, idealnie, że spotkaliśmy krokodyla. Słuchajcie, zmienię na 3 kamery. Poczekam, aż mi się tutaj załaduje. Oczywiście zawsze jest jakiś problem z tą kamerą. Chociaż bez sensu w sumie, że te 3 będą się teraz dublować w sumie. Chociaż ta jedna ma teraz świra. Ja zrobię jednak tak o. Zróbmy jeden widok z masztu. Ale nas trzęsie tutaj. No, syrenka przed nami. Z tego co zrozumiałam, chyba 20 płynie już bezpośrednio na Galapagos. Może i nawet szybciej, zobaczymy. Na pewno chce być 27 na Galapagos i mówił, że mniej więcej zajmie mu to tydzień i bez względu na wiatry czy nie wiatry, on będzie zawsze płynął 5 węzłów, bo bardzo mu zależy właśnie na tygodniowym czasie, bo po prostu spotyka się tam z kimś i jeżeli wiatr będzie słabszym, że nie będzie płynął 5 węzłów, no to na silnikach popłynie. No jak z drona, dosłownie jak z drona.
Ile zostało nam do mariny mniej więcej? Czasu, czyli odległości. 5,5 mili mamy do tego półwyspu, to musimy jeszcze opłynąć do, nie wiem, 6,5 godzina z kawałkiem można. Dobra. Słuchajcie, przepłynęliśmy kanał panamski. Jesteśmy już praktycznie na wylocie, że tak powiem. Płyniemy teraz bezpośrednio do mariny. Zostało nam około 6 mil, więc jest to godzina z kawałkiem. Dajcie znać, czy po prostu już tego nie kończyć, bo będziemy po prostu już tylko płynąć do mariny. Nic tutaj więcej się nie będzie działo. Oficjalnie kanał przypłynięty, więc dajcie tutaj znać, czy po prostu nie kończyć. Zbliżenie. Chwila. A zbliżenie na Syrenkę, czy gdzie? Dobra, do przodu to znaczy, że rozumiem. Wow, dziękuję, Niefortuna Tuńczyk za wpłatę. W górę. Dobra, robię w górę jeszcze. Na horyzont rozumiem. Dobra. Tak to się prezentuje. Bardzo dziękuję za wpłatę. Dobra, słuchajcie, do końca zapisu zostało mi 2,5 godziny mniej więcej. Z mariną na spokojnie się zmieścimy. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście jest bardzo ciekawy, to możemy zostać. Z tym, że u nas za niecałą godzinę zrobi się ciemno. Joan, brawo, Zulu, czyli well done. Pozdrowienia i do następnego. Bardzo dziękujemy. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Postanowiłam, że skończymy to teraz. Idziemy na pokład zaraz ze staruszkiem. Tylko poproszę o zmianę kamery. Możesz zmienić kamerę? Na pokładową. Słuchajcie, jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Jeszcze się z Wami nie żegnam, za chwilę się pożegnamy. Dajcie mi chwilę, bo muszę tutaj ustawić Sikugara. Zaraz idziemy. Dobranoc, kapitanie Statford, bardzo dziękujemy, że z nami byłeś. W sumie jesteś dość często pod naszymi filmami, więc bardzo dziękujemy za aktywność. A my idziemy ze staruszkiem się żegnać. Wielkie dzięki za ten wspaniały rejsik przez kanał. Dzięki Wam wypłynęliśmy dziś na Pacyfik i oby był dla Was łaskawy. Idziemy właśnie złożyć ofiarę, bo to jest najważniejsze. Mamy pusto przed sobą, mamy jako taką. Dobra, szybko, szybko. Chodźcie, pożegnamy. Z widzami. To, a możesz tutaj? Dobra, mogę. Can I let the phone for a few seconds or not? It's gonna be here. Monica asked Okay. me to. Okay, no. She asked me, but no problem. What do you want to do? No. She wanted to record some video. Monika, No. może tutaj? Jest okej, chodź. Weź się odejść do kamery. Dobra, słuchajcie.
udało nam się w pełni przepłynąć kanał panamski. Zrobiliśmy to w 2 dni. U nas już jest która? 18:50. Troszeczkę podamy na ryjki, bo nie oszukujmy się, te 2 dni były bardzo takie no wyczerpujące. Ale zrobiliśmy to bardzo, naprawdę bardzo. Dziękujemy Wam za całe wsparcie. Mamy tutaj ofiarę dla Posejdona, ale może zanim to jeszcze staruszek coś powie. Tak, udało nam się to zrobić w sumie jakieś 24 godziny, nie? Bo mniej więcej od 17:30 wczoraj, a mamy 17:47, czyli mniej więcej 24 godziny. No i mieliśmy bardzo dobrych agentów, line handlerów, wszystko było bez żadnych komplikacji. Tak więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Dobra, teraz łyczek. Ja nie piję. Taki na języczek. Nie, nie mogę, jestem za mały. To bierzesz czy nie? Ty. Dobra. Ty nie może pić alkoholu. Ale wypijesz czy nie? Bo jak nie, to ja też. Ty wypijesz wszystko. Ale jak ty nie? Nie, ty Ja wypij wyleję trochę. za burtę. Dobra, a Neptuna. Ale ty też czy nie? Nie, ty. No jak ja, to ty. Jak nie ty, to ja... Dobra. To Słuchajcie, ciężko się ze staruszkiem dogadać, zazwyczaj tak jest, ale dobra. Kończąc tego live'a, wylewam 50 na naszego Posejdona, żeby był dla nas łaskawy, żeby nam wiatry sprzyjały, żeby Sikugarek był bezpieczny, no i żeby ten ocean właśnie spokojny okazał się rzeczywiście spokojny. Oby się ziściło. Także panie Posejdonie, bierz nas w opiekę. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Morska Puma. Pa, pa!